Edmund Berg, Łowca dusz. Dolina Rozterki 1694–1720. Proboszcz z Owada otworzył zniszczoną księgę parafialną i zanurzywszy głęboko gęsie pióro w kałamarzu, zabrał się do wpisania imienia i nazwiska nowo ochrzczonego dziecka, uważając przy tym, aby się nie pomylić w dacie, gdyż był to początek nowego roku. Najpierw więc napisał wyraźnie 1694, 6 dnia miesiąca stycznia, po czym z namysłem kontynuował: Paweł Franciszek, syn Łukasza Dania i Anny Marii, urodzony dnia 3 stycznia, a w dniu dzisiejszym przeze mnie ochrzczony. Mimo namysłu i uwagi zacny pleban popełnił jednak błąd w pisowni nazwiska, ale trzeba przyznać, że i inni często je przekręcali. Dania, Daneo, czy to nie wszystko jedno? W dodatku proboszcz po raz pierwszy wciągał to nazwisko do księgi, można mu więc błąd wybaczyć. A zresztą, czy zapracowany ksiądz nie ma większych kłopotów? Przecież ludziska wciąż jeszcze pogadują szeptem o strasznym trzęsieniu ziemi, które wydarzyło się na Sycylii przed 4 zaledwie miesiącami. Potworna katastrofa. 54 miasta i 300 z górą miasteczek zmiecionych z powierzchni ziemi. 100 000 ofiar w ludziach. Życie i śmierć. Śmierć i życie. Proboszcz zebrał swe rozbiegane myśli, sprawdził, czy atrament już wysechł, zamknął księgę i starannie odłożył ją na miejsce. Łukasz Daneo, stojąc za ladą swego sklepiku z płótnem i suknami, w ciasnej bocznej uliczce miasteczka Owada, przeżywał w swym czasie dni szczęścia i pociechy. Po kocich łbach bruku na Via San Domenico co rusz dudniły spieszne kroki życzliwych przyjaciół, zbiegających się, by złożyć mu gratulacje i życzenia. I doprawdy było z czego się radować, tym bardziej, iż życie nie oszczędziło Łukaszowi ciężkich ciosów. Po 5 latach szczęśliwego pożycia pierwsza jego żona Katarzyna zmarła, a on pozostał sam, bezdzietny i opuszczony. Gdy zaś 2 lata później, w 1692 roku, ożenił się po raz wtóry z młodziutką Anną Marią Massari, śmierć znów niebawem zawitała do jego małego domku, zabierając pierworodną córeczkę w 3 dni po jej przybyciu na świat. Aż oto teraz nareszcie modlitwy jego zostały wysłuchane. Doczekał się syna. Chrzciny zostały zapewne odłożone do święta 3 Króli, aby można było mieć cały dzień wolny na tę uroczystość. Ponadto była to uroczystość podwójna, gdyż w dzień ten wypadała rocznica ślubu Łukasza i Anny Marii. Szczęśliwy ojciec już układał plany na przyszłość. Jego syn musi przynieść zaszczyt rodzinie Daneo. Teraz już nazwisko ich nie wygaśnie. A poza tym, jeśli wierzyć słowom Anny Marii, jakieś szczególne błogosławieństwo Boże unosi się nad ich dzieckiem. Twierdziła bowiem, że w chwili jego urodzenia przepełniła cały pokój jakaś przedziwna jasność, tak świetlista, że zaćmiła nawet blask płonących lamp. Interpretacja faktów w świetle późniejszych wydarzeń ma w sobie zawsze coś szczególnie pociągającego. To też późniejsze życie świętego Pawła od Krzyża skłoniło biografów do przypisywania nadmiernego znaczenia sprawom z okresu jego dzieciństwa. Jego zwyczaj budowania sobie ołtarzyków, przed którymi klękał do modlitwy, jest niewątpliwie wzruszający i pełen wdzięku. Czy musi on jednak koniecznie świadczyć o przyszłej świętości? Chyba większość katolickich dzieci wychowanych w pobożnej rodzinie miewa takie zwyczaje. Tu jednak zachodzi pewna różnica. Przeciętne dziecko po pewnym czasie ma zazwyczaj dość tej zabawy, gdyż inne rzeczy zaczynają przykuwać jego uwagę. I któreż to zwykłe dziecko gotowe jest codziennie w tajemnicy przed rodzicami zrywać się ze snu na 2 lub 3 godziny przed świtaniem, by modlić się przed swym domowym ołtarzykiem? Tak, to mały Paweł Daneo dał już od najmłodszych lat wyraz temu zamiłowaniu do modlitwy, które miało stać się później tak wybitnym rysem jego duchowości. Paweł był najstarszym dzieckiem z rodzeństwa, które z czasem osiągnęło liczbę 6 osób. I w kręgu rodzinnym odebrał pierwsze nauki prostej, codziennej pobożności. Że nauczył się pacierza na kolanach matki, to można przyjąć za pewne. Najbardziej jednak lubił chwilę, gdy przed zaśnięciem
opowiadała mu różne zdarzenia z życia świętych. Niektóre z tych opowiadań słyszał tak często, że w końcu umiał je na pamięć. To też z biegiem czasu począł zbierać wokół siebie braci i siostry, którym z kolei on je opowiadał. Anna Maria umiała nadawać swym pouczeniom praktyczny kierunek. Gdy grzebień niekiedy zbyt mocno targał niesforną czuprynę chłopca i dziecinne łzy napływały mu do oczu, matka w odpowiedzi na jego żałosną skargę wciskała mu do rąk mały krucyfiks. Popatrz no, mówiła, zobacz ile Pan Jezus wycierpiał. I natychmiast płakanie milkło. To stałe przypominanie pozostawiło we wrażliwym umyśle dziecka ślad głęboki i trwały. Wiele lat później pamięć tego wczesnego wychowania była wciąż w nim jeszcze żywa i gorąca. Jeśli, jak mam nadzieję, zostanę zbawiony, wyznawał Paweł z wdzięcznością, będę to zawdzięczał pouczeniom mojej matki. Przeprowadzka do nowego domu musiała być zapewne nie lada wydarzeniem w życiu 7-letniego Pawła. Pokoiki nad sklepem okazały się bowiem wkrótce zbyt ciasne, by móc pomieścić powiększającą się rodzinę Łukasza i trzeba było pomyśleć o nowym domu w sąsiednim Cremolino, gdzie niebawem Paweł począł uczęszczać do szkoły. Program nauczania, choć nie był z pewnością zbyt obszerny, dawał widać solidne podstawy, skoro w tej właśnie szkole nauczył się Paweł roztropnie myśleć i wysławiać się trafnie. Tu też nabył tej zniewalającej umiejętności przekonywania, która po latach nadawała tyle uroku jego kazaniom. Że zaś jego pierwszy nauczyciel był karmelitą, musiał Paweł wcześniej zapoznać się ze świętym Janem od Krzyża, doktorem mistycznym, wówczas jeszcze niekanonizowanym, którego nauka stała mu się z czasem tak bliska. Podobnie jak święty Jan od Krzyża, poświęcał sporą ilość wolnego czasu ochotniczej pracy w szpitalu. Lecz nade wszystko pociągała go modlitwa. Ledwo zakończył swe codzienne zajęcia, wyruszał do kościoła. To też wśród kolegów utarło się powiedzenie: chcesz znaleźć Pawła? Zajrzyj do kościoła. Droga wiodąca z Cremolino do ojcowskiego sklepu w Owada dobrze była znana Pawłowi. Gdy przez okno swej izdebki spoglądał w dół na zaciszne podwórko za kościołem parafialnym, myśli jego uciekały do książek. Wystarczyło zamknąć oczy, by ujrzeć białą wstęgę drogi wijącą się po zboczu pagórka, kościół ze swą kopułą i bliźniaczymi wieżami, kryte czerwoną dachówką, białe domki wieśniacze rozsiane po zielonym stoku, migotliwe fale rzeki Olby, rozpryskujące się z głośnym szumem o drewniane filary mostu. Po czym powracał znów do leżących przed nim zadrukowanych kart. Pewnego razu w czasie wycieczki do Owada spotkała Pawła i jego młodszego brata dziwna przygoda. Obydwaj wpadli do bystro płynącej Olby. Nie było w pobliżu nikogo, kto by mógł dosłyszeć ich rozpaczliwe wołanie o pomoc, gdy oto nagle ukazała się jakaś przepiękna pani, która podawszy każdemu z nich rękę, pomogła im wydostać się na brzeg. Był to w życiu Pawła pierwszy dowód tej nadprzyrodzonej opieki, jakiej miał później doznać w wielu krytycznych chwilach swego życia. Chronologia kilku następnych lat nie jest dokładnie znana, jakkolwiek mieści się w nich kilka bezspornych faktów. Szalała wówczas wojna o sukcesję na tronie hiszpańskim. Zbliżanie się wrogich wojsk do granicy budziło rosnący niepokój. Łukasz Daneo zamknął więc swój sklep w Owada i opuścił dom w Cremolino. Ale wśród ogólnego zamieszania niełatwo było osiedlić się gdzieś na stałe. Rodzina Daneo mieszkała czas jakiś w Campo Ligure, po czym nastąpiły dalsze przeprowadzki, aż w końcu w 1718 roku przybyła do Castellazzo, do rodzinnego domu, w którym niegdyś urodził się Łukasz. Czy Paweł towarzyszył rodzinie w tych wędrówkach? Wydaje się, że nie, gdyż wiarygodna tradycja głosi, iż jakiś czas przebywał jako ubogi student w Genui, dokąd ojciec posyłał mu drobne sumy na utrzymanie. Uszczuplona majętność rodziny spowodowała niebawem konieczność rozejrzenia się za jakimiś środkami zaradczymi. I właśnie wtedy jeden ze stryjów Pawła, ksiądz Krzysztof Daneo, wystąpił z propozycją mającą niewątpliwie wszelkie pozory idealnego rozwiązania. Niechże bratanek postara się o korzystny ożenek. Aby zaś utorować mu drogę do przyszłego małżeństwa, obiecał zapisać mu pokaźny spadek, właściwie całą swoją fortunę. Był to dla młodego człowieka kłopotliwy dylemat. Paweł nie wiedział, jak z niego wybrnąć.
Nie mógł zlekceważyć życzeń stryja bez narażania się na zarzut niewdzięczności i uchybienia synowskim obowiązkom, ale nie ulegało wątpliwości, że do małżeństwa nie odczuwał najmniejszego pociągu. Co wobec tego należało postanowić? I wówczas zupełnie niespodziewanie ksiądz Daneo zmarł. Zdążył jednak sporządzić testament, w którym szczodrze obdarował Pawła na przyszłość. Jednakże rozpatrywanie widoków na przyszłość rychło ustąpiło miejsca żałości, gdy z kolei Paweł oznajmił z całym spokojem swą niewzruszoną wolę. Oto nie przyjął spadku, lecz nie chcąc nikogo urazić, zatrzymał sobie brewiarz stryja na pamiątkę jego ofiarnej troskliwości. W obecności wykonawców testamentu zwrócił oczy w stronę krucyfiksu i wypowiedział te wzruszające słowa. Panie mój ukrzyżowany, oświadczam, że z tego spadku przyjmę tylko ten oto brewiarz, gdyż Ty jeden, Boże mój, starczysz mi za wszystko. Młodzieńczy idealizm jest zawsze ujmujący. Niebawem wszakże Paweł uczynił krok mogący wzbudzić nieporównanie większe zdumienie. Oto w 1715 roku papież Klemens XI zwrócił się do chrześcijańskiej młodzieży z wezwaniem do nowej krucjaty przeciw Turkom. Miało dojść do ponownego starcia między krzyżem a półksiężycem, między wiarą chrześcijańską a islamem. Jednak wśród większości wiernych wezwanie papieskie przebrzmiało bez echa. Tylko Republika Wenecka, w której ożyło wspomnienie bitwy pod Lepanto, poczęła gromadzić wojsko. Wezwanie do broni poruszyło serce Pawła. Postanowił zaciągnąć się do armii weneckiej. Ta niespodziewana decyzja, choć z jego punktu widzenia raczej zrozumiała, napełniła przerażeniem jego ojca. Łukasz Daneo bowiem już od lat usiłował wszczepić swym synom przekonanie, że dwóch rzeczy należy unikać jak ognia: namiętności do gry i noszenia broni. A teraz najstarszy jego syn nauczy się posługiwać muszkietem i każdą wolną chwilę będzie spędzał na rżnięciu w karty lub w kości. W miarę jak upływały uciążliwe miesiące, Paweł miał możliwość przemyślenia tych złowróżbnych przestróg ojcowskich. Jego marzenia o roli żołnierza spod znaku krzyża rozwiały się w zetknięciu z twardą rzeczywistością. Krucjata zamieniła się bowiem w istny koszmar ustawicznych marszów i kontrmarszów po równinie północnej Italii, niekończących się gościńców, których kurzawa unosiła się gęstą chmurą nad ciągnącymi kolumnami, ciągłych biwaków i postojów w Kremonie, Parmie, Ferrarze i ciągłych pogłosek o mającym nastąpić załadowaniu na okręty, które wciąż okazywały się tylko pogłoskami. Wprawdzie silny organizm Pawła znakomicie wytrzymywał trudy żołnierskiego życia, ale jego dusza była rozdarta. Co miał począć mistyk w warunkach, w których nocną ciszę mącił hałas wszczynany przez spod ochoconych towarzyszy? Czego mógł się spodziewać kontemplatyk w otoczeniu rozbrzmiewającym soczystą koszarową gwarą? Jak niegdyś w Cremolino, tak i teraz wymykał się do kościoła i jego kojącej ciszy, gdzie obolała dusza mogła znaleźć samotność i doznać pokrzepienia. I w czasie jednej z takich chwil przyszła upragniona odpowiedź. Modląc się podczas 40-godzinnego nabożeństwa w Krema, Paweł nagle zrozumiał, że takie życie nie jest dla niego. Jest powołany do innej krucjaty. Krucjaty ducha. Nie zwlekając, zameldował się u swego dowódcy, przedstawił mu sprawę i wkrótce otrzymał zwolnienie. W tym czasie Paweł spędził kilka miesięcy w domu jakichś bezdzietnych małżonków zamieszkałych w Novello w diecezji Albi. Jeśli nie znajdował się wówczas w drodze powrotnej do rodziny, to być może został tam zakwaterowany na czas swej służby wojskowej. Tak czy inaczej gospodarze, ujęci jego wdziękiem i uprzejmością, chcieli przybrać go za syna i uczynić spadkobiercą swego dość znacznego majątku. Paweł z uśmiechem podziękował im za tę wspaniałą propozycję i ruszył w dalszą drogę do Castellazzo. Dom w Castellazzo miał być przez kilka następnych lat nie tylko stałym miejscem zamieszkania, ale i widownią wielu młodzieńczych umartwień. Był to wysoki, obszerny, wygodny, 3-piętrowy budynek położony na krańcu miasta, o zielonych żaluzjach chroniących przed promieniami południowego słońca i wąskich drzwiach wejściowych, ocienionych rosnącymi po obu stronach drzewami. Ten okres w życiu Pawła rozpoczął się od wysłuchania, być może już wcześniej, kazania, które zadecydowało o jego nawróceniu.
skłaniając go do podjęcia nowych umartwień, przypominających niekiedy praktyki pokutne dawnych anachoretów. Przy stole odmawiał sobie wszystkiego, co mogłoby mu smakować. Ukradkiem zaprawiał napój octem i żółcią. W nocy spał na strychu starej stodoły, na gołych deskach z kilkoma cegłami pod głową. Aby zapewnić sobie zwycięstwo ducha w podboju ciała, sięgał po wszystkie możliwe środki. A że zwycięstwo było równie oczywiste, jak i całkowite, wynika chociażby z tej modlitwy Pawła, podsłuchanej przypadkiem przez jakiegoś świadka, którego obecności się nie domyślał. Przecież wiesz dobrze, o Panie, że dzięki Tobie Twój Paweł nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek splamił duszę bodaj jedną dobrowolną winą. Pragnąc pogłębić swą wiedzę o życiu duchowym, przesiadywał nad każdą książką, która mu wpadła w ręce. A przyznać trzeba, że wybór lektury, jakkolwiek ograniczony, był wyjątkowo trafny. Przetrawił gruntownie traktat o miłości Bożej świętego Franciszka Salezego i prawie na pewno przeczytał kilka dzieł świętego Jana od Krzyża. We własnej rodzinie starał się żyć jak żebrak, prosząc siostry o każdą rzecz, której potrzebował, choćby to była kromka chleba. Otoczenie dowiedziało się niebawem, że uczynił ślub, którym zobowiązał się do czynienia wszystkiego, co mu ktokolwiek nakaże. Chcąc to obrócić w żart, zaczęto zabawiać się jego kosztem, wydając mu różne sprzeczne polecenia. To też zdrowy rozsądek Pawła szybko dał mu pojąć, że popełnił błąd i prosił o zamienienie tego ślubu na inny. Żarliwy młody człowiek miał w owych latach poważne trudności ze znalezieniem kierownika duchowego, który by potrafił go zrozumieć. Pierwszym spowiednikiem był burkliwy stary proboszcz, niezbyt skłonny do cierpliwości wobec niezwykłych penitentów. Gdy z konfesjonału odzywał się jego podniesiony głos, ostro strofujący Pawła, ludzie czekający na swą kolej wymieniali znaczące spojrzenia. Pewnego razu nawet rozdając komunię świętą, ostentacyjnie pominął Pawła, co wrażliwy młodzieniec odczuł szczególnie dotkliwie. To też Paweł zaczął myśleć o rozejrzeniu się za jakimś właściwszym spowiednikiem, ale odsunął tę myśl, podejrzewając w niej pokusę. Najwłaściwszym spowiednikiem dla mnie, uznał, jest właśnie ten, bo uczy mnie zginać kark. Jednak sam proboszcz zorientował się właśnie, że Paweł potrzebuje lepszego kierownictwa, aniżeli to, na które jego stać, i we właściwy sobie, bezceremonialny sposób doradził mu, aby się zwrócił gdzie indziej. Ojciec Hieronim, miejscowy kapucyn, na którego tym razem padł wybór Pawła, okazał się o wiele wnikliwszy, gdyż natychmiast rozpoznał, że ten młody człowiek potrzebuje mądrego spowiednika i skierował go do innego kapucyna, ojca Kolumbana, posiadającego wielkie doświadczenie w kierowaniu duszami. Paweł zwierzył się nowemu ojcu duchownemu z nadprzyrodzonych oświeceń, jakich doznał na modlitwie, a ojciec Kolumban utwierdził go w przekonaniu, że pochodzą one od Boga. W dowód uznania udzielił Pawłowi niezwykłego na owe czasy pozwolenia przystępowania codziennie do Komunii Świętej. Po przeniesieniu ojca Kolumbana do innego klasztoru w 1719 roku Paweł, mimo że postanowił dołożyć wszelkich starań, by nie pomylić się w wyborze swego spowiednika, nie mógł jakoś w Castellazzo natrafić na odpowiedniego kapłana. Aż w końcu obrał sobie biegłego teologa, kanonika Cerutti z katedry w Alessandrii, choć wybór ten oznaczał konieczność wędrowania 8 mil, po 4 w każdą stronę, ilekroć chciał wybrać się do spowiedzi. Kanonik Cerutti okazał się początkowo bardziej jeszcze wymagający niż stary proboszcz. Pominąwszy milczeniem zwierzenia Pawła dotyczące jego modlitwy kontemplacyjnej, kazał mu powrócić do zwykłego, prostego rozmyślania, najlepiej o prawdach ostatecznych. Kazał mu czekać przed konfesjonałem, dopóki nie wyspowiada wszystkich pozostałych penitentów. Słowem, doświadczał go na różne sposoby, aż w końcu i on doszedł do wniosku, że Paweł jest wybraną duszą zasługującą na baczniejszą uwagę. Paweł usiłował jak mógł pogodzić się z ograniczeniami narzucanymi mu przez okoliczności i czynić, co się da. Wstąpił do Bractwa Świętego Antoniego i choć zaliczał się do najmłodszych jego członków, został wkrótce obrany jego przewodniczącym. Do jego obowiązków należało wygłaszanie krótkich nauk duchownych, co dla przeciętnego młodego człowieka stanowi zadanie, z którego rzadko kiedy potrafi się z powodzeniem wywiązać.
Gdy udało mu się jednak opanować początkową tremę, okazał się obiecującym mówcą. Jego praktyczna miłość bliźniego znalazła sobie inne jeszcze ujście. Uczył dzieci katechizmu. Jednocześnie stał się czymś w rodzaju dobrego ducha wśród grona około 20 kolegów, z których wielu zostało później księżmi i zakonnikami. Jego własne ćwiczenia duchowne stawały się coraz żarliwsze i zajmowały mu coraz więcej czasu. Jeden z przyjaciół Pawła zachował żywo w pamięci wspomnienie pewnego wigilijnego wieczoru, kiedy udawszy się z nim do kościoła kapucynów przed zachodem słońca, dopiero dobrze po północy doczekał się chwili, gdy jego towarzysz oderwał się od modlitwy. Inny znów kolega, który z czasem wstąpił do kapucynów, wspominając, jak Paweł uczył go modlitwy myślnej, dodaje: i pamiętam, że w tym względzie polegał najbardziej na nauce świętego Franciszka Salezego, z którą był obeznany w sposób wręcz zdumiewający. Najbardziej jednak znamienne są wrażenia z tego okresu samego świętego Pawła od krzyża. Oto pod koniec życia, dręczony oschłościami i smutkiem wewnętrznym, przeżywał niejedną chwilę przygnębienia na wspomnienie młodzieńczej żarliwości tamtych dni. Wydaje mi się, że zmyliłem drogę. Gdybym pozostał w świecie, może bym dostąpił zbawienia. W tamtych czasach poświęcałem 7 godzin dziennie na modlitwę, nie mówiąc już o całym szeregu innych ćwiczeń duchownych. W niedzielę i święta zrywałem się o świcie i udawałem się do kaplicy swego bractwa. Po wzięciu udziału w nabożeństwach szedłem do głównego kościoła, gdzie zazwyczaj bywał wystawiony Przenajświętszy Sakrament i przez całych 5 godzin trwałem na klęczkach. Następnie wracałem do domu na obiad, ale natychmiast potem szedłem na nieszpory. Po nieszporach wybierałem się na przechadzkę po okolicy z innymi chłopakami, z którymi gawędziliśmy na różne pobożne tematy. Po powrocie ze spaceru znów udawałem się do kościoła kapucynów, gdzie spędzałem jeszcze 1 godzinę na rozmyślaniu. I dopiero wtedy powracałem do domu. Po ludzku biorąc, taki tryb życia jawnie wskazywał na jeden tylko kierunek – na zakonne powołanie. I niewątpliwie myśl o zakonie musiała nawiedzać Pawła. Bez trudu mógł dokonać odpowiedniego wyboru w samym Castellazzo, gdzie aż 3 zakony – serwitów, augustianów i kapucynów – miały swe klasztory. Cała rzecz w tym, że w umyśle Pawła zaczynały powoli, bardzo powoli rysować się pewne nowe ideały. Pociągało go ubóstwo i samotność. Czyżby więc Bóg przeznaczył go do pustelniczego życia? Czasem znów ożywiło się w nim wspomnienie okresu spędzonego w wojsku. Czyżby rzeczywiście był powołany do duchowych bojów, do walki o zbawienie dusz? Wydawało się to zadaniem zbyt wielkim, by można mu było sprostać w pojedynkę. Czy nie warto więc pomyśleć o dobraniu sobie kilku towarzyszy, którzy by dopomogli w jego spełnieniu? Jakie miał jednak dane po temu, aby się go w ogóle podejmować? Przecież to jawna zarozumiałość, niedopuszczalne zadufanie w sobie. Nie. Musi jeszcze czekać i modlić się do czasu, gdy Bóg jakoś jaśniej wskaże mu właściwą drogę. To zawierzenie Bogu w oparciu o modlitwę zostało wynagrodzone szeregiem oświeceń, ciągnących się na przestrzeni 12 następnych lat. Wezwania i przestrogi przygotowywały go stopniowo do tego, co miało kiedyś nadejść. Gdy pewnego razu, modląc się przed Najświętszym Sakramentem, uczuł w duszy płomienny przypływ miłości, usłyszał nagle głos wewnętrzny, który mówił: Synu mój, kto lgnie do mnie, zbliża się do cierni. Pogrążonemu w głębokim skupieniu ukazał się anioł przynoszący mu złoty krzyż. I znów odezwał się głos Boży, ostrzegający go przed przyszłością. Chcę uczynić z ciebie drugiego Hioba. Ujrzał wtedy dyscyplinę o złotych rzemieniach, na której wypisane było to jedno słowo – miłość. I zrozumiał, że w jakiś sposób jeszcze przed nim zakryty będzie musiał kiedyś wiele wycierpieć. Jak dotąd jednak wszystkie wypowiedzi Boże były jeszcze bardzo niejasne. Nie uświadamiał sobie, ku czemu Bóg zamierza go prowadzić, jakkolwiek nie pozostawił mu żadnych wątpliwości, że droga do celu będzie usłana cierniem, będzie wiodła przez cierpienie, które stanowić będzie jakąś ostateczną próbę jego cierpliwości, wytrzymałości duchowej i miłości do Chrystusa ukrzyżowanego. Oto w 1720 roku wszystkie jego niepewności
rozwiały się i droga przyszłości stała się jasna jak słońce. Było to u schyłku lata, około pory żniw. Paweł w głębokim skupieniu po przyjęciu Komunii Świętej powracał z kościoła kapucynów do domu, gdy nagle, doszedłszy do rogu ulicy, przeżył uniesienie duchowe. Ujrzał samego siebie, przybranego w czarną opończę z białym krzyżem na piersi. Pod krzyżem widniało wypisane białymi literami święte imię Jezus. Jednocześnie usłyszał głos mówiący: to wskazuje, jak czyste i bez zmazy powinno być serce, które ma nosić wyryte na sobie święte imię Jezus. Gdy widzenie znikło, oczy jego napełniły się łzami. Wkrótce potem tunika opatrzona imieniem Jezus i białym krzyżem została mu dana i Paweł, przepełniony radością, przycisnął ją do serca. W szczegółowym sprawozdaniu z tego widzenia, napisanym następnego roku z polecenia biskupa, Paweł usiłował je starannie i drobiazgowo przedstawić. Nie widziałem żadnego cielesnego kształtu, takiego, jaki posiada zwykły człowiek. Nie, ale widziałem to w Bogu. Dusza wie, że to Bóg działa, lecz w sposób tak wzniosły, że bardzo trudno to wytłumaczyć. Na skutek tego widzenia pragnienie zebrania towarzyszy w celu założenia nowego w kościele zgromadzenia przybrało wyraźniejszą i jaśniej określoną postać. Paweł zamierzał nadać nowemu zakonowi nazwę Ubodzy Jezusa i już zarysował się w jego umyśle charakter reguły, jaka go będzie obowiązywać. W późniejszym widzeniu ukazała się mu Matka Najświętsza, przyodziana w tę samą czarną szatę, jaką ujrzał poprzednio. Nosiła na piersi znak męki pańskiej, białe serce, nad którym wznosił się krzyż na czarnym tle. W środku serca wypisane były białymi literami słowa Jesu expi passio z 3 gwoździami. Najświętsza Panna wyjaśniła Pawłowi, że jest ubrana na czarno na znak żałoby po śmierci syna i dodała: musisz założyć zgromadzenie, którego członkowie będą tak samo odziani i w którym będzie trwała nieustanna żałoba z powodu męki i śmierci mego umiłowanego syna. Od tej chwili wszelkie wątpliwości ustąpiły bezpowrotnie. Rozwiały się przed oczami Pawła cienie bolesnej rozterki, a zastąpiło je niezawodne światło świadomości swego powołania. Nie wiedział jeszcze gdzie i nie wiedział też kiedy nowe zgromadzenie doczeka się założenia. Nie wiedział nawet, w jaki sposób należy zabrać się do tego dzieła. Trudności będą liczne i ogromne, co do tego nie miał żadnych wątpliwości. Wiedział jedynie, że wolę Bożą trzeba wypełnić i w urzeczywistnienie tego Bożego zamysłu włączyć wszystkie siły, na jakie go stać. I że trzeba zabrać się do tego zaraz, zabrać się nie zwlekając. Bo miał już 26 lat, a roboty będzie wiele. Było oczywiste, że pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, jest przedstawić całą sprawę biskupowi i uzyskać jego aprobatę dla nowego rodzaju życia, który został mu tak wyraźnie objawiony. Pustynne szlaki 1720–1728. Do biskupa di Gattinara, ordynariusza Alessandrii, musiały już nieraz docierać pogłoski dotyczące niezwykłego młodzieńca z Castellazzo, który teraz prosił go o posłuchanie, gdyż na widok wchodzącego gościa bystre jego oczy rozbłysły zainteresowaniem. Kilka minut później Paweł, pokonawszy pierwszy odruch obawy, klęczał u boku biskupa, składając spowiedź z całego życia. Zakończył ją przedstawieniem położenia, w jakim się obecnie znalazł, i zapytaniem, co powinien teraz uczynić. Biskup, siedząc w swym wysokim, sztywnym fotelu, słuchał uważnie. W końcu poradził Pawłowi, aby spisał dokładnie wszystkie nadprzyrodzone oświecenia, których, jak mu się zdawało, doznał. Zresztą skontaktowanie się z ojcem Kolumbantem, przebywającym w klasztorze kapucynów Pontedecimo koło Genui, będzie wymagało trochę czasu. W ostatecznym wyniku tej pierwszej rozmowy biskup postanowił zezwolić Pawłowi na przywdzianie czarnego pokutnego habitu, ujrzanego w widzeniu, lecz bez emblematów męki pańskiej. Paweł, powróciwszy do domu, popadł jednak w nową rozterkę. Jego obawy wzmagały się w miarę, jak przybliżał się wyznaczony dzień otrzymania habitu. Ta oczyszczająca próba, którą Bóg zsyłał, by go tym lepiej przygotować do nowego życia, stała się powodem wielu trwożnych niepewności skołatanego serca.
Jeszcze 20 lat później wspomnienie tego stanu duchowego było tak żywe, że mógł go szczegółowo opisać w liście do pewnego przesadnie nieśmiałego postulanta. Gdybyś wiedział, jakich to napaści doznawałem, zanim obrałem rodzaj życia, jaki teraz wiodę. Zły duch podsuwał mi przeróżne obawy. Byłem przejęty wielkim współczuciem dla rodziców, których pozostawiłem w skrajnej biedzie, mimo że pokładali we mnie jedyną nadzieję, jaką na tym świecie mieli. Doznawałem wewnętrznego smutku, przygnębienia, zwątpień. Zdawało mi się, że nigdy nie potrafię wytrwać w moim powołaniu. Diabeł starał się mnie przekonać, że się pomyliłem, że przecież mogę służyć Bogu także w inny sposób, że takie życie nie jest dla mnie i wiele jeszcze rzeczy, które pomijam milczeniem. Na domiar nieszczęścia opuściła mnie wszelka pobożność. Odczuwałem zupełną oschłość i doznawałem przeróżnych doświadczeń. Drażnił mnie nawet dźwięk dzwonów kościelnych. Zdawało mi się, że wszyscy są szczęśliwi, tylko nie ja. Nie wyobrażam sobie, abym potrafił kiedykolwiek opisać wszystkie te napaści, które stawały się coraz silniejsze w miarę jak zbliżał się czas, gdy miałem przywdziać habit i opuścić mój biedny rodzinny dom. Wszystko to jest czystą prawdą, a było jeszcze mnóstwo innych rzeczy, których niepodobna opisać. 21 listopada 1720 roku Paweł pożegnał się uroczyście ze wszystkim, co stanowiło dotychczasowy jego świat. Odwiedził po kolei wszystkie kościoły w Castellazzo, pożegnał się z braćmi i siostrami, a potem ukląkł, prosząc o błogosławieństwo rodziców. Wieczorem odmówił Te Deum, a potem, ponieważ odtąd miał być już pokutnikiem, dodał jeszcze Miserere. Nazajutrz, a był to piątek, wczesnym rankiem wyruszył do Alessandrii, gdzie dowiedział się, że biskup niespodziewanie wyjechał na cały dzień. Pod wieczór jednak biskup wrócił i skromna uroczystość mogła się odbyć. Paweł opuścił swe miejsce u stóp ołtarza, przyodziany w czarny habit, stanowiący częściowe ucieleśnienie jego wizji. Był to strój niewątpliwie pokutny, a jego zgrzebna szorstka tkanina mogła śmiało uchodzić za włosiennicę. Uzupełniał go tylko sznur, którym był przepasany i nic więcej. Ani płaszcza czy innego wierzchniego odzienia, ani nakrycia głowy, ani obuwia. Paweł chodził odtąd dosłownie boso. Tego dnia wyrzekł się również swego nazwiska. Nie będzie już odtąd Pawłem Daneo, a o wiele później stanie się Pawłem od krzyża. Na życzenie biskupa Paweł natychmiast powrócił do Castellazzo, ale już nie do swego domu. Dla odbycia 40-dniowych rekolekcji, od których miał rozpocząć swe nowe życie, wyznaczono mu izdebkę przy zakrystii kościoła świętego Karola. Było to małe trójkątne pomieszczenie, wilgotne i źle oświetlone, pozbawione wszelkich wygód oraz, zwłaszcza o tej porze roku, przeraźliwie zimne. Pożywienie Pawła składało się jedynie z chleba i wody, a posłanie jego stanowiło kilka garści słomy na gołej posadzce, gdzie przesypiał zaledwie kilka godzin. O północy wstawał, by odprawić jutrznie i rozmyślanie, z rana służył do mszy świętej i przyjmował komunię świętą. W swym dzienniku rekolekcyjnym notował różne szczegóły ze swego domowego życia, swe myśli, pokusy, doświadczenia, przeżycia w czasie modlitwy. Jak ongi święty Benedykt w Subiaco, a święty Ignacy Loyola w Manresie, Paweł z nieugiętą stanowczością odrywał się od świata, gotując się na przyjęcie z rąk Boga reguły życia, mającej stanowić kiedyś drogę całych pokoleń przyszłych apostołów. Nieustępliwa modlitwa o natchnienie została nagrodzona przelotną wizją, w której ujrzał założycieli wielkich zakonów, wstawiających się za nim w niebie. Wzmocniony i zachęcony tym widzeniem, Paweł przystąpił 2 grudnia do napisania pierwszych postanowień swojej reguły, a 5 dni później z westchnieniem wdzięczności odłożył pióro. Praca była ukończona. Jakim sposobem zdołał tak poważne zadanie wykonać w tak krótkim czasie? Paweł wyjaśnia to w końcowym fragmencie swego tekstu. Ponieważ natchnął mnie Bóg do tego już dawno i otrzymałem niejeden nakaz, aby to czynić, rozpocząłem dzieło Bożej łaski. Chciałbym, aby wiedziano, że pisząc, pisałem tak szybko, jakby mi ktoś dyktował. Czułem, jak słowa wypływają mi z serca. Piszę to, aby było wiadome, że stało się tak ze szczególnym natchnieniem Bożym,
gdyż ja sam jestem tylko ułomnością i niewiedzą. Jednakże we wszystkim poddaję się orzeczeniom moich przełożonych. Paweł Franciszek, niegodny sługa ubogich Jezusa. Paweł udał się do Alessandrii, by przedłożyć biskupowi swoje dzieło. Ale Monsignor Gattinara nie był skłonny do pośpiechu. Powściągał zapał młodego człowieka, polecając mu, aby wpierw przedstawił swą regułę ojcu Kolumbanowi i zasięgnął jego zdania. Paweł bez wahania wybrał się w drogę, nie bacząc na to, że dzieli go od Genui około 40 mil górskiej drogi. Szlaki były oblodzone, na szczytach leżały grube czapy śnieżne. W głębi wąwozów wiatr jęczał żałośnie, w leśnym gąszczu wyły wilki. Nic jednak nie zdołało go odstraszyć. Niosąc swój cenny rękopis, bezpiecznie schowany, brnął dalej, a jego bose stopy pozostawiały czerwone ślady na śniegu. Aż w końcu przebrała się miara wytrzymałości. Niedożywione ciało, osłabione jeszcze długotrwałym postem, odmówiło posłuszeństwa. Jakkolwiek ożywiający go duch nie poddawał się. Zataczając się na oślep wśród ciemności, czuł, że jeśli nie zdoła dotrzeć do Genui, to przyjdzie mu umrzeć na drodze. Wyratował go przechodzący patrol policjantów. Usłyszawszy jego wołanie, pospieszyli mu z pomocą. Szorstka troskliwość, jaką zmusili go do przyjęcia pożywienia, była istotnym, miłosiernym uczynkiem, który do końca życia z wdzięcznością wspominał. Niebawem mógł donieść biskupowi, że ojciec Kolumban w pełni zaaprobował jego regułę. Monsignor Gattinara również podzielał to zdanie. Ale co należało dalej robić? Biskup rozwiązał tę trudność, udzielając oficjalnie młodemu człowiekowi tytułu pustelnika. Wiele przypadków uzasadniało takie zaszeregowanie, gdyż w owych czasach pustelnicy byli jeszcze dość liczni. Po pewnych wahaniach biskup wyznaczył Pawłowi jako miejsce stałego pobytu miłą, licho wyposażoną pustelnię przy kościele świętego Stefana na granicach Castellazzo. Głównym obowiązkiem młodego pustelnika miało być nauczanie katechizmu przy kościele świętego Karola w samym mieście. Paweł nabył już doświadczenia w tej pracy, więc nie powinno być z tym żadnych kłopotów. Ten jasno nakreślony program odpowiadał znakomicie praktycznemu usposobieniu Pawła. Napisał do biskupa, dziękując mu za przydzielenie tej samotni, która jest istnym rajem. Nie mógłbym znaleźć bardziej odpowiedniego, ustronnego i świętego miejsca, chyba żebym udał się na pustynię. Radość jego wzrosła jeszcze, gdy przyłączył się do niego jego brat Jan Chrzciciel, prosząc, aby mu również wolno było osiąść w pustelni i nosić habit. Paweł wywiesił za drzwiami koszyk, na którym widniał niezdarny napis „Jałmużny dla ubogich Jezusa”. Ofiary żywnościowe jednak były rozdzielane między ubogich, a tylko jedną suchą kromkę chleba przechowywał Paweł na codzienny posiłek. Jakiś czas igrał nawet z myślą, czy nie warto by jadać tylko co drugi dzień. W końcu odrzucił ją jako niewykonalną. Samotność pociągała go nieprzeparcie, ale zamiłowanie to należało pokonać, by wypełnić obowiązki zlecone przez biskupa. Nie było rzeczą łatwą znieść krytyczne lub ironiczne spojrzenia, gdy w pewien niedzielny poranek szedł ulicami Castellazzo, potrząsając małym dzwonkiem i wołając głośno: „Na katechizm w kościele świętego Karola!” To niecodzienne zaproszenie szybko spotkało się z odzewem wśród dzieci. Poczęły one tłumnie napływać do kościoła. Nie trwało długo, gdy przyłączyli się również dorośli parafianie i wkrótce nauki katechizmowe miały dość spore grono słuchaczy. Biskup di Gattinara, zachęcony tym, postanowił, nie oglądając się już na nic, zlecić Pawłowi głoszenie kazań w czasie Triduum przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. To już była niewątpliwie nowość, gdyż pustelnik od świętego Stefana przecież pozostawał wciąż człowiekiem świeckim, który nie otrzymał nawet tonsury. Ale równie zdumiewające były i wyniki. Tego roku nie było już w Castellazzo żadnych gorszących szaleństw zapustnych, żadnych tańców ani niebezpiecznych zabaw. A co dziwniejsze, nikt nie uskarżał się na tę zmianę. Wszystko to było z pewnością bardzo pocieszające, ale nie posuwało naprzód sprawy założenia nowego zgromadzenia. Paweł miał jeszcze przez jakiś czas nadzieję otworzenia nowego klasztoru w Castellazzo. Nie był to pomysł aż tak nierealny, jak mogło się zdawać. Czyż Franciszek z Asyżu nie rozpoczął swego dzieła od rodzinnego miasta?
Nie zabrakłoby też kandydatów, gdyż Paweł był dobrze znany w Castellazzo i niejeden już nagabywał go w tej sprawie. Biskup jednakże zajął w tym względzie stanowisko jednoznaczne i bezapelacyjne. Założenie nowego zgromadzenia jest sprawą, którą może rozstrzygnąć wyłącznie Stolica Apostolska, nie zaś ordynariusz diecezji. I tak posunął się już dość daleko, prawdę mówiąc aż nazbyt daleko, pozwalając Pawłowi na głoszenie kazań. Trzeba przyznać bowiem, że bez względu na powodzenie tych kazań wywołały one wiele nieprzychylnych komentarzy. Lepiej będzie poniechać ich na pewien czas i posiedzieć sobie spokojnie w pustelni. To też następnego roku nie było Triduum i karnawał szalał po dawnemu. Skoro Castellazzo zdawało się być pozbawione widoków na przyszłość, Paweł postanowił pójść za radą biskupa i postarać się o bezpośrednie zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. W maju został właśnie wybrany nowy papież, Innocenty XIII, co mogło stanowić okoliczność sprzyjającą. Paweł, zaopatrzony w serdeczny list polecający od biskupa, udał się do Genui, skąd we wrześniu odpłynął okrętem do Civitavecchia. Przyjemnie było czuć pod stopami kołyszący się pokład, spoglądać na wzdęte żagle, czuć podmuch wiatru na policzkach, patrzeć na ciągnący się w dal spieniony ślad statku, ale nade wszystko cudowna była myśl, że oto płynie do Rzymu, do celu swych pragnień. Raptem 8 września wiatr ustał i okręt stanął w miejscu na szklistej tafli morza. Od strony brzegu wysuwał się w tym miejscu wyniosły przylądek, który marynarze określali jako Monte Argentario. Gdzieś w pamięci Pawła odezwały się słowa usłyszane kiedyś podczas modlitwy przed statuą Matki Bożej. Pawle, przybądź na Monte Argentario. Jestem tam zupełnie sama. Z pokładu wpatrywał się w urwisty cypel. Jakby się tu dowiedzieć czegoś więcej o tym Monte Argentario. Podróż do Rzymu zakończyła się zupełnym niepowodzeniem, gdyż nie udało się Pawłowi dotrzeć do wnętrza pałacu papieskiego na Quirinale. Z właściwą sobie prostotą wszedł w pierwsze z brzegu drzwi, na które natrafił, i zapytał nieśmiało, czy mógłby uzyskać widzenie z papieżem. Oburzony odźwierny obrzucił go spojrzeniem, w którym odmalowało się przerażenie i odraza na widok tego wysokiego, chudego młodzieńca o zmizerniałej twarzy, gołej głowie i bosych nogach, przybranego w jakiś dziwny czarny strój, który chyba nie mógł w żadnym razie być zakonnym habitem. Po czym wrzasnął: wynoś mi się stąd w tej chwili! Dość już tych łachmaniarzy, kręci się tu od rana do nocy. Drzwi zatrzasnęły się przed Pawłem, który odszedł zdruzgotany. Widocznie jeszcze nie czas na zatwierdzenie jego marzenia. Przed opuszczeniem Rzymu uczynił jednak pewien bardzo znamienny krok. Oto udał się do Bazyliki Panny Marii Większej i tam, ukląkłszy przed obrazem Matki Bożej, ślubował, że będzie szerzył nabożeństwo do Jezusa ukrzyżowanego, składając tym samym po raz pierwszy to ślubowanie, mające stać się z czasem dodatkowym 4. ślubem każdego pasjonisty. Powierzył przyszłe zgromadzenie miłościwej trosce Maryi, gdyż w duchu ani przez chwilę nie wątpił, że zostanie ono kiedyś założone. Po czym, opakowawszy starannie swą regułę, pełen otuchy ruszył w drogę do Monte Argentario. Góra okazała się o wiele odpowiedniejsza, niż się spodziewał. Samotność zupełna, przepiękny krajobraz, nawet opuszczona pustelnia pod wezwaniem zwiastowania, jak gdyby czekała tylko na jego przybycie. Niczego tu nie brakowało. Kojąca cisza Monte Argentario otuliła mu duszę, która odpowiedziała na jej wołanie żarliwym pragnieniem modlitwy. Minęło kilka dni, aż oto nagle przypomniał sobie, że przecież Jan czeka na niego cierpliwie w Castellazzo. Przypomniały mu się również dziwne słowa, jakie Jan powiedział, żegnając się z nim przed odjazdem. Jedź, skoro musisz, ale beze mnie nigdy nie będziesz szczęśliwy. To była zupełna prawda. Jan musi przybyć na Monte Argentario. Schodząc w dół krętą, wąską ścieżką, Paweł z właściwym sobie realizmem zastanawiał się nad sposobami osiedlenia się na górze. Potrzebne było do tego z pewnością pozwolenie biskupa, ale pod władzą którego biskupa znajdowała się zapuszczona pustelnia ukryta w tym odległym zakątku. Zasięgnąwszy języka w Orbetello, miasteczku położonym u stóp góry, dowiedział się, że miejscowym ordynariuszem jest biskup Sowany, Monsignor Fulvio Salvi. W czasie audiencji biskup okazał się łaskawy, ale powściągliwy. Nie miał nic przeciwko osiedleniu się Pawła na Monte Argentario,
jednakże pod warunkiem, że otrzyma na to pisemne zezwolenie swojego biskupa di Gattinara. Trzeba przestrzegać przepisów prawnych. Pustelnik nie jest włóczęgą, to też nawet jemu nie wolno przenosić się bez pozwolenia z jednej diecezji do drugiej. Paweł pośpieszył czym prędzej do własnego biskupa. Korespondencja, która się w następstwie wywiązała między obu ordynariuszami, doprowadziła do uzgodnienia poglądów. Wolno Pawłowi osiedlić się na Monte Argentario, ale może zabrać ze sobą jednego tylko towarzysza. Towarzyszem tym, rzecz jasna, mógł być jedynie Jan Chrzciciel. Wobec tego dnia 28 listopada 1721 roku i on również otrzymał z rąk biskupa di Gattinara czarną pokutną tunikę. Lecz zbliżała się zima, co wymagało odłożenia wyjazdu. Opuścili więc Castellazzo dopiero w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Przez rok z górą obaj bracia przeżywali na Monte Argentario spełnianie swych marzeń. Wiele lat później święty Paweł od Krzyża wspominał ten okres jako najszczęśliwsze czasy w moim życiu. Było to niewątpliwie pionierskie przedsięwzięcie, ale też i materialne ich potrzeby były nader skromne. Codzienna wędrówka do lasu po chrust, zaczerpnięcie wody u źródła, przełknięcie odrobiny świeżej sałaty lub garści fasoli i kilku dzikich winogron, a cały pozostały czas mógł być swobodnie przeznaczony na modlitwę. Często przez te 3 lub 4 dni nie mieli w ustach chleba, bo przecież skąd tu na pustyni zdobyć chleb? Od czasu do czasu tylko jakiś pomocny przyjaciel przynosił bochen i butelkę wina, którą przechowywali na niedzielę. Najpoważniejszym problemem było gotowanie. Praktyczny Paweł wymyślił urządzenie do smażenia ryb, które im niekiedy przysyłano z pobliskiej wsi nadbrzeżnej. Był to ruszt sporządzony z patyków. Jednak niestety pomysł okazał się chybiony. Patyki się zajęły i trzeba było zwęglone rybki wygrzebywać z żaru. Cóż jednak znaczyły braki i niepowodzenia, skoro tak nikłym kosztem pozwalały zdobyć bezcenny dar kontemplacji. W modlitwie i pokucie, samotności i ciszy ich uniesione zachwyceniem dusze wzlatywały ku Bogu. O północy wstawali najutrznie i rozmyślanie. Krótkie godziny spoczynku kończyły się o świcie, gdy świergot ptactwa budził ich ponownie na modlitwę. Na mszę świętą schodzili do Orbetello lub do Port Ercole u stóp przeciwległego zbocza. O spowiedź i kierownictwo duchowe mogli zwrócić się do ojca Gwardiana klasztoru franciszkanów w Orbetello. W tym to właśnie okresie święty Paweł od Krzyża doznał wyniesienia na szczytowe wyżyny kontemplacji w Lanej, dostępując nadprzyrodzonego przywileju zaślubin mistycznych. Mimo tak niezwykłych łask, doszedł jednak w końcu do wniosku, że jeśli zamierzone zgromadzenie ma stać się rzeczywistością, to narzuca się konieczność ponownego nawiązania łączności ze światem. Sposobności do apostolskiej pracy były ograniczone do głoszenia niekiedy krótkich i bardzo prostych nauk o prawdach wiary wśród ubogich, okolicznych rybaków. Monsignor Salvi nie posiadał tej przedsiębiorczej śmiałości co biskup di Gattinara i nie przejawiał żadnej ochoty do korzystania z usług pustelników. Niech lepiej siedzą sobie spokojnie w swej samotności i zażywają do woli życia kontemplacyjnego. Latem 1723 roku nadeszło z dalekiego południa niespodziewane zaproszenie. Biskup z Gaety, Monsignor Pignatelli, poszukiwał kandydatów gotowych przyłączyć się do grona pustelników, które powstało w jego diecezji. Należał do tego grona Antoni Schiaffino, który był niegdyś towarzyszem Pawła z Castellazzo i chciał nawet zamieszkać z nim w samotności przy kościele świętego Stefana. Paweł w mgnieniu oka ogarnął wszystkie możliwości, jakie mogły wyniknąć z przyjęcia zaproszenia. Może była to właśnie tak długo oczekiwana sposobność założenia zgromadzenia. Było rzeczą jasną, że jakoś nikt nie kwapił się do przybycia na Monte Argentario. Kto wie zatem, czy Gaeta nie okaże się bardziej sprzyjającym terenem. Mimo to nie miał najmniejszej ochoty opuszczać swej umiłowanej pustelni. Sprawa była warta rozpatrzenia. Trzeba spełnić wolę Bożą, a to zaproszenie wydawało się odpowiedzią na modlitwy, może nawet jawnym wyrazem woli Bożej. Biskup zsowany chętnie udzielił braciom pozwolenia na udanie się do Gaety, zaopatrując ich w list polecający, w którym nazwał ich ubogimi Jezusa. Jest to pierwszy i jedyny zresztą raz, kiedy ta nazwa figuruje w oficjalnym dokumencie. Po przyjeździe do Gaety Monsignor Pignatelli
pragnął zatrzymać braci u siebie jako swych gości. Ale Paweł i Jan nie mogli jakoś zadomowić się w wygodnym, choć skromnym jego domu. Z każdym dniem coraz silniej tęsknili do samotności, aż w końcu wyruszyli do pustelni Matki Bożej od wykupu niewolników, położonej o mile drogi od miasta. Na tym porosłym oliwkami wzgórzu, wznoszącym się nad kryształową, rozmigotaną w słonecznym blasku tanią zatoki, bracia powrócili do trybu życia z czasów pobytu na Monte Argentario, do pokuty, modlitwy, umartwień ciała i radości ducha. Biskup Pinatelli, bardziej liberalny aniżeli Monsignor Salvi, pozwolił im na wygłaszanie nauk w katedrze, doglądanie chorych i czuwanie przekonających. Posunął się z czasem jeszcze dalej, polecając Pawłowi głoszenie rekolekcji przed święceniami dla alumnów seminarium, co dało powód do wielu komentarzy w diecezji. Ale miesiące mijały i Gaeta zaczęła wydawać się Pawłowi takim samym ślepym zaułkiem jak i Monte Argentario. Nie było żadnych widoków na zwerbowanie pustelników jako adeptów przyszłego zgromadzenia. Paweł jednak postanowił umocnić się w cierpliwości i nie tracić nadal nadziei. Jesienią nikły płomyk rozświetlił ciemny widnokrąg. Biskup Troi, Monsignor Cavalieri, od dawna już pragnął założyć nowe zgromadzenie zakonne. Jednak pierwsza próba przed 14 laty zakończyła się niepowodzeniem z powodu nagłej śmierci ojca Ludwika Marii Calco, dominikanina, w którym biskup pokładał wszystkie swe nadzieje. Ledwo projekt zdążył przybrać realny kształt, już trzeba było zeń zrezygnować. Monsignor Cavalieri znany był powszechnie ze świątobliwego życia, co nie przeszkadzało, że umysł miał zarazem bystry i dalekowzroczny, dużo realizmu i ogromne doświadczenie. Zapragnął więc dopomóc Pawłowi, którego marzenia dobrze były mu znane. Połączenie wysiłków może się okazać korzystne dla obu stron. To też Monsignor Cavalieri zaprosił Pawła do Troi, nie omieszkawszy mu przypomnieć, że wola Boża objawia się nie tylko w rozkazach przełożonych, ale i za pomocą sprzyjających okoliczności. Serdeczna przyjaźń została szybko nawiązana i już niedługo po przybyciu Pawła biskup Cavalieri usłyszał od niego całą historię nieudanej podróży do Rzymu. Że zaś posiadał wielkie doświadczenie w sprawach organizacyjnych Kościoła, zaczął od udzielenia Pawłowi kilku cennych wskazówek dotyczących sposobu, w jaki Rzym załatwia takie sprawy. Przede wszystkim nie ma co marzyć o natychmiastowym otrzymaniu pełnego zatwierdzenia. Rzym woli zawsze postępować ostrożnie, stopniowo i bez pośpiechu. Trzeba więc postarać się na początek o zwykłe pozwolenie zgromadzenia kilku towarzyszy, a następnie znaleźć jakiegoś życzliwego biskupa, który by ofiarował jakiś klasztor w swej diecezji na pierwszą fundację. Nakreśliwszy w ten sposób plan postępowania, Monsignor Cavalieri nie pozostawił Pawła w niepewności co do wniosku, jaki powinien z tego wyciągnąć. Oto jeśli Paweł gotów jest raz jeszcze spróbować szczęścia w Rzymie, on sam gotów jest okazać się owym życzliwym biskupem. Paweł wyruszył więc po raz drugi do Rzymu, należycie pouczony, że nie należy tam zaczynać od wizyt w Pałacu Papieskim. Był to rok jubileuszowy, 1725, i obydwu braciom zależało ogromnie na zyskaniu odpustu i otrzymaniu błogosławieństwa nowo wybranego papieża, Benedykta XIII. Uzbrojeni w pismo biskupa dotarli do Wiecznego Miasta. W bazylice świętego Piotra, gdzie swym niespotykanym strojem wyróżniali się wśród pątniczego tłumu, dosięgnął ich niebawem przenikliwy wzrok rzymskiego prałata. Monsignor Marceli Crescenzi był niewątpliwie człowiekiem o dobrym sercu, ale zarazem niezmiernie wszystkiego ciekawym. Zapragnął tedy z miejsca dowiedzieć się czegoś bliższego o obu braciach i o powodach, które ich tu sprowadziły. Jego sposób mówienia polegał na wypowiadaniu samych zdań pytających: kto, dlaczego, kiedy, gdzie, jak. Paweł prostodusznie odpowiadał na grad pytań, ale Jana Chrzciciela rozdrażnił ten szeptany dwugłos. Dopiero gdy fioletowy biret nareszcie znikł im z oczu, a obaj bracia wynurzyli się z chłodnego półmroku na rozgrzany słońcem plac, Jan przemówił, strofując ostro brata na rozmawianie w kościele. Paweł bronił się dość miękko, powołując się na miłość bliźniego i zwykłą uprzejmość, nie mówiąc już o szacunku należnym prałatowi. Wypadek ten uwydatnia jaskrawo różnicę pomiędzy obu braćmi. Jan bowiem był surowym, wymagającym i skłonnym do rygoryzmu,
gdy natomiast Paweł był niezmiennie i wobec każdego pełen uprzejmości, życzliwości i względów. To przypadkowe spotkanie okazało się brzemienne w niespodziewane następstwa. Oto Monsignor Crescenzi, cały jeszcze przejęty usłyszanymi nowinami i zawsze chętny do rozmowy, spotkał swego przyjaciela, kardynała Corradini. Kardynał Corradini zaś miał pewne powody do zainteresowania się usłyszanymi wieściami. Jeśli bowiem Monsignor Crescenzi wśród swych licznych pytań wyraził pytanie o to, czym bracia zajmują się w wolnych chwilach, to z pewnością usłyszał od Pawła zgodną z prawdą odpowiedź: doglądamy chorych. Bo też istotnie ich praktyczna i czynna miłość bliźniego skłaniała ich do spędzania wielu godzin w najuboższych dzielnicach miasta, gdzie wyszukiwali biedaków, których nikt inny nie odwiedzał i nie pielęgnował. To też kardynał po wysłuchaniu opowiadania monsignora pokiwał głową w zamyśleniu i zapragnął dowiedzieć się nieco bliższych szczegółów o obu pielgrzymach. Budował on bowiem w owym czasie nowy szpital pod wezwaniem świętego Galikana i rozglądał się właśnie za odpowiednim personelem. Monsignor Crescenzi, uradowany, że może okazać się pomocny w tej sprawie, przedstawił obu braci kardynałowi, na którym szczerość Pawła, jego uderzająca prawość, jak również jawna świątobliwość wywarły ogromne wrażenie. Kardynał zaofiarował się dopomóc braciom w osiągnięciu ich pragnień, uczynić wszystko, aby mogli zobaczyć się z papieżem. Nie będzie to oczywiście żadna oficjalna audiencja, ale jakieś spotkanie da się na pewno urządzić. Gdy miejsce spotkania zostało nareszcie wyznaczone, kościół Santa Maria in Navicella, Paweł doznał wrażenia, że chyba nigdy nie doczeka się tej upragnionej chwili i pilnie przemyśliwał nad sposobami przedstawienia swej sprawy. Tego ranka bracia zerwali się o świcie i czekając w kościele modlili się żarliwie o pomyślną odpowiedź. Po przybyciu papieża jednak, gdy uklękli, by otrzymać błogosławieństwo, Paweł nie był w stanie słowa przemówić. Wszystkie starannie przygotowane zdania gdzieś się rozpierzchły, czuł w głowie zupełną pustkę. Wiedział tylko, że oto klęczy przed namiestnikiem Chrystusowym i ta myśl zawładnęła nim bez reszty. Ojciec Święty, domyślając się przyczyny jego milczenia, łagodnymi słowy postarał się dodać mu otuchy. Wówczas Paweł, zebrawszy całą odwagę, na jaką mógł się zdobyć, pokrótce zarysował swój plan przyszłego zgromadzenia i ostatkiem tchu zapytał, czy mógłby otrzymać pozwolenie zbierania towarzyszy. Tak bardzo wiele zależało od tego, jaką otrzyma odpowiedź. Jego wzruszenie było tak widoczne, że papież bez wahania przychylił się do jego prośby. Było to co prawda tylko ustne zezwolenie, ale pochodziło od najwyższej władzy na ziemi. Rzym się wypowiedział. Stolica Święta opatrzyła wymarzony ideał Pawła pierwszą pieczęcią uznania. Po takim osiągnięciu dłuższe pozostawanie w Rzymie wydawało się bezcelowe. Bracia pożegnali się więc z kardynałem, który polecił im, aby nie zapomnieli stawić się, gdy nowy szpital będzie już wykończony. Wypadało jeszcze przed odjazdem złożyć wizytę biskupowi Pignatelli, który właśnie przybył do Rzymu z Gaety na rok jubileuszowy, bo przecież trudno nie podzielić się z nim pomyślną nowiną. Wydaje się, iż te odwiedziny wpłynęły na zmianę projektów Pawła, udał się bowiem z powrotem nie do Troi, lecz do Gaety, gdzie wobec otrzymania aprobaty Ojca Świętego mogły być teraz pewne widoki powodzenia. Ponadto sytuacja w Troi była dość zagmatwana i drażliwa. Paweł czuł się ogromnie zobowiązany i wdzięczny biskupowi Cavalieri za jego życzliwość i poparcie, które stały się dla niego nie lada pomocą. Zarazem jednak nie przymykał oczu na fakt, że zamierzenia biskupa całkowicie różniły się od jego własnych. Monsignorowi Cavalieri przyświecał bowiem cel czysto lokalny – potrzeba podniesienia poziomu miejscowego, diecezjalnego duchowieństwa. I w tym właśnie celu pragnął założyć zgromadzenie kapłanów. Czy takie założenie dawało się pogodzić z zamiarem Pawła powołania do życia zgromadzenia mającego widoki na rozpowszechnienie po całym okręgu ziemi kaznodziejskiego zakonu szerzącego nabożeństwo do męki pańskiej i ożywionego apostolskim duchem zdolnym zdobywać dusze dla Boga? Zasadnicza rozbieżność założeń i celów była tu aż nadto widoczna. To, że biskup zdawał sobie z niej sprawę, wynika poniekąd z listu, w którym pisze: nowe zgromadzenie będzie wyłącznie dziełem Boga, powstanie ono drogą Jego ukrytych i cudownych zrządzeń. To też Paweł wolał wobec tego spróbować ponownie szczęścia w Gaeta,
gdzie biskup, opierając się na pozwoleniu papieskim, mianował go przełożonym luźnego grona pustelników skupionego wokół eremu Matki Bożej od wykupu niewolników. Paweł zaczął od zmienienia nazwy pustelnia, zastępując ją określeniem samotnia, które jego zdaniem lepiej wyrażało samotność i wycofanie się ze świata, stanowiące nieodzowny składnik jego idei. Przekonał się jednak niebawem, że nie uda mu się w żadnym razie scalić tego zbiorowiska niesfornych indywidualistów w jednolity zespół, a tym mniej w zalążek nowego zgromadzenia. Każdy z nich miał bowiem jakieś swoje własne zwyczaje, których nie był skłonny zmieniać. Niepodobna było spodziewać się, że kiedykolwiek uda się przepoić ich innym duchem, zwłaszcza iż żaden nie okazywał szczególnego zainteresowania dla ideałów Pawła. Już od samego początku przedsięwzięcie było skazane na niepowodzenie. Rozczarowanie Pawła rosło z dniem każdym, choć z upartą wytrwałością bronił się jeszcze przed nieuniknioną porażką. Podobno w Itrii, położonym wśród gór, na północ od Gaety, znajduje się inne grono pustelników. Może okażą się bardziej podatni. To też po Wielkanocy, już w 1726 roku, udał się Paweł do Itrii, lecz niebawem powrócił, przekonawszy się, że nie może tam mieć żadnych widoków powodzenia. Na domiar złego samotnie poczęli nawiedzać zaciekawieni goście. Pewnego razu, gdy Paweł ze zwykłą sobie prostotą począł opowiadać im o łaskach, jakich mu Bóg udzielił, Jan, przechodząc obok, wtrącił ostrzegawczo: Pawle, Pawle, znowu zaczynasz. A Paweł zawstydzony urwał w połowie zdania i powędrował w stronę kościoła. W końcu obaj bracia, zmuszeni do spojrzenia prawdzie w oczy, postanowili wrócić do Troi, gdzie oczekiwał przynajmniej jeden wypróbowany przyjaciel. Lecz tu także czekał ich niespodziewany cios, który jednym uderzeniem unicestwił wszystkie ich nadzieje. Oto 11 sierpnia zmarł nagle biskup Cavalieri, a wraz z jego śmiercią rozwiały się wszelkie możliwości założenia pierwszej fundacji w diecezji Troja. Z ciężkim sercem zostali więc bracia zmuszeni wybrać jedyną drogę, która jeszcze stała przed nimi otworem. Drogę powrotną do Rzymu, do kardynała Corradini i szpitala świętego Galikana. Nie było innego wyjścia. Paweł w pełni zdawał sobie sprawę, że nie jest to jego właściwa droga, ale nie miał wyboru. A jednak właśnie droga do Rzymu miała okazać się wylotem na przyszłość, opatrznościowym szlakiem, który ich doprowadził do kapłaństwa, do działalności apostolskiej, do powstania zgromadzenia. Ledwie zaczęli pracować w szpitalu, a mądry kardynał szybko się zorientował, że obaj bracia lepiej nadają się do opieki nad duszami, aniżeli do pielęgnowania dotkniętych chorobą ciał. Chcąc dać im możliwość poświęcenia się trosce o duchowe dobro chorych, zwolniono więc braci z innych pielęgniarskich obowiązków. Jednak przyznać trzeba, że kapelan szpitalny, nie będący kapłanem, mógł wydawać się nieco dziwnym zjawiskiem. To też stawało się jasne, że należało udzielić braciom święceń, choćby dla zapewnienia skuteczności ich działania. Zresztą sami zbyt byli pokorni, aby z własnej inicjatywy dążyć do kapłaństwa. Skoro jednak inicjatywa ta wyszła od przełożonych, stawała się sprawą posłuszeństwa. To też Paweł rozpoznał w tym nakazie wyraźny znak woli Bożej. Jan początkowo odmówił, lecz niebawem zmienił zdanie i obaj bracia zasiedli na jednej ławie w klasztorze franciszkanów, by nauczyć się teologii wykładanej tam przez ojca Dominika. Rekolekcje przed święceniami subdiakonatu odprawili w nowicjacie jezuitów w Rzymie, a dnia 7 czerwca 1727 roku papież Benedykt XIII udzielił im święceń kapłańskich. Nie zdążyli jeszcze ochłonąć z wrażeń tej podniosłej chwili, gdy dotarła do Rzymu wieść o śmierci ich ojca. Tegoż dnia bracia poprosili o pozwolenie wyruszenia do swego dalekiego rodzinnego miasta. Lecz podróż trwająca z górą 2 miesiące okazała się tak uciążliwa, że Paweł po przybyciu do Castellazzo zachorował obłożnie i przez 18 dni nie mógł nawet odprawiać mszy świętej. Bracia pozostali w domu do grudnia, kiedy to, zakończywszy porządkowanie spraw rodzinnych, pożegnali się z bliskimi, tym razem już na zawsze. Paweł nie miał już nigdy ujrzeć starego domu w Castellazzo. Podczas ich nieobecności w szpitalu świętego Galikana zaszło wiele zmian. Wprowadzono nowe przepisy, którym mieli podlegać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Paweł i jego brat dowiedzieli się po powrocie, że do ich obowiązków należy również branie udziału w zabiegach lekarskich i asystowanie przy operacjach.
Przełożony szpitala ojciec Lamy żywił wielką cześć dla ich świątobliwości, ale nie okazał szczególnego zrozumienia dla ich powołania. To też nie mógł pojąć, że to wcale nie z braku ducha umartwienia Paweł przejawia taką odrazę do tego rodzaju zajęć, lecz dlatego, że jego wrażliwa natura uchyla się przed brutalnymi zabiegami, jakich nie szczędziła ówczesna chirurgia. Po prostu nie mógł się zdobyć na zadawanie bólu cierpiącym. Pod wpływem duchowej rozterki i fizycznego wyczerpania obaj bracia rozchorowali się. Nadzieje powrotu do zdrowia były dość nikłe w tym szpitalu pełnym zakaźnie chorych. Kardynał, uznawszy więc, że należy pogodzić się z koniecznością, wielkodusznie przedstawił położenie obu braci Ojcu Świętemu i uzyskał dla nich pozwolenie opuszczenia szpitala i powrotu do Monte Argentario. Po drodze Paweł miał czas przemyśleć wszystkie ostatnie wydarzenia swego życia. Oto już 7 lat z górą upłynęło od chwili, gdy zredagował swą regułę. I tych 7 lat wydawało mu się czymś w rodzaju 7 wieków. Pieszo i boso przemierzył w tym czasie setki mil. Omawiał swą sprawę z 4 biskupami, 1 kardynałem, a nawet z samym papieżem. A co przez to osiągnął? Niewątpliwie uzyskał przywilej kapłaństwa, bezcenny przywilej składania najświętszej ofiary i rozgrzeszania dusz. Jednak wszystkie poniesione klęski wyrastały przed oczyma pamięci. Pierwsza bezskuteczna podróż do Rzymu, a potem wyliczał je w myśli Castellazzo, Gaeta, Troja, znowu Gaeta, Itri, szpital świętego Galikana. Mimo modlitwy i pokuty, mimo olbrzymich wysiłków i niestrudzonej pracy i całej wytrwałości, na jaką go było stać, wszystko na próżno. Kroczył przez ten cały czas jałowymi ścieżkami. Każda z nich była faktycznie pustynnym szlakiem. I to w niejednym znaczeniu. Z wyjątkiem kapłaństwa, za które niech będzie Bóg uwielbiony, był dziś w wieku 33 lat, równie odległy od swego celu, jak kiedy miał ich 26. I oto teraz trzeba było wszystko zaczynać na nowo. Góra Boża 1728–1737. Gdy Paweł i Jan pieli się w górę krętą ścieżką wiodącą na szczyt Monte Argentario, zdawało im się, że każdy zapamiętany szczegół krajobrazu wita ich powrót do rodzinnego domu. W oddali ukazała się pustelnia zwiastowania, lecz przybliżywszy się, stwierdzili nagle ze zdumieniem, że jest już przez kogoś zamieszkała. Czyjaś znajoma, lecz niezbyt przyjazna twarz obrzuciła ich lodowatym spojrzeniem. Nowym mieszkańcem pustelni okazał się Antoni Schiaffino, który, pamiętając jak w płomiennych barwach Paweł odmalowywał pustelnikom z Gaety swój pobyt w tym ustroniu, postanowił się w nim osiedlić, korzystając z pobytu obu braci w szpitalu świętego Galikana. Nie pomogły ani błagania, ani namowy. Schiaffino stał nieustępliwie na stanowisku, że skoro objął pustelnię w posiadanie, nie zamierza jej z nikim dzielić, a w razie czego potrafi uniemożliwić braciom osiedlenie się w jakiejkolwiek innej stronie Monte Argentario. Dla świętego spokoju Paweł wycofał się i po krótkiej naradzie z Janem postanowili obaj wrócić do Castellazzo. Lecz okręt, który miał ich zawieźć, nie mógł w żaden sposób ruszyć z miejsca, jakkolwiek w tym samym czasie 2 inne statki bez trudu odbiły od brzegu. Dopiero gdy Paweł opuścił pokład, okręt odzyskał swobodę ruchu. Ten jawny znak z nieba ponownie rozświetlił im właściwą drogę. Powinni pozostać na Monte Argentario. Bracia znów wkroczyli na krętą ścieżkę, a podczas wspinaczki Paweł przypomniał sobie istnienie na górze innej jeszcze małej pustelni pod wezwaniem świętego Antoniego. Okazało się jednak, że jest tak zaniedbana i zniszczona, że doprowadzenie jej do stanu użytkowania wydawało się na pierwszy rzut oka sprawą zgoła beznadziejną. Dach świecił dziurami, ściany były niepokojąco spękane, a kaplica tak zaśmiecona i brudna, że myśl o odprawianiu w niej mszy świętej wydała się wręcz nieprzyzwoita. Mimo to, po dokładnym obejrzeniu budynku, Paweł powziął nagle decyzję. Pozostanę. Zakasawszy rękawy, niezwłocznie przystąpili do usuwania gruzu. Choć kaplica jest uboga, będzie przynajmniej czysta. Antoni Schiaffino przyglądał się ich pracy nieżyczliwym okiem.
Żadne perswazje Pawła nie potrafiły go przejednać. Ta jego postawa stanowiła na razie jedyną chmurę zaciemniającą widnokrąg. Bracia jednak, nie bacząc na nią, postarali się znów wskrzesić tę atmosferę duchowej radości, w jakiej żyli tu przed 6 laty. Kojący rytm modlitwy i pokuty przywrócił im niebawem nadwątlone siły ciała, a Boży pokój zagościł w ich duszach. Dawny biskup Salvi już nie żył. Rządy nad diecezją objął po nim biskup Krzysztof Palmieri, odznaczający się usposobieniem bardziej przedsiębiorczym. W czasie Wielkiego Postu 1729 roku, podczas pasterskiej wizytacji w Port Ercole, zetknął się po raz pierwszy z pustelnikami z Monte Argentario, których sława świętości rozchodziła się już daleko poza granice diecezji. Poddawszy ich czemuś w rodzaju krótkiego egzaminu, biskup udzielił im pozwolenia na słuchanie spowiedzi i głoszenie kazań. Na początek polecił Pawłowi głoszenie rekolekcji wielkopostnych w Port Ercole. Paweł jeszcze jako człowiek świecki zapoznał się z działalnością kaznodziejską w postaci, którą można by określić jako głoszenie misji. Właściwy jednak początek jego misjonarskiej pracy miał miejsce tu, u stóp Monte Argentario. Tu rozpoczęło się niepozorne kiełkowanie tych nieprzebranych plonów duchowych, których żniwo będzie się ciągnęło przez całe 30 lat. Z nielicznymi tylko wyjątkami wszystkie misje prowadzone przez świętego Pawła od krzyża nie wykroczyły poza stosunkowo wąski pas Italii. A była to okolica wyjątkowo uboga i niewdzięczna. Pod względem politycznym była podzielona na 3 odrębne części. Miasto Orbetello z przyległym obszarem nadbrzeżnym i wyspą Elbą tworzyło małe państwo garnizonowe, znajdujące się wówczas pod austriacką, a następnie pod hiszpańską okupacją. Księstwo Toskanii podlegało cesarzowi austriackiemu, na południu zaś ciągnęło się państwo papieskie. Poza misjami w większych miastach cała apostolska działalność świętego Pawła od krzyża skierowana była głównie ku ludziom zamieszkującym Maremme, niezdrową i bagnistą strefę ciągnącą się od Livorno po Terracinę, koło Gaety. Nieliczne tylko gościńce przecinały te grzęzawiska, pozbawione drogowskazów. Było więc nietrudno zabłądzić wśród bezdroży tych malarycznych moczarów. Ale Paweł niewiele sobie robił z takich niebezpieczeństw. I nieraz, gdy podczas wędrówki zaskoczyła go noc, kładł się do snu na wiązce chrustu pod wygwieżdżonym niebem. Wskutek bliskości granic aż 3 odrębnych państw, okolica ta stała się ulubionym miejscem schronienia, czymś w rodzaju meliny przeróżnych przemytników, bandytów, zbrodniarzy i całej zgrai pomniejszych rzezimieszków, zbieraniny ludzi o ponurych, zaciętych twarzach, często odzianych w łachmany, ale uzbrojonych po zęby. Żyjąc w stanie ciągłego zagrożenia i podejrzliwości, niełatwo darzyli kogoś, zwłaszcza obcego, zaufaniem. Pozostała ludność żyjąca w ciemnocie i na straszliwie prymitywnym poziomie składała się z nieokrzesanych rybaków, rosłych, ogorzałych drwali, ciemnoskórych smolarzy i tępych wieśniaków. Pędzili nędzny żywot w biedzie i potwornych nieraz warunkach, przeważnie zupełnie nieświadomi elementarnych nawet prawd wiary. Jeśli by komuś ten obraz miał wydać się przerysowany, wystarczy przeczytać list świętego Pawła do kardynała Altieri, ordynariusza z Orbetello, aby się przekonać o jego trafności. Przed naszym przybyciem ludzie w San Stefano nie mieli prawie żadnego pojęcia o głównych tajemnicach naszej wiary świętej. Gdyby jego eminencja wiedział naprawdę, w jakiej duchowej potrzebie znajdują się te okolice, to by niechybnie ronił nad nimi krwawe łzy. Miasteczko Orbetello u stóp Monte Argentario zasłużyło sobie na uszczypliwy przydomek Małej Genewy. A w katolickich Włoszech smutna sława stolicy kalwinizmu uczyniła z nazwy Genewa coś w rodzaju wyzwiska, a co najmniej ujemnego określenia. Mimo to w samym tylko Orbetello wygłosił święty Paweł od krzyża aż 7 misji. Skoszarowany tam silny garnizon wojskowy składał się m.in. także z protestanckich żołnierzy z pułków zaalpejskich. W każdym razie w 1741 roku znajdował się tam na pewno oddział Szwajcarów, tzw. pułk Besslera, który być może stał się uboczną przyczyną powstania przezwiska Mała Genewa. Jednak nawet tak mało obiecujący element zareagował na działalność świętego w sposób wręcz zaskakujący.
Później jeden z oficerów zeznał, że rzadko dzień mijał bez tego, aby co najmniej 4 lub 5 protestantów, czy to luteranów, czy kalwinów, nie przyszło do ojca Pawła, nawet wtedy, gdy stał jeszcze na platformie, skąd wygłaszał swe misyjne kazania. Sługa Boży witał ich serdecznie, następnie pouczał, a w końcu, gdy publicznie wyrzekali się herezji, naprowadzał ich na drogę zbawienia. Nikt nie znał tak dobrze położenia, w jakim znajdowała się diecezja Sovana, jak biskup Palmieri, który bacznie śledził rozwój działalności Pawła w Port Ercole. To też następnego 1730 roku biskup zlecił świętemu głoszenie prawdziwej misji w Talamone, ludnym porcie na toskańskim wybrzeżu. Paweł jednak wciąż nie tracił z oczu swego głównego celu. Zwrócił się był tymczasem do dawnego przyjaciela, monsignora Crescenzi, w nadziei uzyskania zatwierdzenia swej reguły przez następnego papieża, Klemensa XII, obranego przed kilkoma tygodniami dnia 12 lipca. I tym razem krok okazał się przedwczesny. Jakkolwiek Ojciec Święty nadesłał reskrypt z apostolskim błogosławieństwem dla obu braci, udzielając odpustu zupełnego wszystkim słuchaczom ich misji. Dalszym i w swych następstwach donioślejszym krokiem, posuwającym sprawę naprzód, było otrzymanie uprawnień od kardynała Altieri, sprawującego jurysdykcję kościelną nad miastem Orbetello. Uprawnienia te pozwalały na znaczne rozszerzenie zasięgu działalności apostolskiej obu braci. Niebawem Paweł i Jan stali się więc postaciami znanymi szeroko i daleko. Ich kaznodziejska żarliwość i ofiarna praca wzniecały taki podziw, że ludzie zapragnęli okazać im jakoś swoje uznanie. Ale właśnie, jak i czym? To też w odpowiedzi na podanie świętego władze miejskie podjęły pierwszą próbę i wystosowały pismo do kardynała Altieri z prośbą o pozwolenie przepisania na Pawła tytułu własności pewnego placu trzymanego w rezerwie na ewentualne cele kościelne. Paweł powitał ten wniosek uniesieniem radości, gdyż w jego samotni na Monte Argentario Matka Boża wskazała mu to właśnie miejsce jako przyszłą siedzibę mającego powstać klasztoru. Ale od samego początku trudności poczęły się piętrzyć. Po pierwsze, ledwo wiadomość ta rozeszła się, mieszkańcy Port Ercole poczuli się urażeni, że Paweł wybrał Orbetello z pominięciem ich miasta. Postanowili tedy zbudować własny klasztor i osadzić w nim nieprzejednanego Schiaffino. Zważywszy, iż ten nadal trwał w swej pierwotnej postawie, nie trudno zgadnąć, kto był twórcą tego pomysłu. Ledwo jednak podwaliny zamierzonego klasztoru zostały założone i minęła pierwsza fala entuzjazmu, ludzie z Port Ercole poniechali dalszej budowy. Tymczasem w Rzymie powstały nowe powikłania. Wikariusz generalny z Orbetello rozporządzał tylko ograniczoną władzą. Ostateczna decyzja należała do kardynała Altieri. A ten był już bardzo podeszły w latach i, jak to bywa w Starym Wieku, niechętny nowym przedsięwzięciom. Ponadto obawiał się, aby nie popełniono w Orbetello jakichś błędów formalnych, za które będzie musiał później odpowiadać w Rzymie. Choć nie przeciwstawił się otwarcie przedłożonej propozycji, obwarował swą odpowiedź takim mnóstwem przeróżnych zastrzeżeń, że znalezienie jakiegoś wyjścia z tego gąszczu wydało się Pawłowi sprawą zgoła beznadziejną. Wyciągnięto na nowo mapy i plany, a po dokładnym ich przestudiowaniu wykryto nagle, że plac przeznaczony na budowę leży poza granicami miasta Orbetello i stanowi część osobistego majątku króla Neapolu. Postarano się tedy czym prędzej o jego pozwolenie. Jednak mieszkańcy Orbetello, zniecierpliwieni tą zwłoką ciągnącą się w nieskończoność, już przedtem na własną rękę zabrali się do dzieła. Poczęli wciągać na szczyt materiały budowlane, aż wkrótce całe zbocze zjeżyło się stertami kamieni i piasku, stosami listew i dachówek, belkowaniem rusztowań, linami i narzędziami. Pierwsze wielkopostne misje Pawła w Orbetello wzmogły jeszcze powszechny zapał do pracy i 4 marca 1733 roku położono kamień węgielny. Poleciwszy Janowi pilnowanie budowy, Paweł wyruszył na misję do Piombino i Manciano. Spodziewał się, że po powrocie zastanie robotę już na ukończeniu. Tymczasem, gdy zjawił się ponownie w Orbetello, nie ujrzał na placu ani jednego człowieka, a budowa ani na cal nie posunęła się naprzód. Jedyna odpowiedź, jaką zdołał uzyskać w Orbetello, brzmiała: rozkaz z Neapolu.
Paweł uznał, że jedynym sposobem przełamania tej nowej zapory będzie udać się do Neapolu. Była to pora największego nasilenia letnich upałów, a Paweł szedł piechotą i boso po twardych, kamienistych drogach, aby u celu doczekać się tylko odrzucenia swego podania bez żadnych wyjaśnień. Wszystkie jego wysiłki okazywały się daremne. Czyżby i ta klęska miała być nieodwracalna? Jak już tyle razy w podobnych okolicznościach, tak i tym razem zwrócił się o pomoc do Maryi. Odbył pielgrzymkę do Loretto. Jak sam określił, poczołgał się tam na kolanach. Uczyniwszy wszystko, co było po ludzku możliwe, powrócił na Monte Argentario, by tam spokojnie oczekiwać dalszego biegu wypadków. Sytuacja niespodziewanie zmieniała się z dnia na dzień na skutek wybuchu wojny. Była to jedna z tych wielu wojen, o których wspominają tylko źródłowe podręczniki historii. Ta, o której tu mowa, bywa w nich określana jako wojna o polską sukcesję. Sojusznikami były Francja, Hiszpania i Sardynia, wrogiem ich Austria. Do dziś jednak nie bardzo wiadomo, czemu właściwie Francuzi i Hiszpanie, chcąc bić się z Austriakami o elekcję w Polsce, akurat obrali sobie Włochy na teren walki. Plan kampanii był niezmiernie prosty. Podczas gdy Francuzi zagarniali Lombardię, Hiszpanie wylądowali w La Spezia, by uderzyć na Toskanię. W ramach następnych zarządzeń obronnych Austria wydała nakaz wysiedlenia z Toskanii wszystkich poddanych wrogich mocarstw. To też Paweł i Jan o mało nie zostali zmuszeni do opuszczenia Monte Argentario. Austriacki komendant wojskowy był jednak na tyle wielkoduszny, by udzielić im zaświadczenia stwierdzającego, iż nie podlegają wydanym zarządzeniom oraz przepustek zezwalających na poruszanie się po terytorium austriackim. Było to wszystko, co mógł dla nich uczynić. Natomiast marzenia o podjęciu zaniechanej budowy trzeba było rzecz jasna odłożyć do czasów powojennych. Po kilku latach Hiszpanie, zagarnąwszy Neapol i Sycylię, mogli swobodnie okrążyć Orbetello i Port Ercole, ostatnie jeszcze niezdobyte dotąd austriackie twierdze w Toskanii. Samotnia Pawła stała się raptem terenem gorączkowych przygotowań do bitwy. Z sąsiedniego fortu na Monte Filippo dolatywał do jego uszu skrzekliwy odgłos trąb i głuche warczenie bębnów. Z wyżyn swego górskiego urwiska mógł ujrzeć w dole warowne mury Orbetello, dostrzec połyskujące w słońcu szable i muszkiety. Osobiście zetknął się po raz pierwszy z walczącymi, gdy pewnego razu hiszpański patrol, któremu jego pustelniczy strój wydał się podejrzany, aresztował go pod zarzutem szpiegostwa. Zaciągnięto go na przesłuchania, następnie odesłano do hiszpańskiego komendanta, generała de las Minas. Ten jednak, zrozumiawszy, że Paweł nie żywi podstępnych zamiarów, ani nie knuje żadnej zdrady, szybko zakończył sprawę uprzejmym zaproszeniem na obiad. Święty uzyskał od niego pozwolenie roztaczania swobodnie duchowej opieki nad żołnierzami jego własnych oddziałów oraz przez wzgląd na swą zażyłą przyjaźń z Austriakami w Orbetello również pozwolenie przechodzenia bez przeszkód przez linię frontu, ilekroć tylko zapragnie udać się na stronę nieprzyjacielską. Był to z pewnością wypadek w swoim rodzaju jedyny, aby kapelanowi wojskowemu, bo przecież taką właśnie funkcję Paweł obecnie pełnił, wolno było mieć dostęp do obu walczących ze sobą armii. Sytuacja ta nie była pozbawiona momentów nieraz humorystycznych. Tak na przykład, gdy pewnego razu załoga oblężonego Orbetello, spostrzegłszy za wałami twierdzy swojską czarno odzianą postać, czekającą cierpliwie na chwilę swobodną, by dostać się do miasta, czym prędzej opuściła most zwodzony, a oba walczące wojska, jak na komendę, jednomyślnie wstrzymały ogień. Hiszpanie byli co prawda dobrymi katolikami, ale byli też i dobrymi żołnierzami, traktującymi rzemiosło wojenne poważnie i rzeczowo. To też któregoś dnia urządzili na szczycie Monte Argentario gniazdo artylerii i skierowawszy paszcze armatnie na Port Ercole, poczęli zasypywać je gradem pocisków. Na zielonym, zalesionym zboczu wyrastały pióropusze dymu, huraganowy ogień wstrząsał powietrzem. Po miesiącu tej kanonady jakiś celniej wymierzany pocisk wysadził magazyny prochu w forcie Monte Filippo i 13 maja Port Ercole poddało się. Orbetello, otoczone niemal zewsząd jeziorem, broniło się jednak uparcie. To też Hiszpanie, odwróciwszy swe baterie w przeciwnym kierunku, jęli czynić przygotowania do szturmu. Paweł, przerażony na widok tej groźby, wiszącej nad bezbronną ludnością, udał się natychmiast do hiszpańskiego generała,
i począł go błagać o cofnięcie rozkazu. Razminas zasłaniał się starą żołnierską wymówką, smutna wojenna konieczność, ale Paweł, nie dając za wygraną, prosił go nadal, podkreślając, że zna dobrze mieszkańców Orbetello i wie, że miasto z całą pewnością nie za długo się podda. W końcu generał ustąpił. Zgoda, rzekł krótko, niech już tak będzie, ale proszę pamiętać, że robię to tylko dla ojca. Rozkaz ostrzeliwania został zastąpiony zarządzeniem blokady twierdzy i rzeczywiście, zgodnie z przewidywaniami Pawła, Orbetelle poddało się 28 czerwca. Gdy w niespełna miesiąc później hiszpański generał wkroczył na czele wojsk do miasta, był tak mile zdumiony serdecznym przyjęciem, jakie mu zgotowała ludność, że posłał po świętego, aby mu wyrazić swe uznanie. Miałeś słuszność, ojcze Pawle, rzekł wylewnie. Ci ludzie są bardzo poczciwi i jestem ci niezmiernie wdzięczny za to, żeś mnie wtedy powstrzymał. Mimo względów, jakimi Paweł cieszył się u obu walczących stron, znalazł się on nieraz pod obstrzałem. Podczas gdy krążył wśród hiszpańskich okopów na Monte Argentario, pociski armatnie ryły ziemię wokoło i niejeden żołnierz padał u jego boku. Nie brakowało też i innych niebezpieczeństw. W przeludnionych obozach srożyła się febra i choroby zakaźne. Paweł, pełniąc swe dzieło miłosierdzia, spędzał większość czasu wśród dotkniętych zarazą. Najboleśniejszym jednak zadaniem było przygotowywanie na śmierć ofiar plutonów egzekucyjnych. 12 żołnierzy, którzy odmówili zastosowania się do rozkazu kapitulacji Port Ercole, zostało skazanych na śmierć. Paweł towarzyszył im do końca, pokrzepiając ich na drogę wieczności i ukazując im krucyfiks w chwili, gdy padł rozkaz. Wraz z upadkiem Orbetello wojna dobiegła końca. Państwo garnizonowe pozostało pod panowaniem hiszpańskim, a zbędne teraz oddziały odpłynęły z powrotem do swojej ojczyzny. Pozostawały jednak następstwa wojny, wyczuwalne w napiętej atmosferze miasta i utajonej wrogości jego mieszkańców, która ni stąd, ni zowąd skupiała się na pustelniku z Monte Argentario. Niektórzy, pamiętając tylko, że piętnował nadużycia i krzywdy wyrządzone, pragnęli przede wszystkim uciszyć ten karcący głos. Drudzy uważali, iż żył na zbyt przyjaznej stopie z hiszpańskimi żołnierzami lub też odwrotnie, z poprzednią austriacką załogą. Wszyscy już zdążyli puścić w niepamięć jego interwencję, która uratowała miasto od zagłady. Ilekroć Paweł pojawił się w Orbetello, ciągnął za nim ulicami wzburzony tłum, obrzucający go stekiem wyzwisk. Mężczyźni pogwizdywali szyderczo, gdy mijał ich ze spuszczonymi oczami. Ciskano weń kamieniami. Ogólne wrzenie wzmogło się do tego stopnia, iż pokazywanie się w mieście za dnia stało się wręcz niebezpieczne. Dopiero pod osłoną nocy mógł Paweł niekiedy odważyć się na krótkie odwiedziny u wypróbowanych przyjaciół. Podejrzliwość zatoczyła widać niebawem szerokie kręgi, skoro ludność Pitigliano też oświadczyła, że nie chce słuchać jego kazań ani uczęszczać na jego misję. Oszczerstwo szeroko rozdziawiło swą ohydną paszczę. Wkrótce dołączyła się złośliwa plotka. Opowiadano sobie, że eremici z Monte Argentario ściągnęli na siebie niełaskę kardynała Altieri, a dalsze pogłoski twierdziły, że ta niełaska spadnie również na każdego, kto wspiera ich jałmużną. Wskutek tego wyschło niebawem jedyne źródło skromnych dochodów Pawła. Podjętą na nowo budowę trzeba było przerwać z braku funduszów. Wkrótce małe zgromadzenie, gdyż kilka odważnych dusz przyłączyło się w tym czasie do obu braci, nie miało już po prostu co jeść. Doszło do tego, że pewnej nocy ludzie wylegli tłumnie z miasta w stronę budowy z zamiarem zburzenia jej doszczętnie. Tym razem jednak sama opatrzność stanęła w obronie Pawła. Złoczyńcy bowiem rozpierzchli się w popłochu na widok świętego Michała Archanioła, dzierżącego ognisty miecz, z którym stał na straży niewykończonego klasztoru. Paweł, chcąc odeprzeć falę oszczerstw, odbył znów boso 2 wędrówki do Rzymu, od którego dzieliło go przecież aż 70 mil uciążliwej drogi. Odebrał wrażenie, że jego wyjaśnienia trafiły do przekonania kardynałowi Altieri. Niemniej w umyśle kardynała pozostały jeszcze pewne wątpliwości, a może po prostu nie mógł się pozbyć swej przesadnej ostrożności. W każdym razie zezwolił na zajęcie klasztoru, zabraniając jednocześnie użytkowania kościoła. Łatwo sobie wyobrazić, jaki to był dla Pawła cios.
Piękny, nowiutki kościół przyklasztorny, owoc tylu starań, zabiegów, trosk, wzniesiony kosztem tylu niepokojów i tylu łez. I ten kościół ma pozostać pusty, podczas gdy on sam będzie zmuszony codziennie wędrować 1,5 mili po kamienistej, zarośniętej cierniem górskiej dróżce, by odprawić mszę świętą w zmurszałej kapliczce pustelni. Ale jeszcze dotkliwiej bolała myśl o krzywdzie biednych, okolicznych dusz, skoro nie wolno mu będzie nawet słuchać spowiedzi w tym kościele. Słowa kardynała wyrażały bowiem stanowczy zakaz sprawowania w kościele jakichkolwiek czynności liturgicznych. Nie miały to być jednak ostatnie jego słowa. Paweł, zdruzgotany tym obrotem sprawy, postanowił zaapelować po raz ostatni do Monsignore Crescenzi. Napisał więc do niego, przedstawiając mu całą sytuację. Był zrezygnowany i gotów zastosować się do życzeń kardynała, ale Bóg świadkiem, nie przychodziło mu to łatwo. Monsignor Crescenzi okazał się jak zawsze niezawodnym przyjacielem. Wsunąwszy list Pawła do kieszeni, sięgnął po swój szeroki kapelusz i poszedł prosto do kardynała Corradini. A kardynał z kolei postarał się o audiencję u papieża. Nie minęły 2 tygodnie, a papież Klemens XII, jakkolwiek niewidomy i przykuty do łoża, był wciąż jeszcze pełen energii i skłonny do szybkiego działania. Wystosował brewę do kardynała Altieri z poleceniem wydelegowania przedstawiciela, który by poświęcił kościół na Monte Argentario jako publiczną świątynię, w której wolno będzie udzielać sakramentów świętych i odprawiać wszelkie nabożeństwa. Kardynał Altieri z chwilą, gdy poczuł się zwolniony od kłopotliwego obowiązku powzięcia samodzielnej decyzji, okazał się samą dobrocią. Natychmiast powiadomił wikariusza generalnego w Orbetello o poleceniu papieskim, prosząc go o poświęcenie kościoła w sposób możliwie najuroczystszy. Chcąc zaś do końca oddać sprawiedliwość jego eminencji, trzeba dodać, że później wyraził Pawłowi swe ubolewanie z powodu przykrości, jaką mu niebacznie wyrządził. Z głębi swego biurka wygrzebał podanie wniesione przed 6 laty, otrzepał je z kurzu i przepisał na Pawła tytuł własności gruntów okalających klasztor. Również i w Orbetello ogólny nastrój uległ znacznej poprawie. Z początkiem 1737 roku przybył nowy gubernator wojskowy generał Karol Blom. Ten prostoduszny, prawy żołnierz nie lubił podstępnych matactw. Wziął Pawła pod swą opiekę i szybko rozprawił się z obmową i podejrzeniami. Co innego zaś było obrzucać kamieniami biednego, bezbronnego księdza, a co innego znieważać przyjaciela gubernatora. Zresztą generał Blom złożył niejeden konkretny dowód swej przyjaźni. Poprzednie pozwolenie budowania klasztoru wymagało potwierdzenia ze strony nowego hiszpańskiego władcy Neapolu, Karola III. Tym razem jednak nie potrzebował już Paweł wybierać się w daleką drogę, gdyż generał Blom otrzymał królewskie zezwolenie odwrotną pocztą. Następnego dnia generał miał już w zanadrzu nową niespodziankę dla przyjaciela. Uzyskał dalsze nadanie królewskich gruntów położonych na południe od klasztoru, które przeznaczono na ogród. A gdy wyszła na jaw bezpodstawność dawnych podejrzeń, większość ludności Orbetello wstydziła się swego postępowania i żałowała za nie serdecznie. To też dzień wyznaczony na uroczystość poświęcenia nowego kościoła stał się czymś w rodzaju publicznego święta. Był to 14 września, święto podwyższenia krzyża. Stawiło się całe Orbetello. Przybył wikariusz generalny w asyście duchowieństwa, władze miejskie i przedstawiciele sądownictwa w uroczystych strojach. Przybył generał Blom ze swym sztabem w całym przepychu galowych mundurów, poprzedzani gwardią honorową i orkiestrą wojskową. Wśród tych odświętnie nastrojonych tłumów, na czele 8 towarzyszy święty Paweł od krzyża, promiennie radosny, wkraczał boso w podwoje nowego domu, samotni pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Panny. Mijało 17 lat od czasu, gdy napisał swą regułę, a 10 od dnia, gdy został wyświęcony na kapłana. Ale też i miał już 43 lata, miał za sobą więcej niż połowę życia. Głosiciel Ewangelii 1737–1747. Po kilku miesiącach spędzonych spokojnie wśród zgromadzenia w nowym klasztorze, święty Paweł od krzyża uznał, że
Nadszedł czas podjąć nową próbę uzyskania zatwierdzenia swej reguły, za którą przemawiał już teraz dodatkowy, a podstawowy argument jej praktycznej przydatności. W styczniu 1738 roku wybrał się do Rzymu na konferencję z nieodmiennie wiernym Crescenzim. Monsignor swym zwyczajem z miejsca przystąpił do roboty i na jego prośbę Klemens XII wyznaczył kardynałów, którzy mieli, nie zwlekając, przestudiować i rozpatrzyć regułę. Pomysłowy Crescenzi skorzystał ponadto ze sposobności, by uzyskać dla Pawła oficjalny tytuł misjonarza apostolskiego wraz z przywilejem udzielania papieskiego błogosławieństwa. Paweł, widząc, że sprawa spoczywa w dobrych rękach, postanowił wrócić do Monte Argentario, aby tam modlić się o pomyślny wynik. Ale ledwo zdążył wrócić do domu, gdy naglące wezwanie od Monsignore Crescenzi zmusiło go do nowej wędrówki. Ach, jak dobrze znał każdy kamień tej niekończącej się drogi. Zima była wyjątkowo ostra i musiała mu przypomnieć tamtą sprzed 6 lat, gdy wędrował do Genui. Jego bose stopy, pokaleczone i krwawiące, pozostawiały tak samo jak wówczas czerwone ślady na śniegu. W Rzymie, ilekroć na białych, marmurowych schodach widniały krwawe odciski stóp, ludzie już wiedzieli, że przechodził tędy Paweł od krzyża. Monsignor Crescenzi był jak zawsze gotów podzielić się nowymi wiadomościami. Tym razem były to złe wiadomości. Oto kardynałowie orzekli, że reguła jest zbyt surowa i jednomyślnie odmówili jej zatwierdzenia. Na Monte Argentario wiadomość ta wywołała takie przygnębienie, że dwaj księże natychmiast spakowali manatki i opuścili zgromadzenie. Ludzie zatroskani kiwali głowami. Jak tak dalej pójdzie, to nowy klasztor będzie wkrótce pusty. Rzym ma zupełną rację, że nie chce zezwalać na takie nieludzkie umartwienie. A Paweł milczał. Cierpiał ponad ludzką miarę, gdyż w tym właśnie czasie ogarnęły jego duszę zupełne ciemności wewnętrzne. Niebawem jednak wyruszył na misję do Umbrii, podzielonej na 2 diecezje, Città del Pieve i Todi. W Piagaro, gdzie niektórzy poczęli uskarżać się na długość kazań, a wielu w ogóle nie chciało ich słuchać, misje zakończyły się niecodziennym wydarzeniem. Na ostatnim kazaniu Paweł wspominał z pewną goryczą o tych, którzy odetchną z ulgą, gdy pozbędą się już jego widoku. Ale, dorzucił na koniec, pozostawię za sobą kogoś, kto przemówi do was lepiej niż ja. Dramatycznym gestem wskazał na wizerunek ukrzyżowanego. Kiedy odejdę, ten krucyfiks będzie zamiast mnie głosił misję. Ledwo zdążył opuścić kościół, gdy z dłoni, stóp i boku drewnianej figury począł na oczach wszystkich sączyć się kroplisty pot. Ludzie wypadli z kościoła, by zawiadomić świętego o przedziwnym zjawisku, lecz on odpowiedział tylko: wiedziałem, że tak będzie. Jakie to ma zabarwienie? Błękitne. To dobry znak, zauważył krótko, po czym ruszył w dalszą drogę. Ale ludzie, którzy nie chcieli go słuchać podczas misji, nawrócili się pod wpływem tego wydarzenia. Mimo nawału pracy w gorączkowym okresie misyjnym, Paweł wciąż nie przestawał przemyśliwać nad nowymi sposobami podejścia do sprawy tak, aby móc uzyskać nareszcie zatwierdzenie swej reguły przez Stolicę Apostolską. To też zaniepokoiła go ogromnie wiadomość, że Monsignor Crescenzi opuszcza Rzym, by objąć nuncjaturę apostolską w Paryżu, bo czegoż zdoła dokonać w Rzymie sam bez pomocy tak zaufanego doradcy. A jednak Crescenzi zatroszczył się przed wyjazdem o zapewnienie Pawłowi przyjaciela mogącego go zastąpić. Człowieka, który mimo swej wysokiej godności odznaczał się gorącym ludzkim sercem, mianowicie kardynała Rizzonico. Obawiając się, że rezydencja kardynała może wydać się Pawłowi przybytkiem zbyt luksusowym, aby chciał się w nim zatrzymać, jego eminencja pospieszył go uspokoić, wyjaśniając mu z ujmującą prostotą. Kiedy ojciec przybędzie do Rzymu, proszę zamieszkać w moim domu, gdzie znajdzie się ubogie, liche pomieszczenie, takie samo jak klasztor, w którym ojciec przebywa. Może tam ojciec zamieszkać zupełnie swobodnie, oddawać się swym ćwiczeniom duchownym i stąd załatwiać swoje interesy, nie sprawiając nikomu najmniejszego kłopotu. Klemens XII zmarł w lutym 1740 roku, a 6 miesięcy później, 17 sierpnia, został obrany papieżem kardynał Prospero Lambertini, Benedykt XIV. Nowy Ojciec Święty cieszył się powszechnie sławą niezwykle wybitnej i wszechstronnej osobistości.
Popierał rozwój nauk, był znakomitym znawcą historii i uznanym autorytetem w zakresie prawa kanonicznego. Jego rozprawa dotycząca procedury kanonizacji jest po dziś dzień uważana za najwyższe osiągnięcie w tej dziedzinie. To też na wiadomość o jego wyborze nadzieja wezbrała ponownie w skołatanym sercu Pawła. Czyżby ten papież miał być właśnie tym, który nareszcie zatwierdzi jego regułę? Obaj przyjaciele Pawła, kardynałowie Corradini i Rezzonico, nie tracili czasu. Postarali się jak najrychlej przedłożyć Ojcu Świętemu cenny rękopis. Benedykt XIV odniósł się do sprawy życzliwie, lecz postanowił przed powzięciem dalszych kroków zapoznać się osobiście z tą sławetną regułą stanowiącą przedmiot tylu sporów. Po przeczytaniu jej jednak nie wyraził swego zdania, lecz wyznaczył ponownie do jej rozpatrzenia komisję złożoną z 3 członków. 2 kardynałów, o których wiedział, że są jej przychylni, oraz księdza Carani, mądrego a biegłego teologa, który, jak przypuszczał, zajmie wręcz przeciwne stanowisko. I trzeba przyznać, że przewidywania papieża okazały się trafne. Już po pierwszym odczytaniu Carani, przerażony, wzniósł ręce ku niebu i zawołał: „Przecież nie ma człowieka, który by mógł wytrzymać tak surową regułę”. Wezwał do siebie autora i już sam widok Pawła, gdy stanął przed nim blady, wychudzony, zmarznięty, potwierdził mu słuszność jego poglądów. Taka reguła jest zupełnie utopijna, sprzeczna z ludzką naturą. Nie tracąc czasu na przekonywanie Pawła, ksiądz Carani zbył go krótko. Ale tej nocy księdza długo dręczyła bezsenność. Sumienie jakoś dziwnie nie dawało mu spokoju. Czy nie postąpił zbyt pochopnie? W końcu, czując, że jego sen odszedł na dobre, wstał, zapalił świecę na nocnym stoliku i ukląkł do modlitwy. I oto nagle doznał jakby olśnienia. Przecież ten człowiek to po prostu święty. Odtąd Paweł pozyskał sobie nowego, niezawodnego przyjaciela. Tymczasem papież, przemyślawszy spokojnie całą sprawę, wezwał do siebie Pawła i Jana Chrzciciela. Oświadczył im, że po prostu muszą wprowadzić pewne złagodzenia do swej reguły, jeśli można nazwać złagodzeniem noszenie sandałów zamiast chodzenia boso, bez względu na pogodę, noszenia zimą płaszcza, nakrycia głowy oraz używania mniej szorstkich tkanin na habity. Paweł odpowiedział pokornie, że w słowach papieża dostrzega wyraz woli Bożej. Długie, nieskończenie długie oczekiwanie zbliżało się ku końcowi. 30 kwietnia 1741 roku komisja orzekła, że złagodzona reguła bosych księży Najświętszego Krzyża i męki Pana naszego Jezusa Chrystusa może uzyskać aprobatę reskryptem, z jednym wszakże dość osobliwym zastrzeżeniem, mianowicie pod warunkiem, iż rzeczeni księża będą liczniejsi. Widać, ksiądz Carani nie pozbył się jeszcze wszystkich wątpliwości. Reskrypt zresztą stanowił najmniej formalny, najprostszy rodzaj aprobaty, nie dający się porównać z ważnością breve, a tym bardziej bulli. Nie oznaczał on bynajmniej zatwierdzenia Instytutu Pawła od Krzyża, lecz zwykłe stwierdzenie, że jego reguła nie zawiera błędów. Mimo to papież długo jeszcze modlił się o światło, zanim nareszcie 15 maja reskrypt został wydany i pierwsi pasjoniści mogli zacząć przygotowywać się do złożenia profesji. Na Monte Argentario zapanował nastrój uniesienia i duchowego wesela, do czego przyczynił się też walnie kardynał Altieri, udzielając tak bardzo upragnionego przywileju przechowywania Przenajświętszego Sakramentu w przyklasztornym kościele. Całe zgromadzenie rozpoczęło rekolekcję, a w niedzielę 4 czerwca Paweł mógł nareszcie umieścić na piersi, najpierw własnej, a następnie swych towarzyszy, znak męki pańskiej, ostateczne dopełnienie obrazu ujrzanego w widzeniu. Odtąd misjonarze z Monte Argentario przybiorą nazwę pasjonistów, wysłanników Kościoła mających głosić Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego. Niespożyta energia Pawła wciąż jednak porywała go naprzód. Przez całe życie sprawiał wrażenie człowieka rozpaczliwie zmagającego się z czasem. Przez kilka następnych miesięcy rozglądał się za nowymi polami pracy. Nasuwało mu się przy tym uporczywe wspomnienie Castellazzo i przyjaciół młodości. Chyba z radością przywitaliby jego pasjonistów. U Pawła zaś myślenie równało się działaniu. To też uznał, iż nie ma na co czekać. Na zaproszenie z Castellazzo trzeba samemu do nich napisać.
Przyszedł mu na myśl dawny jego spowiednik, kanonik Cerutti. Wystosował więc do niego dnia 2 sierpnia list, w którym bezwiednie nakreślił własny wizerunek. Otrzymawszy zatwierdzenie reguły, żywię drogą mi nadzieję przybycia do Lombardii, by głosić tam misję. Wszystko skłania mnie do przekonania, że Bóg będzie mi błogosławił, jak błogosławił misjom głoszonym po miasteczkach i miastach tylu diecezji w Toskanii, Umbrii i w państwie papieskim. Bóg Najwyższy, który rozdzielając swe dary wybiera słabych, a bezbronnych i bezrozumnych, obdarzył mnie pewną umiejętnością. Mówię to tylko prywatnie i po prostu dla wyjaśnienia. Raczył oświecić mnie na tyle, że potrafię układać kazania, nauki i tym podobne oraz słuchać spowiedzi. Studiowałem też trochę i starałem się w miarę swoich możliwości dokształcać. To też gdyby Bóg miał księdza natknąć myślą utorowania mi drogi, a tym samym i drogi do innych diecezji, czy zechciałby ksiądz łaskawie wspomnieć o tym księdzu biskupowi, jak również księdzu wikariuszowi generalnemu. Gdybym mógł przeznaczyć na to porę jesienną, przybyłbym chętnie, tym bardziej, że mam pewne nadzieje pozyskania dobrego, apostolskiego pracownika dla mojego ledwo narodzonego zgromadzenia. Tą samą pocztą wysłał drugi list tejże treści, skierowany bezpośrednio do biskupa Alessandrii. Odpowiedź jednak, jaką otrzymał 2 tygodnie później, była raczej powściągliwa i wymijająca. Przy pierwszej sprzyjającej sposobności przypomnę waszej wielebności wyrażoną gotowość przybycia, by pracować dla zbawienia moich owieczek. Po co jednak miał Paweł pisać do biskupów odległych diecezji, kiedy miejscowości leżące tuż pod bokiem wielkim głosem domagały się jego usług? Obecnie w wieku lat 47 stał u szczytu swych apostolskich zdolności, gdyż należał do ludzi doświadczonych, którzy potrafią łączyć młodzieńczy zapał i poryw z doświadczeniem lat dojrzałych. Głosić misję nauczył się drogą najtrudniejszą, drogą nieustannej praktyki. Główną jego troską była obecnie troska o przekazanie owoców swej wiedzy towarzyszom, których po kolei zabierał ze sobą do pomocy w terenie. Jaki był naczelny kierunek jego nauczania, da się odczytać z tej części jego reguły, w której jest mowa o postępowaniu obowiązującym misjonarzy. Żadnemu z członków naszego niegodnego zgromadzenia, który został wybrany do głoszenia Słowa Bożego, niech nie będzie wolno posługiwać się w swych kazaniach stylem tak wzniosłym lub kwiecistym, iż staje się niejasny i niezrozumiały dla prostych ludzi i nieuczonych umysłów. Niechże łamie chleb Słowa Bożego maluczkim, stosując jasny i zrozumiały sposób mówienia tak, aby jego wywody nie pozostały bezskuteczne, lecz przeciwnie, obfity ich owoc przyczyniał się do zwiększenia chwały Bożej. Zaczęto w owym czasie gotować się do wznowienia wojny, w związku z czym hiszpańskie posterunki we Włoszech zostały znacznie wzmocnione. Wezwano wówczas Pawła do ogłoszenia całego szeregu misji w Orbetello, Port Ercole i Porto Longone na wyspie Elbie. Słynne misje w Orbetello w 1741 roku długo pozostawały ludziom w pamięci. Miasto roiło się od żołnierstwa, na które składała się cała brygada artylerii i pół tuzina oddziałów piechoty, królewski pułk z Namur, pułk burgundzki i szwajcarski najemny regiment Besslera. Wąskie uliczki miasta mieniły się tęczą różnobarwnych mundurów, epolet, akselbantów zielonych, błękitnych, białych, pozłocistych. Miasto zamieniło się w istną wieżę Babel, w której mieszały się języki włoski, hiszpański, francuski, niemiecki i flamandzki. Na głównym placu, gdzie ustawiono wzniesienie służące za kazalnicę, płomienna wymowa świętego Pawła od krzyża wstrząsała słuchaczami jak chyba nigdy dotąd. Nakazawszy żołnierzom, by włożyli czapki, gdyż słońce prażyło niemiłosiernie, sam stał z gołą głową przeszło 2 godziny, podczas których jego potężny głos unosił się nad milczącą ciżbą. W odpowiedzi na jego wezwanie ludzie poczęli znosić całe naręcza niemoralnych książek i ohydnych rycin, stosy kart i pełne garście kostek do gry, które w jego obecności rzucali w ogień. Na zakończenie misji odbyła się olbrzymia procesja pokutna. 9000 żołnierzy, ustawionych szóstkami z powagą w oczach, maszerowało w skupieniu, a za nimi święty kroczył boso, dźwigając ciężki krzyż.
Jakkolwiek wyznaczono aż 3-milową trasę procesji, czoło pochodu zdążyło już wrócić do kościoła, zanim święty jeszcze wyruszył. 70 nawróconych wyrzekło się herezji przed zakończeniem misji. Wiadomo jednak, że taka rozpłomieniona przez misję żarliwość przeważnie rychło stygnie, a ich skuteczność zazwyczaj jest tylko chwilowa i szybko przemija. Paweł zdawał sobie z tego sprawę i ubolewał nad tym w swych listach. Ach, gdybyż to owoce misji były trwałe, jakże ludzie byliby szczęśliwi. Zaprawdę bowiem zostają przez nie z gruntu oczyszczeni, przemienieni, zbudowani i innych budujący. Całe zmartwienie w tym, że przeważnie nie możemy pozostawić za sobą nikogo, kto by potrafił stanąć jak mur wokół domu Izraela. Mimo to skutki misji świętego Pawła od krzyża były widoczne jeszcze długi czas po ich zakończeniu. Pewien francuski oficer z załogi Borbetello, Claudius de Hinot, pułkownik burgundzkiego regimentu, twierdzi, że kazania Pawła powodowały zdumiewające nawrócenia. Wiadomo mi było z całą pewnością, oświadczył, że wielu spośród ludzi, którzy garnęli się do spowiedzi, co najmniej od 20, a nieraz więcej lat nie uczęszczało do sakramentów świętych. Korzyści duchowe misji ojca Pawła w Orbetello w czasie mojego tam pobytu, dodaje pułkownik, były tak wielkie, że cała załoga była jak gdyby duchowo odrodzona. Ta przemiana trwała przez długie miesiące, a była tak gruntowna, że wszyscy, zarówno oficerowie, jak żołnierze i ludność cywilna, unikali gier i zabaw nawet dozwolonych. Byłem naocznym świadkiem tych skutków. Mocne słowa Pawła, które tak celnie umiały trafić do serc żołnierskich, potrafiły również znaleźć drogę do złoczyńców i różnych wyrzuconych za nawias społeczeństwa mentów, stanowiących istną plagę tamtejszych okolic. Nie były to żadne pospolite opryszki, lecz prawdziwi władcy podziemnego świata, rządzący nim żelazną ręką. Pomiędzy bandami tych zbrodniarzy a silnymi nieraz oddziałami policji dochodziło niekiedy do formalnych, krwawych bitew. W Toskanii pewien przywódca podobnej bandy był tak potężny, że patrole policyjne musiały ubiegać się o jego pozwolenie, by móc bezpiecznie przedostać się przez jego rewiry. Ilekroć zaś nie zdołały go uzyskać, były zmuszone wycofać się lub szukać innej drogi. Niewielu chyba misjonarzy zdobyłoby się na odwagę podjęcia próby nawracania takich dusz. Ale Paweł był nieustraszony i nie cofał się przed niczym. Stateczni, przyzwoici ludzie nie mogli wyjść ze zdumienia na widok jego przyjaznych stosunków z tymi wyrzutkami społeczeństwa. Lecz on się ich bynajmniej nie wstydził. Całkiem spokojnie i bezpiecznie wędrował sobie przez Maremmę, gdyż, jak powiadał, mam tam mnóstwo przyjaciół. A gdy pewien ksiądz zauważył żartobliwie, gdybym był papieżem, to bym ojca ogłosił patronem bandytów. Święty przyjął jego słowa z uśmiechem, uważając je za coś w rodzaju komplementu. Bóg udzielał mu szczególnego daru zjednywania sobie podejrzliwych serc złoczyńców. To też, słuchając ich spowiedzi, okazywał im szczególną wyrozumiałość i miłosierdzie. To serdeczne podejście, tak różne od tego, do czego dotąd przywykli, pozyskiwało ich ufność i doprowadzało do trwałych nawróceń. Te raptowne wkroczenia na przeważnie dotąd nieznaną drogę uczciwości bywały niekiedy zaprawione sporą dawką specyficznego humoru. Pewien przywódca bandy wpadł na dość osobliwy sposób okazania swej wdzięczności. Ojcze Pawle, rzekł, dziękuję ci za twoją dobroć. Oddałbym życie za ciebie. Jeżeli masz jakiegoś wroga, to powiedz mi tylko, ja już potrafię go wykończyć. Na twarzy Pawła stłumiony uśmiech zabarwił surowość, z jaką skarcił go za mówienie podobnych rzeczy. Inne znów niecodzienne spotkanie miało miejsce w Maremasz. Kiedy to pewnego razu wysunął się z krzaków uzbrojony po zęby bandyta, który zagrodził drogę Pawłowi i jego towarzyszom. Spojrzeli na niego bez lęku, aż opryszek wskazawszy na Pawła rozkazał: ojcze Pawle, chodź ze mną. Paweł, wzruszywszy tylko ramionami, udał się za nowym kompanem w głąb lasu. Gdy przedzierając się przez gęstwinę uszli spory szmat drogi, Paweł zapytał w końcu bandytę, czego właściwie od niego chce. Ale tamten, nie rozchmurzając oblicza, odpowiedział tylko: naprzód, dalej w las. Wówczas dopiero święty zaniepokoił się nieco i począł modlić się o opiekę boską. Aż oto bandyta znienacka odwrócił się na pięcie. Ojcze,
Ja chcę się wyspowiadać. Na co Paweł upomniał go łagodnie. Synu drogi, nie mogłeś tego wcześniej powiedzieć? Poczekaj no tu chwilę, aż zawiadomię moich towarzyszy. I popędził ku nim, by wkrótce powrócić i wysłuchać spowiedzi niezwykłego penitenta. Nic dziwnego więc, że w miarę jak takie wypadki poczęły się mnożyć, świat przestępczy z pontyjskich mokradeł w końcu określił sytuację jednym krótkim zdaniem. Nie ma innego wyjścia, jak pójść wyspowiadać się u ojca Pawła. Zarówno żołnierze, jak i złoczyńcy doznawali tego samego wrażenia. Płomienna wymowa Pawła budziła w nich zbożne przerażenie. Jeden z nawróconych rzezimieszków wyznał naiwnie: Ojcze Pawle, jak słyszę cię mówiącego, to drżę od stóp do głów. A pewien wyższy oficer armii hiszpańskiej, który z pewnością nie był tchórzem, powiedział mu po odbytej spowiedzi: byłem nieraz w ogniu w czasie wojny, stałem pod ostrzałem nieprzyjacielskich pocisków i nigdy się ich nie bałem, ale kiedy mówi ojciec, to aż się trzęsę. Paweł bowiem do swej zachęty do pokuty dołączał zawsze groźbę pomsty Bożej w razie, gdyby wezwanie to miało przebrzmieć bez echa. Gdy w 1743 roku wybuchła w Kalabrii zaraza, upatrywał w niej dowód Bożego gniewu, skoro pisał: ach, biedny ten świat, Bóg długo okazywał mu cierpliwość, ale teraz poczyna dobywać miecza. Posłuchaj tu pokrótce, co Bóg nakazał mi mówić i co wciąż powtarzam, już nie wiem ile razy w ciągu przeszło 10 lat, ale to Bóg nakazywał mi mówić. To też nieustannie oznajmiałem wiernym, że jeśli nie będą skłonni do wyciągnięcia korzyści z naszych misji, Bóg Najwyższy przybędzie z własną misją grozy i trwogi wielkiej. Oczywiście wyrażałem to w słowach wiele mocniejszych i bardziej naglących, aniżeli w tym liście. Nie były to czcze słowa, gdyż towarzyszyła im potęga, straszliwa potęga świętości. Pan dopomagał i utwierdzał mowę przez cuda w ślad idące. Sam już zewnętrzny wygląd kaznodziei przydawał wagi temu, co głosił. To też ilekroć wstępował na platformę, z której przemawiał, robiło się cicho jak makiem zasiał. I to milczenie zgromadzonych, mimowolny hołd złożony mistrzowskiej wymowie, trwało przez cały czas kazania. Jego pokutnicze życie wycisnęło swe piętno na jego chudej postaci i ascetycznych rysach. Niczym drugi Jan Chrzciciel przybywał z pustyni jako zwiastun nowiny zbawienia, a z ust jego płynęły słowa będące jakby echem wołania: czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Podczas drugiej misji w Pitiliano kilku niedowiarków usiłowało publicznie ośmieszyć misjonarza i zmusić go do opuszczenia miasta. Zebrali się w czasie kazania tuż koło kościoła w aptece, należącej do jednego z nich, i poczęli walić młotkiem w spiżowy moździerz, czyniąc taki harmider, że niepodobna było dosłyszeć słów kaznodziei. Paweł posłał kogoś do nich z żądaniem, aby zaprzestali tej zabawy, dodając, że aptekarz powinien był zamknąć sklep na czas trwania nabożeństwa. Odpowiedzieli bezczelnie, że są w prywatnym domu i mogą robić, co im się podoba. Aptekarz zaś dorzucił jeszcze: co on sobie wyobraża, kim on jest, a nie myślę zamykać sklep. Na co Paweł krótko i bez namysłu odpowiedział wobec całego zgromadzenia: jego sklep pozostanie otwarty, ale nie dla niego. A tamci niech się mają na baczności, bo gniew Boży już nad nimi wisi. Słysząc tę przestrogę, ryknęli gromkim śmiechem. Ale ich zły przykład powstrzymał wielu od uczęszczania na misję i znacznie osłabił ich skuteczność. Paweł, opuszczając miasto, strzepnął jego kurz ze swych sandałów, aby w myśl ewangelicznych słów ostrzec je przed karą Bożą, gotową spaść na jego mieszkańców. Wypadki potwierdziły słuszność jego słów i czynu. Spośród tych, którzy wszczęli zamieszanie, 5 zginęło nagłą i straszną śmiercią. Zwłoki tego, który bił w moździerz, wyniesiono na pogrzeb z domu rozpusty. Aptekarz zbankrutował i jego interes przeszedł w inne ręce, a on sam żył o żebraczym chlebie. Sklep jego pozostał rzeczywiście otwarty, ale nie dla niego. W końcu wybuchła w mieście zaraza, której ofiarą padło 700 ludzi. Tego rodzaju sprzeciwy stanowiły tylko cząstkę krzyży towarzyszących misjonarskiej pracy Pawła. Były i inne. Niezwykle boleśnie odczuł zakaz biskupa z Civita i Orte,
który nie podając powodów odmówił zarówno świętemu, jak i wszystkim innym pasjonistom wstępu do swej diecezji i głoszenia misji w którejkolwiek z jego parafii. W Viterbo jakiś niezbyt taktowny ksiądz zagadnął go w zakrystii tuż przed rozpoczęciem kazania i oświadczył, że stanowczo przesadza w tym popisywaniu się apostolską gorliwością. Tylko z najwyższym wysiłkiem zdołał Paweł, bo przecież święty nie jest pozbawiony wrażliwości, opanować się, powtarzając szeptem akt strzelisty: o Panie, pokory i cierpliwości, pokory i cierpliwości. Były to jednak drobne tylko incydenty wobec stale napływających zewsząd próśb o misję. Niektóre pochodziły ze stron, w których pasjoniści nie byli dotąd znani, między innymi z Vetrala, koło Rzymu, dokąd biskup z Viterbo zaprosił Pawła na misję w 1742 roku. Misje te spotkały się z takim powodzeniem, że już miesiąc później tamtejsza Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła ofiarowanie mu na nową fundację dawnego klasztoru benedyktynów pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, zwanego potocznie San Angelo. Sprzeciwy wysunięte przez sąsiedni zakon franciszkanów spowodowały trudności ciągnące się z górą rok. Tak iż Paweł w końcu już niemal stracił nadzieję, aby projekt ten mógł dojść do skutku. Z Rzymu ksiądz Dzierani, chcąc dodać mu otuchy, pisał: śmiem powiedzieć ku pocieszeniu ojca, że otwarła się przed waszym instytutem droga wiodąca do szerokiego rozprzestrzenienia. To też proszę nie ustawać w modlitwie. Wydaje mi się bowiem, że Pan nasz pragnie was widzieć w niejednej miejscowości wokół Rzymu. Trudności hamujące powstanie nowej fundacji zostały przedstawione Benedyktowi XIV, który niezwłocznie udzielił wszelkich uprawnień potrzebnych do natychmiastowego objęcia przez pasjonistów klasztoru Vetrala. Przyczyniły się do tego bez wiedzy Pawła inne jeszcze życzliwe wpływy. Oto kardynał Aleksander Albano w czasie wakacji spędzonych w Soriano tyle nasłuchał się zachwytów na temat misji Vetrala i nowego zakonu, że po powrocie do Rzymu wezwał do siebie księdza Dzierani, by omówić z nim powzięty przez siebie zamiar. I oto niebawem wszystko już było przygotowane na przyjęcie nowej fundacji w Soriano przy kościele świętego Eutycjusza, męczennika. Również i tym razem sprawa została rozstrzygnięta dzięki czynnej ingerencji papieża, który na mocy swej apostolskiej władzy udzielił wszystkich potrzebnych uprawnień i polecił miejscowemu biskupowi, aby całym autorytetem poparł, przeprowadził i założył to dzieło, wykonując tym samym, i to bezzwłocznie, zalecenia jego świątobliwości. Podczas gdy te zamierzenia zaprzątały uwagę najwyższych władz w Rzymie, Paweł powrócił do swej umiłowanej samotni na Monte Argentario, by tam ochłonąć nieco po trudach wyjątkowo ciężkiego okresu działalności misjonarskiej. W samotni ofiarowania zastał nowe dowody błogosławieństwa Bożego nad zgromadzeniem w postaci kilku znakomitych kandydatów, którzy się doń zgłosili z prośbą o przyjęcie. Tym samym liczba nowicjuszów wzrosła do 12. Do grona tych najpierwszych pasjonistów należeli tacy ludzie jak ojciec Marek Aureliusz od Najświętszego Sakramentu, niezwykle gorliwy kapłan, były rektor Collegium z Civita Vecchia, ojciec Franciszek Antoni od Ukrzyżowanego, ostatni potomek rodu Appianich, dawnych książąt Piombino, ojciec Tomasz Struceri, słynny kaznodzieja, który z czasem został biskupem Todi, ojciec Fulgencjusz, od Jezusa jeden z najwierniejszych, najbardziej oddanych uczniów Pawła. Gdy wiadomość o 2 nowych kandydatach dotarła do Monte Argentario, Paweł powitał ją rzecz jasna uniesieniem radości, ale znalazł się też w niemałym kłopocie. Bo kimże tu obsadzić domy w Soriano i Vetrala? Wystosowano więc podanie do papieża z prośbą o zezwolenie na przyspieszenie profesji 12 nowicjuszy, które zostało szybko przychylnie załatwione. A w pierwszym tygodniu marca 1744 roku mógł już Paweł dzień po dniu dokonać otwarcia swych 2 nowych klasztorów. Ojciec Jan Chrzciciel został wyznaczony przełożonym Vetrala, dokąd sprowadził się z 4 zakonnikami, a ojciec Marek Aureliusz objął dom Soriano wraz z jeszcze szczuplejszą garstką zaledwie 3 towarzyszy. Samotnia świętego Anioła w Vetrala miała stać się dla Pawła ulubionym miejscem pobytu. Ilekroć zdarzyło mu się chwycić chwilę wolną od misjonarskiej pracy, wyruszał ku tej cichej samotni, w której mógł całkowicie odgrodzić się od świata, gdyż leżała aż o 3 mile od najbliższego miasta.
Wystarczyło wspiąć się na szczyt pagórka za klasztorem, by ujrzeć w oddali na północnym zachodzie zarysy Monte Argentario, kolebki zgromadzenia. Samotność stanowiła dla Pawła zawsze nieodzowne tło modlitwy i kontemplacji. Czuł się tak szczęśliwy w Vetrala, że gdy spostrzegł zbliżanie się śmierci, prosił, by go pochowano w tym zaszytym wśród lasów ustroniu. Teraz, gdy już 3 klasztory zostały założone, mimo iż daleko im jeszcze było do kwitnącego stanu, a liczba kandydatów wzrastała, mógł Paweł odważyć się na przedłożenie Benedyktowi XIV prośby o bardziej formalne zatwierdzenie. I znów papież wyznaczył 3 kardynałów, którym polecił ponowne rozpatrzenie reguły. Czy była kiedy reguła, którą by tak często i tak wnikliwie przebadano? Tym razem kardynał Girolami określił ją jako zbyt surową i zaproponował wprowadzenie zmian dotyczących ubóstwa. Zastrzeżenie jego odrzucono jednak większością głosów i brewe zatwierdzające regułę zostało ogłoszone 28 kwietnia 1746 roku. Teraz już czas było pomyśleć o umocnieniu pionierskiego dzieła, przed którym droga rozwoju stanęła otworem. Paweł zwołał zatem pierwszą kapitułę generalną, czyli zebranie przełożonych. Odbyła się ona równo rok później na Monte Argentario i jakkolwiek liczebnie skromna, tylko 3 uczestników, była ogromnie doniosła w skutkach. W kwietniu święty Paweł od Krzyża został obrany przełożonym generalnym Zgromadzenia Krzyża i Męki Pańskiej. Miał już wówczas 53 lata. I mogło mu się zdawać, że najgorsze trudności ma już teraz poza sobą, a odtąd otwiera się przed nim okres pełen spokoju i niezmąconej pracy. Nie przeczuwał, że stoi u progu najburzliwszych czasów swego życia. Odmęty goryczy 1748-1758. Nowy rok 1748 rozpoczął się dla Pawła pomyślnie. W pierwszej połowie stycznia objął w posiadanie nową samotnię w Ceccano, w kampanii rzymskiej, a przed końcem marca założono 5. klasztor w etruskiej miejscowości Toscanella. Inicjatywa założenia klasztoru w Ceccano wyszła od okolicznej ludności pod wrażeniem rosnącej sławy głosicieli Męki Pańskiej. Właśnie stał pustką kościół i pustelnia pod wezwaniem świętej Marii Scoriano. Mieszkańcy Ceccano zwrócili się więc do biskupa z prośbą o sprowadzenie pasjonistów. Biskup Borgia z Forentino szczerze pochwalił ten zamiar i powiadomił o tym Pawła. Ojciec Tomasz, wysłany na inspekcję nowego nabytku, uznał, że nadaje się znakomicie na klasztor. Kościółek mały, ale śliczny, a budynki proste i bezpretensjonalne wznosiły się w ustronnym zakątku. Tak korzystna ocena domagała się natychmiastowego działania. To też Paweł po spędzeniu świąt Bożego Narodzenia w Vetrala już 14 stycznia w uroczystość Najświętszego Imienia dokonał otwarcia swego 4. klasztoru. Nie zwlekając, przystąpiono do kampanii misyjnej. Paweł rozesłał swych najlepszych kaznodziejów po sąsiednich parafiach, biorąc na siebie misję w samym Ceccano, mimo iż był tak chory, że już po 3 dniach inny ojciec musiał go zastąpić. Projekt sprowadzenia pasjonistów do Toscanella powstał jeszcze w 1743 roku po misjach głoszonych w tym mieście przez świętego Pawła. Wskutek nieprzewidzianych trudności sprawa ciągnęła się przez 5 lat do czasu, gdy na prośbę biskupa papież Benedykt XIV ponownie zainterweniował, umożliwiając załatwienie potrzebnych formalności. W lutym Paweł wyruszył z Monte Argentario, lecz przybywszy do Toscanella stwierdził ze zdumieniem, że nie poczyniono żadnych przygotowań na przyjęcie zgromadzenia, które ze sobą przyprowadził. Bardzo mu zależało na ubóstwie, to jednak już nie było ubóstwo, lecz nędza. Budynek zupełnie nie nadawał się do zamieszkania, a Paweł nie mógł przecież narażać życia swych braci. Umieszczenie ich w takiej ruderze zakrawało przecież na lekceważenie ich zdrowia, jeśli nie skazanie ich na niechybną śmierć. Choćby kosztem narażenia się na zarzut niekonsekwencji, lepiej było chyba powrócić na razie do Vetrala. Biskup jednak znalazł kompromisowe rozwiązanie, proponując, aby pasjoniści
zamieszkali w mieście do czasu doprowadzenia klasztoru do stanu użytkowania. Rozpisano subskrypcję na pokrycie kosztów. Na czele listy ofiarodawców figurował sam biskup Borgia, który hojną ręką złożył na ten cel aż 500 koron. Jego przykład zachęcił całą miejscową ludność, że już po upływie miesiąca klasztor został gruntownie odremontowany i 27 marca 1748 roku Paweł mógł objąć w posiadanie swą 5. samotnię. Pierwsze zgromadzenie w Toscanella zostało jednak narażone na ciężki niedostatek. Święty z właściwą sobie prostotą stwierdził: nigdy jeszcze nie znaleźliśmy się dotąd w tak ubogiej samotni, ale zakonnicy są szczęśliwi i zadowoleni. Nie mieli na przykład żadnych sztućców, lecz Paweł, jak zawsze praktyczny, wpadł na pomysł sporządzenia drewnianych łyżek i widelców. Pewnego razu, gdy nie było w domu już nic do jedzenia, oznajmił tę wiadomość oględnie. Ponieważ dzisiaj jest dzień postny, powiedział z uśmiechem, spożyjemy tylko skromny obiad, a już o wieczorny posiłek jakoś się Pan Bóg zatroszczy. To zawierzenie opatrzności nie zawiodło go, gdyż pod wieczór jakiś nieznany dobroczyńca nadesłał kosz chlebów. Najofiarniejszej pomocy doznało zgromadzenie od biednej, pracującej dziewczyny, która, dowiedziawszy się przypadkiem o jego kłopotach, natychmiast wyruszyła, by coś dla nich ukwestować i niebawem z triumfem przyniosła do klasztoru obfity plon swych wysiłków w postaci sporych zapasów żywności. Szybkie rozprzestrzenianie się nowego zgromadzenia było niewątpliwie też wynikiem łatwości, z jaką zdobywało odpowiednie pomieszczenia. W wielu diecezjach znajdowały się pustelnie i małe miejskie kościółki całkowicie opuszczone od czasu, gdy pod rosnącym naciskiem nowoczesnych warunków życie pustelnicze zaczęło chylić się ku upadkowi. Miejscowe władze, zarówno duchowne, jak i świeckie, gotowe były jak najchętniej powitać każdego, kto mógł je zwolnić od obowiązku konserwacji takich obiektów. To też mogły się tylko cieszyć z możliwości przekazania ich młodemu, prężnemu zgromadzeniu. Na skutek stałego rozszerzania się pola misjonarskiej działalności oraz dzięki powszechnie ustalonej reputacji Pawła, pasjoniści zyskiwali coraz większy rozgłos. Ich gorliwość i umartwienia budziły ogólny podziw. Nie trzeba było więc wyszukiwać miejsc na nowe fundacje, skoro bywały one ofiarowane samorzutnie przez biskupów i wiernych. Niemniej z wyjątkiem klasztoru na Monte Argentario, wszystkie fundacje założone przez świętego Pawła od Krzyża spotkały się w tym czy innym stopniu z opozycją miejscowych zakonów żebrzących, zwanych we Włoszech frati, którym przysługiwał nadany przez papieża przywilej zabraniający zakładania bez ich zezwolenia i zgody nowych fundacji w promieniu 4 mil od ich klasztorów. Interpretacja tego przywileju była nieraz naciągana przez wszelkie dopuszczalne granice, aż do twierdzenia, że wymagana odległość nie została zachowana, mimo iż fałszywość tego twierdzenia została wykazana na podstawie dokładnych pomiarów. W wypadkach, gdy nowy dom Pawła powstawał z inicjatywy jakiegoś kardynała, jak na przykład samotnia świętego Eutycjusza w Soriano, taki książę kościoła mógł bez trudu uzyskać od papieża reskrypt zwalniający od ubiegania się o pozwolenie miejscowych frati. 5 spośród nowych klasztorów pasjonistów powstało właśnie na mocy takiej papieskiej dyspensy. 3 inne fundacje jednak stały się przedmiotem długotrwałych zabiegów i starań w Rzymie, zanim pasjoniści mogli nareszcie wejść w posiadanie swych domów. Zanim burza rozszalała się na dobre, zanosiło się na nią już długo przedtem. Jedni wyrażali się uszczypliwie o nowo założonym zgromadzeniu męki pańskiej, inni znów pod wpływem czy to źle pojętej gorliwości, czy po prostu zwykłej zazdrości utrudniali powstanie zamierzonej fundacji. W końcu 12 klasztorów frati zapoczątkowało regularną kampanię, mającą na celu ni mniej, ni więcej tylko całkowite unicestwienie i oficjalną kasatę zgromadzenia pasjonistów. Nie należy rozgrzebywać lekkomyślnie prochów dawno zagasłych sporów, jednak zwykłe stwierdzenie historycznych faktów, gdy dziś już od dawna należą do przeszłości, nie powinno już nikogo rozsądnego urazić.
Pierwszym posunięciem wspomnianej kampanii było wręczenie papieżowi memoriału zawierającego wykaz rzekomych powodów do skargi. Nowe zgromadzenie zostało w nim opisane w sposób wysoce niepochlebny, by nie powiedzieć krzywdzący, a jego członkowie określeni na przemian jako mąciciele spokoju publicznego, wilki w owczej skórze, podstępni natrętni oszuści, podejrzani o herezję, jeśli nie wręcz heretycy. Papież Benedykt XIV był bardzo niemile zaskoczony tą sprawą. Pierwszą jego reakcją był odruch zniecierpliwienia. Czego oni chcą? Żebyśmy własnoręcznie zburzyli to, co sami zbudowaliśmy? Zapytał z oburzeniem. Po rozpatrzeniu petycji zmartwił się jeszcze bardziej, gdyż jakkolwiek powody wytoczonych zarzutów były najzupełniej jawne, to jednak nazwiska podpisanych były zbyt poważne, a znajdowały się wśród nich i takie, które Ojciec Święty zbyt wysoko cenił, by je mógł zignorować. Wobec tego papież postąpił tak, jak w tych warunkach postąpić musiał. Bez względu na to, czy zarzuty były słuszne czy fałszywe, należy rzecz gruntownie zbadać. Nie ulega wątpliwości, że sprawa musiała jednak nadal trapić papieża, skoro oświadczył dość szorstko, że nie zamierza jej z kimkolwiek omawiać. Gdy kardynał Gentili próbował wstawić się za Pawłem, Benedykt XIV gwałtownym ruchem ręki nakazał mu milczenie. Proszę mi o tym nie wspominać. Uderzył wierzchem dłoni w papier leżący przed nim na stole. Proszę zobaczyć, jaką tu petycję otrzymałem przeciwko jego zgromadzeniu. Paweł doskonale wiedział o tych tak zręcznie puszczanych w obieg kalumniach na temat jego osoby i jego instytutu. W prywatnym liście wspomina nawet o sławetnej petycji, pisząc z właściwym sobie dowcipem: krótko mówiąc, wynika z tego, że jesteśmy gorsi niż Luter, Mahomet i Kalwin. Tymi żartobliwymi słowami starał się jednak tylko pokryć rosnący lęk przed niebezpieczeństwem zagrażającym jego dziełu. Z głębokim zatroskaniem bowiem zdawał sobie sprawę, że istnienie zgromadzenia wisi na włosku. Nigdy nie usiłował się usprawiedliwiać. Nie powiedział ani słowa na własną obronę. Lata pokuty, które zahartowały go jak stal, pozwoliły mu dorosnąć do wymagań tego hasła: cierp i milcz. Papież Benedykt XIV był jednak człowiekiem rozważnym, o bystrym, przenikliwym umyśle prawnika i kanonisty. Sprawiedliwości nic tak nie służy jak prawda. To też papież postanowił dojść prawdy. Wyznaczył tajną komisję kardynałów, coś w rodzaju małej inkwizycji, która otrzymała bezpośrednio od papieża polecenie przeprowadzenia jak najściślejszych dochodzeń tyczących się samego Pawła i jego zgromadzenia. Pasjoniści mieli niejako być obejrzani pod mikroskopem przez biegłych naukowców i to badanie miało uwzględnić wszystkie najdrobniejsze nawet szczegóły, żadnego nie pomijając. A więc zarówno zasady doktrynalne jak styl kazań, metody apostołowania, obserwę zakonną, osobisty charakter każdego poszczególnego zakonnika. Szczegółowe kwestionariusze zostały rozesłane do wszystkich diecezji, gdzie pasjoniści głosili misję. Biskup z Ferentino był jednym z pierwszych, który odesłał bardzo pochwalne sprawozdanie z działalności zgromadzenia. Było ono podpisane nie tylko przez samego biskupa, ale i przez całą kapitułę katedralną oraz wielu spośród wybitniejszych obywateli miasta, gdyż wieść o przeprowadzonych dochodzeniach przesiąkła do wiadomości publicznej i ludzie nie posiadali się z oburzenia na to, jak określali, prześladowanie pasjonistów. Druga odpowiedź napłynęła od biskupa z Alatri, Jana Franciszka Cavillini, który stwierdził, iż miał możliwość przekonać się osobiście o zbawiennych skutkach misji prowadzonych przez ojców pasjonistów w jego katedralnym mieście. Ponadto było mu dobrze znane wzorowe życie tych kaznodziejów, to też mógł w pełni ręczyć za ich gorliwość oraz ortodoksyjność ich nauk. Dlatego pragnął, nie zwlekając, powiadomić o tym kardynałów. W miarę jak napływały raporty innych biskupów, siła dowodowa tych dokumentów stawała się nieodparta, tak iż treść orzeczenia komisji nie mogła nasuwać żadnych wątpliwości. Sprawa została istotnie rozstrzygnięta całkowicie na korzyść pasjonistów, gdyż komisja stwierdziła w swym sprawozdaniu, że w swych samotniach oddają się pokucie i umartwieniu, na misjach z apostolską gorliwością głoszą prawdy wiary,
w swych klasztorach zaś ściśle przestrzegają reguły i odznaczają się wybitnym duchem modlitwy. W końcu zaś, że wszyscy jak jeden mąż okazali heroiczną cierpliwość w znoszeniu oszczerstw i w przebaczaniu tych napaści. Jeden z kardynałów w zaufaniu powiedział później Pawłowi, że papież z uniesieniem radości powitał te pochwalne wieści o swoich pasjonistach. Zbliżał się rok jubileuszowy 1750. Korzystając ze sposobności okazania świętemu Pawłowi dowodów zaufania, Benedykt XIV zlecił mu głoszenie kazań w kościele świętego Jana dei Fiorentini w Rzymie. Paweł wymawiał się jak mógł od tego zaszczytu, ale papież nie ustąpił. I tak się stało, że człowiek, któremu ongiś jako włóczędze wzbroniono wstępu do pałacu papieskiego, a później zarzucano, że jest oszustem i obłudnikiem, miał teraz na zlecenie najwyższego pasterza głosić kazania w wiecznym mieście, stolicy chrześcijaństwa. Jednak przeciwników Pawła nie tak łatwo dało się zmusić do milczenia. Skoro wysiłki zmierzające do uzyskania kasaty pasjonistów chybiły celu, trzeba było sobie jakoś powetować sromotną porażkę nowym atakiem domagającym się tym razem przynajmniej zamknięcia samotni w Czekano, aby choć tą drogą osiągnąć częściowe zwycięstwo. Stare kłopoty, mimo iż teraz już bardziej zlokalizowane, odżyły na nowo z powoływaniem się na te same, co i dawniej odwieczne prawa, pogwałcone lub zagrożone, naruszone przywileje itd. Paweł, głęboko zatroskany, śledził rozwój wypadków. Jego ówczesne uczucia najlepiej obrazuje jego list do ojca Fulgencjusza. Nasze sprawy przedstawiają się jak zwykle, to znaczy innymi słowy, że burza się bynajmniej nie uspokoiła. Odniesiemy jednak zwycięstwo w Chrystusie po wycierpieniu wielu udręczeń na widok naszej przegranej. Nie ustawajcie w modlitwach, albowiem dobry Bóg albo nie życzy sobie istnienia naszego zgromadzenia w swym kościele, choć w głębi serca nie mogę jakoś w to uwierzyć, albo też Jego boski majestat pragnie uczynić nam wielkie rzeczy, wywyższyć to zgromadzenie i rozprzestrzenić je od morza do morza. Moim zdaniem bowiem nie było, o ile wiem, drugiego nowo założonego zakonu na przestrzeni dziejów, który by musiał wycierpieć tyle udręk i prześladowań. Wiedz, najdroższy ojcze, że już przygotowano zarządzenie nakazujące nam zrównanie z ziemią budynków samotni w Czekano i zakazujące nam raz na zawsze zakładania nowych samotni w tamtych stronach. A uzyskali to wszystko od świętej kongregacji. Co wasza wielebność powie na to? Czekam teraz na dekret nakazujący nam opuszczenie samotni. Pragnąłbym jednak, aby ojciec był przekonany, że w końcu z pewnością wygramy. Przedtem jednak musimy znieść wiele utrapień. Miotają mną straszne nawałnice, ale proszę zachować to dla siebie. Beznadziejność zewnętrzna i wewnętrzna, a szatani pastwią się nade mną w straszliwy sposób, tak iż wydaje mi się, że nie ma już we mnie ani wiary, ani nadziei, ani miłości. Ach, jakiż to okropny stan. Nikt jednak nie wie o tym, ani tego nie zauważa, inaczej wylękliby się wszyscy. Co się ze mną dzieje? Co się stanie ze mną nieszczęsnym? Paweł gotów był dla świętego spokoju wyrzec się swych praw. Wysłał do zgromadzenia w Czekano wyraźne polecenie opuszczenia samotni natychmiast po otrzymaniu pierwszego rozporządzenia z Rzymu. Wiadomość o tym, w jaki sposób przedostała się do miasta, gdzie ludzie natychmiast oświadczyli, że zrobią wszystko, aby do tego nie dopuścić. Gdy pewnego razu kilku pasjonistów wybrało się na zwykłą przechadzkę, lotem błyskawicy obiegła całą okolicę pogłoska, że zakonnicy opuszczają samotnie. Natychmiast, czy to w sklepie, czy w polu, w wiejskich zagrodach, czy miejskich kamienicach, ludzie rzucili robotę. Każdy chwycił pierwsze lepsze narzędzie, jakie mu wpadło w rękę i wszyscy pognali co tchu w kierunku gościńca, by ojców powstrzymać lub w razie potrzeby stanąć w ich obronie. Na próżno usiłowali zakonnicy im tłumaczyć, że jeszcze nie odchodzą, a jeśli kiedykolwiek odejdą, to tylko pod posłuszeństwem. Wszyscy ci prości ludzie niewiele jednak sobie robili z posłuszeństwa. To też dla uspokojenia wzburzonych umysłów musieli zakonnicy czym prędzej powrócić do klasztoru, do którego chciano ich wprowadzić siłą.
Paweł przybył na krótki czas do Czekano, by tchnąć otuchę w serca swych zgnębionych synów. Ale gdy przyszło do czego, nie potrafił zdobyć się na żadne słowo. Ukląkł wtedy u stóp krzyża, wzywając zgromadzenie do rozważania tych słów Chrystusowych. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Sprawa wlokła się w nieskończoność i Paweł bywał kilkakrotnie wzywany do stawienia się przed trybunały kościelne dla jej oświetlenia ze swego punktu widzenia. Rzecz znamienna, że nie zgodził się na żadną oficjalną obronę, co uzasadnił zwięźle oświadczając, że biedni ludzie nie mogą sobie pozwolić na prawowanie się. Jedyną jego bronią była cierpliwość, milczenie, miłość oraz świadomość, że słuszność jest po jego stronie. Nie brakowało mu jednak obrońców, gdyż miejskie gminy i ludność miejscowości, w której znajdowały się klasztory pasjonistów, bojąc się, że ich utracą, stały na straży ich interesów. Paweł kilkakrotnie usiłował ich nakłonić, by tego poniechali. Na wszystkie strony pisał listy, w których oświadczał, że pragnie fundacji nie wyprocesowanych, lecz powstałych wśród spokoju i zgody. Dwaj starzy przyjaciele również pospieszyli z pomocą. Nadeszły pocieszające listy od monsignora Crescenzi, obecnie arcybiskupa Ferrari, i od kardynała Reconico, który został biskupem Padwy. Kardynał Gentili, który bacznym okiem śledził rozwój sprawy Pawła, w końcu przeważył szale, oświadczając papieżowi otwarcie: Ojcze Święty, kongregacje zostały wprowadzone w błąd przez przeciwników pasjonistów. Benedykt XIV postanowił wówczas rozstrzygnąć wreszcie spór raz na zawsze. Wyznaczył jeszcze jedną oficjalną komisję kardynałów, która miała ostatecznie przebadać wszystkie szczegóły dotyczące rzekomych praw, jakoby stale pogwałcanych, gdy powstawał projekt nowej fundacji pasjonistów, a następnie wydać nieodwołalny wyrok, niepodlegający już żadnym apelacjom. Ten ostatni trybunał, po drobiazgowym wniknięciu w istotę sprawy, wydał 7 kwietnia 1750 roku jednomyślne orzeczenie, zgodne ze stanowiskiem biskupów i gmin, tak uporczywie i długotrwale broniących własnych żądań i praw pasjonistów. Nie tylko zatwierdzone zostały prawa pasjonistów do pozostania w domach, które już posiadali, ale otwarła się przed nimi droga do założenia 3 nowych fundacji, z którymi dotąd się wstrzymywano w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie. Gdy ludność Czekano dowiedziała się o tym ostatecznym zwycięstwie, zebrała się samorzutnie w największym kościele, gdzie wraz z duchowieństwem odśpiewała dziękczynne Te Deum. Pierwszą z tych nowych fundacji była samotnia w Sonsozio, w Falvetera, w diecezji Veroli. Ojciec Tomasz i kilku innych misjonarzy z Czekano kilkakrotnie już z wielkim powodzeniem głosili misję w tych okolicach. To też tamtejsi ludzie zapragnęli, aby pasjoniści osiedlili się wśród nich na stałe. Zbudowano klasztor obok istniejącego tam kościoła i już w Wielkim Poście 1751 roku mógł Paweł dokonać otwarcia nowego domu, w którym umieścił 12 zakonników. Samotnia pod wezwaniem 7 boleści Matki Bożej w Terracina zawdzięczała swe powstanie biskupowi, który własnym sumptem wzniósł nowy klasztor i czuwał nad jego budową. Rzecz dziwna, Paweł wśród swej pierwszej wędrówki do Gaety przed 29 laty, spojrzawszy na wzgórze wznoszące się nad Terracina, poczuł nagle wewnętrzną pewność, że kiedyś nadejdzie dzień, gdy zostanie na tym właśnie miejscu zbudowana samotnia jego zamierzonego zgromadzenia. To prorocze przeczucie spełniło się 6 lutego 1752 roku, gdy Paweł wprowadził do nowego domu 11 członków zgromadzenia. Sam zaś, korzystając ze sposobności, wygłosił w Terracinie pierwsze pasjonistyczne misje. W końcu kardynał Gentili, biskup Palestriny, którego przyjaźń była dla Pawła taką niezawodną ostoją w dniach próby, zachęcił go do przyjęcia starego sanktuarium Matki Bożej w Puliano. 23 listopada 1755 roku pasjoniści otworzyli swój 8. klasztor, w którym osiadło 11 członków zgromadzenia. To szybkie rozprzestrzenienie się sprzyjało okrzepięciu zgromadzenia Świętego Krzyża i Męki Pańskiej, ale zarazem postawiło Pawła w obliczu nowej trudności.
Musiał bowiem obecnie postarać się o zezwolenie biskupa na wyświęcenie swych nowicjuszy. Jedna z reform ustanowionych przez Sobór Trydencki dążyła bowiem do ograniczenia nadmiernej liczebności duchowieństwa i powstrzymywania biskupów od wyświęcania księży, jeśli nie byli koniecznie potrzebni w służbie Kościoła. W takich warunkach nie mógł Paweł spodziewać się większej swobody. Niemniej ściśle przestrzegane przez Rzym ograniczenia, niedopuszczające do powiększenia się jego misjonarzy, ogromnie krępowały ich działalność. W 1744 roku otrzymał Paweł pozwolenie na wyświęcenie 10 kleryków, w 1746 na taką samą liczbę, a dopiero w 1751 na podniesienie jej do liczby 12. Teraz, kiedy był w posiadaniu 8 samotni, z których każdą należało obsadzić, nie było rzeczą łatwą podejmować się nowych fundacji, mając pod ręką tak szczupłą garstkę kapłanów do rozdzielenia między poszczególne domy. Ponadto potrzebne były dla wyświęcenia jakiegokolwiek kandydata listy zezwalające od ordynariusza diecezji, z której pochodził. W wypadkach, gdy biskup był życzliwie usposobiony do Pawła, sprawa nie przedstawiała większych trudności. W tych wypadkach natomiast, gdy dany biskup nic jeszcze nie wiedział o nowym zgromadzeniu lub, co gorsza, był niechętnie do niego nastawiony, nadesłanie listów ulegało przeważnie długiej zwłoce lub nie następowało w ogóle. Nasuwała się więc obawa, że jeśli nie uda się w jakiś sposób ułatwić tej sytuacji, zgromadzenie pasjonistów nigdy nie nabierze właściwego rozmachu i siły, a może nawet w ogóle zniknie z braku kandydatów. W twardej szkole cierpienia nabył już Paweł gorzkiej mądrości płynącej z doświadczenia. Zdawał sobie sprawę, że jego dzieło, jakkolwiek już teraz kwitnące, dalekie jeszcze było od osiągnięcia pełni rozkwitu. Drogę do dalszego rozwoju zagradzały mu 2 zapory. Bulla papieska, ograniczająca liczbę nowych fundacji w pobliżu zakonów żebrzących oraz brak uprawnień do wyświęcenia nowych kandydatów. Zdaniem Pawła obie te trudności stanowiły jak gdyby 2 grobowe kamienie przygniatające jego dzieło. Aby mogło ono zmartwychwstać i żyć nowym życiem, należało wynaleźć jakieś sposoby usunięcia tych przeszkód. Po długotrwałych, pełnych troski rozmyślaniach doszedł w końcu do wniosku, że istnieje tylko jeden sposób. Czy nie dałoby się uzyskać dla jego zgromadzenia prawa składania uroczystych ślubów? Wówczas wolno mu będzie zyskać również wszystkie przywileje przysługujące starym zakonom monastycznym, mającym za sobą całe stulecia historii. Jednocześnie uroczyste śluby mogłyby prawdopodobnie przyciągnąć do zgromadzenia gorliwszych kandydatów, co zapewniłoby mu rozwój nie tylko ilościowy, ale i jakościowy. Paweł już raz prosił o udzielenie mu tego przywileju, lecz jego petycja została odrzucona jako przedwczesna. I oto teraz znów postanowił poświęcić tej sprawie całą swą uwagę. Jednym zaś ze sposobów otrzymania pozwolenia na uroczyste śluby było podjęcie się misji zagranicznych. W ten sposób bowiem zgromadzenie zakonne wykazuje swą siłę i żywotność, swą zdolność oddawania Kościołowi wielkich usług. Paweł, pisząc przed laty swą regułę, przewidział możliwość takiej sytuacji. Gdyby najmiłosierniejszy i nieskończenie dobry Bóg miał pobłogosławić nasze zgromadzenie, braćmi posiadającymi taką wiedzę, aby mogli być uznani za zdatnych i uprawnionych do odpierania heretyckich błędów i do prowadzenia niewierzących do wiary Chrystusowej, to skoro tylko zostaną wezwani do pracy nad ich zbawieniem, czy to przez Ojca Świętego, czy też świętą kongregację rozkrzewiania wiary, udadzą się gdziekolwiek zostaną skierowani. Święty przystąpił więc do urzeczywistnienia tego programu i ze zwykłą sobie energią zabrał się do wyszukania jakiejś misji zagranicznej. W 1758 roku zakończono już niemal rokowania w celu wysłania 2 pasjonistów na Kaukaz dla rozpoczęcia tam pierwszej misji zgromadzenia. Zamiar ten jednak nie doszedł do skutku. Na miejsce Kaukazu wysunięto możliwość ich wyjazdu do Mołdawii i na Wołoszczyznę. Ale i tego zamiaru zaniechano niebawem. W końcu wyznaczono 3 ojców, którzy mieli udać się do Mezopotamii, lecz nowe, nieprzewidziane trudności unicestwiły również tym razem ambitne zamierzenia Pawła. W maju 1758 roku
kiedy to wciąż jeszcze roztrząsano sprawę misji, zmarł Benedykt XIV. Upłynęło wiele czasu do wyboru jego następcy, czasu, jak zawsze w podobnych wypadkach, wypełnionego we wszystkich zgromadzeniach zakonnych oczekiwaniem i przypuszczeniami dotyczącymi nowego papieża. W czasie jednej z rozmów na ten temat w klasztorze pasjonistów Paweł niespodziewanie wtrącił uwagę: co byście powiedzieli na to, gdyby nowym papieżem został kardynał Reconico? Na co wszyscy zakrzyknęli, twierdząc, iż taki wybór jest zupełnie niemożliwy, gdyż kardynał Reconico jest Wenecjaninem, a kardynałowie rzymscy nigdy nie zgodzą się na wybór kardynała z Wenecji. Paweł nic już nie odpowiedział i rozmowa ucichła, lecz miano ze zdumieniem przypomnieć sobie jego słowa, gdy nadeszła wiadomość, że 6 lipca kardynał Reconico został obrany papieżem i przybrał imię Klemensa XIII. W 2 dni później Paweł w towarzystwie nieodstępnie wiernego Jana Chrzciciela wyruszył do Rzymu pokłonić się nowemu papieżowi, którego niezawodna przyjaźń osładzała mu długie lata goryczy. A w czasie tej pierwszej audiencji, nie zwlekając, przedłożył 2 sprawy, które leżały mu najbardziej na sercu: uroczyste śluby dla jego zgromadzenia i możliwość założenia nowego klasztoru w Rzymie. Papież przyjął ich niezwykle serdecznie. Obiecał rozpatrzyć obie prośby, a na pożegnanie udzielił im apostolskiego błogosławieństwa. Paweł poczuł, że oto teraz, gdy ma takiego przyjaciela na stolicy Piotrowej, wolno mu już spojrzeć w przyszłość z większą ufnością. I ożywiony tą nadzieją wycofał się do swej samotni, by tam modlić się i czekać, aż Bóg raczy objawić swą wolę. Droga Sprawiedliwości 1758–1769. Jednak i tym razem nadzieje Pawła skazane były na rozczarowanie. Klemens XIII przyjął bowiem za podstawową zasadę administracyjną, aby nie udzielać żadnych zezwoleń motu proprio. Wszystkie petycje musiały przechodzić oficjalnymi drogami, które są, jak wiadomo, zawsze długie i zawiłe. A rzymskie urzędy kurialne nie są bynajmniej wolne od usterek znamionujących każdy biurokratyczny system. Paweł stracił niemal 2 lata na przygotowywaniu, w chwilach wolnych od pracy misyjnej, potrzebnych dokumentów, które następnie przekazywał do Rzymu, gdzie odwołany z Ferrary Crescenzi był jednym z kardynałów kurialnych. W lutym 1760 roku Klemens XIII wyznaczył komisję złożoną z 5 kardynałów, mającą rozpatrzyć sprawę uroczystych ślubów, lecz Paweł był z góry przygotowany na to, że jego prośba zostanie odrzucona. Roztrząsano sprawę przez całych 10 miesięcy. W dniu ostatecznego posiedzenia komisji, 23 listopada, kiedy to już spodziewano się rozstrzygającej decyzji, Paweł oświadczył swemu bratu Janowi: nic nie zostanie zrobione, zobaczysz. Miał zupełną słuszność. Kardynałowie oświadczyli, że zważywszy surowość i ścisłość reguły, sprawa ślubów uroczystych może być przychylnie załatwiona tylko w wypadku, gdyby reguła została nieco złagodzona i w niektórych punktach zmieniona. Przyczyną tego zastrzeżenia było to, że ludzi, którzy złożyli uroczyste śluby, uważano, przynajmniej w państwie papieskim, za prawie zmarłych. Nie mogli nigdy opuścić zakonu, w którym złożyli uroczyste śluby, a nawet w wypadku eksklaustracji podlegali specjalnym i bardzo surowym przepisom. Paweł jednak nie był skłonny godzić się na takie warunki. Raczej wyrzeknie się ślubów uroczystych, aniżeli wprowadzi do swej reguły dalsze złagodzenia, otwierające drogę do możliwego rozluźnienia i osłabienia ducha w zgromadzeniu. Zgromadzenie Męki Pańskiej zachowało tedy swe zwykłe, wieczyste śluby i jakkolwiek Paweł początkowo dotkliwie odczuł ten zawód, to z biegiem czasu doszedł do wniosku, iż decyzja kardynałów była roztropna i słuszna. W miarę jak płynęły lata, zdawał sobie coraz lepiej sprawę, że ta odmowa była istną łaską opatrzności i często dziękował Bogu za nią. Przyznawał, że jest właściwie dobrą rzeczą zostawiać furtkę otwartą tak, aby nieodpowiedni kandydaci mogli opuszczać zgromadzenie,
a pozostawali w nim tylko gorliwi zakonnicy, że jest dobrą rzeczą odrzucić kąkol, zachowując wyłącznie dobre ziarno. To też już nigdy więcej nie ponowił prośby o uroczyste śluby, nawet wtedy, gdy późniejsze okoliczności stały się już tak sprzyjające, iż mógłby je otrzymać bez trudu. Ta pozorna porażka nie zniechęciła go jednak do ponowienia wysiłków w celu usunięcia drugiej przeszkody dotyczącej wyświęcania kandydatów. Zwrócił się do Klemensa XIII z petycją o udzielenie mu prawa wyświęcania ich z tytułu ubóstwa na podstawie listów zezwalających od generalnego przełożonego lub prowincjałów zamiast od ordynariuszy diecezji. Ojciec Święty byłby mu chętnie udzielił tego przywileju, gdyby nie to, iż samo jego przyznanie sprzeciwiało się powziętemu przez papieża postanowieniu nieingerowania w ustalony tok załatwiania spraw kościelnych. Wskutek tego ten papież, od którego Paweł spodziewał się najwięcej, w rzeczywistości najmniej ze wszystkich dla niego uczynił. To też w sercu świętego wzbierała coraz większa obawa, aby go śmierć nie zaskoczyła, zanim jego dzieło nie okrzepnie. Jednak owo non possumus Klemensa XIII nie oznaczało bynajmniej, aby jego przyjaźń dla Pawła ostygła. W dalszym ciągu interesował się ogromnie rozwojem zgromadzenia, co wyraził w odręcznym liście do Pawła, w którym zapewniał go raz jeszcze o wysokim uznaniu, jakim go zawsze darzy, i o swej życzliwości dla zgromadzenia męki pańskiej. Nie brakło jednak Pawłowi pociech osładzających jego podwójne rozczarowanie. W 1761 roku spełniło się znów jedno z jego marzeń, mianowicie powstanie drugiej samotni na Monte Argentario. Miejsce zostało nabyte od króla Neapolu jeszcze 8 lat wcześniej, lecz brak funduszy i przeciąganie się formalności prawnych uniemożliwiły jak dotąd budowę klasztoru, przeznaczonego na nowicjat dla nowo ustanowionej prowincji. Samotnia świętego Józefa, położona o milę drogi wyżej niż poprzednia, osadzona na szczycie, skąd rozciągał się szeroki widok na spokojną, błękitną toń Morza Śródziemnego, była wprost idealnym miejscem dla szkolenia nowicjuszy w zasadniczym duchu zgromadzenia – modlitwie, ubóstwie i samotności. Paweł, obecnie już 70-letni, na przestrzeni 30 z górą lat nieustannie głosił misję. Ileż to razy podrywał się z łoża boleści, by pędzić na swą misyjną platformę. Gdy przybył na otwarcie misji w Farnese, wyglądał bardziej umarły niż żywy, to też proboszcz ostrzegł go: ojcze Pawle, jeśli ojciec rozpocznie tę misję, to przecież nigdy nie zakończy. Ojciec nosi śmierć wypisaną na twarzy. Nie tylko jednak nie spełniła się ponura przepowiednia, ale głos kaznodziei rozbrzmiewał donośniej niż zwykle i ku zdumieniu wszystkich udało mu się prowadzić misję do końca. Sama myśl bowiem, że dusze oczekiwały słowa zbawienia, kazała mu zapominać o własnej słabości. Nawet wówczas, gdy musiano go zanosić do kościoła i wnosić na kazelnicę, potrafił stać i mówić z tą samą, co zawsze, płomienną żarliwością i siłą. Po takich wyczynach jednak odnoszono go do domu w stanie ostatecznego wyczerpania. Ale teraz jego niezłomny duch nie mógł go już dłużej unosić, gdyż podeszły wiek wzmagał jego dolegliwości. Reumatyzm uczynił z niego kalekę, czemu się trudno dziwić po tylu latach bosych wędrówek poprzez zimowe śniegi i letnie ulewy. Niełatwo mu przyszło wyrzec się misjonarskiej pracy. Dopiero po wielu nieudanych wysiłkach zdał sobie nareszcie sprawę, że czas działania minął bezpowrotnie. Świadomość ta napełniła go wielkim smutkiem. W jego ówczesnych listach odzwierciedla się żywo zaciekła walka pomiędzy duchem, wciąż jeszcze ochoczym, a ciałem już niezdolnym odpowiedzieć na jego władcze wołanie. W marcu 1758 roku pisał: całkowicie poniechałem prowadzenia misji, bo już po prostu nie jestem w stanie. Lecz już 4 miesiące później oznajmiał mężnie: znów rozpocząłem misję w całej diecezji Montefiascone, nie wyłączając miasta Cornetto. Rozpocznę znów następnego listopada. To samo powtórzyło się w 1761 roku, kiedy to pisał: postanowiłem sobie obecnie, że już nigdy więcej nie wyruszę na misję. Jednak ledwie rok później uczynił ponowną próbę. Ponieważ moje dolegliwości nieco ustąpiły, wyjeżdżam za parę dni na misję.
Ten jego mocarny duch podrywał go aż do końca, skoro jeszcze w roku 1763 w czasie misji w Caprarola załamał się i w tymże roku prowadził rekolekcje, ostatnie już w klasztorze karmelitanek w Vetrala. Odtąd już, z jednym tylko wyjątkiem, skończyły się misje świętego Pawła od Krzyża. Pewnego słonecznego lipcowego poranka 1765 roku, w czasie gdy Paweł odprawiał mszę świętą w Vetrala, odezwał się w nim znów ów wewnętrzny głos, który już tyle razy w życiu doń przemawiał. Przygotuj się na wielkie zmartwienie, ostrzegł. Znaczenie tych słów stało się jasne, gdy niebawem rozchorował się umiłowany brat Jan Chrzciciel. Paweł wiedział, że się już z tej choroby nie podźwignie. A wszak miłość łącząca tych dwóch braci, tak różnych charakterem i usposobieniem, przetrwała tyle lat. Ramię przy ramieniu wędrowali pod palącym słońcem po długich, kamienistych drogach. Ramię przy ramieniu pracowali i modlili się, żywiąc nadzieję wbrew nadziei, że ich wyrzeczenia nie będą daremne. Ramię przy ramieniu trwali pod ciosami sprzeciwów i gorzkich zawodów. Również ramię przy ramieniu patrzyli na narodziny i rozrost swego dzieła. Długa i niełatwa była droga wiodąca od małej pustelni w Castellazzo do powstania zgromadzenia posiadającego 10 kwitnących klasztorów. A na każdym zakręcie tej drogi Jan Chrzciciel stał u boku brata, pomagając mu dźwigać brzemię. Już od dawna szli razem, że Paweł nie mógł wprost wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała dalsza wędrówka bez Jana. Wiedział tylko z pewnością, że będzie straszliwie samotny. Lecz skoro było to wolą Bożą, aby Jan go opuścił i pozostawił samego, mógł odpowiedzieć tylko: bądź wola Twoja. Paweł nie tylko kochał brata, lecz czcił go jak świętego, jak najświętszego zakonnika, jakiego mamy w naszym zgromadzeniu. Składając mu ten najwyższy hołd, oświadczał zarazem, iż poza Bogiem zawdzięcza w pierwszym rzędzie ojcu Janowi Chrzcicielowi, iż zamierzone zgromadzenie zostało szczęśliwie ustanowione. Jakkolwiek obaj bracia byli ludźmi tego samego pokroju duchowego, zachowali jednak do końca odrębność swych charakterów. Jan Chrzciciel bowiem nigdy nie wyzbył się swej wrodzonej skłonności do surowości i rygoryzmu. Choć nie można by go nazwać szorstkim i niewrażliwym, był jednak twardy i nieugięty w swej postawie wobec wszystkiego, co bodaj o włos odchylało się od linii, którą uważał za jedynie właściwą. Nie zawahał się nigdy strofować Pawła, a Paweł kochał go za to, gdyż wiedział, że jego wymówki są podyktowane głęboką, nadprzyrodzoną miłością. Choroba Jana Chrzciciela, początkowo lekka, przybrała niebawem taki obrót, iż niepodobna było łudzić się co do jej wyniku. Paweł pragnął czuwać przy łożu brata, lecz sam cierpiał tak silnie na artretyzm, że nie był w stanie się podźwignąć. W końcu jednak z wielkim trudem i bólem udało mu się przykuśtykać do celi brata, gdyż już wiadomym się stało, że koniec jego się zbliża. Jan, zapytany jak się czuje, odpowiedział, jak przystało człowiekowi o jego usposobieniu, słowami: Machabeuszy, jeśli nadszedł nasz czas, umierajmy mężnie. Odtąd Paweł dzień po dniu przesiadywał przy nim, pocieszając go i dodając otuchy, a Jan do końca nie poniechał swej roli mentora i doradcy. Nie przyjmuj pochopnie nowych kandydatów, ostrzegał, a jeszcze bardziej zwlekaj z wyświęcaniem ich. Co prawda nie będzie was wtedy wielu, ale będziecie narodem wybranym, zdolnym do szerzenia chwały Bożej. W ustach Jana, który nigdy nie lubił szafować słowami, była to zaiste długa przemowa, dojrzały owoc doświadczenia. Gdy Jan otrzymał ostatnią absolucję, Paweł zapytał go troskliwie, czy mu cokolwiek dolega. Umierający odpowiedział w 2 słowach: sto quittissimo, jestem bardzo spokojny. 30 sierpnia 1765 roku Jan Chrzciciel od świętego Michała zmarł tak jak żył, odważnie i bez skargi, podczas gdy zgromadzenie pod wodzą świętego Pawła śpiewało Salve Regina, witając jego przejście do wieczystej szczęśliwości. Wówczas Paweł, zbierając wszystkie siły, by stawić czoła przyszłości,
przystąpił nie zwlekając do ostatecznego wykończenia swego dzieła. Nurtowała go myśl, że piasek nieubłaganie wysypuje się z klepsydry, że tak już mało czasu pozostało. Tak mało, a wciąż jeszcze tyle piętrzy się przed nim roboty. Następnego roku ziściło się jeszcze jedno z jego marzeń, gdyż nadzieja założenia fundacji w Rzymie spełniła się w 1766 roku, kiedy to za zgodą papieża pewien dobroczyńca imieniem Antoni Fratini ofiarował Pawłowi domek z ogrodem między Lateranem a Koloseum. Był to wprawdzie domek o wiele za ciasny, by można w nim było założyć prawdziwy klasztor, mógł bowiem pomieścić zaledwie 2 ojców i 1 brata. Paweł nazwał go więc Hospicjum Świętego Ducha, przeznaczając go na rodzaj miejsca zatrzymania się i noclegu dla tych członków zgromadzenia, którzy z takich czy innych względów musieli udać się lub bywali wzywani do Rzymu. Był jednak przekonany, że jest to tylko małe ziarnko gorczyczne, któremu przeznaczono rozrosnąć się w wielkie drzewo. I rzeczywiście dożył nawet spełnienia się tego przeczucia. Paweł zapragnął dokonać przeglądu wszystkich swych klasztorów w kampanii rzymskiej. W głębi serca wiedział, że będzie to jego ostatnia wizytacja. Wyruszył z Vetrala poprzez Monte Cavo do Terraciny, gdzie rozchorował się tak ciężko, że przez 4 miesiące nie mógł myśleć o dalszej podróży. Jednakże za zbliżaniem się wiosny udał się do San Sozio, by tam spędzić święta wielkanocne, a stamtąd przez Ceccano do Paliano. Ku jego przerażeniu podróż ta zamieniła się w triumfalną procesję. Wiadomość o jego przybyciu wyprzedzała bowiem jego zjawienie się, to też wszyscy oczekiwali go niecierpliwie. Z ust do ust podawano sobie wezwanie: chodźcie zobaczyć świętego. Ponieważ nie mógł już chodzić, wieziono go otwartym powozem, a na jego drodze ludzie klękali w kurzu, oczekując jego błogosławieństwa. Gdy pojazd już nie mógł posuwać się dalej, wszyscy cisnęli się wokół niego, tak iż w Ceprano i w Frosinone trzeba było wezwać wojsko, by powstrzymać napierające tłumy. W Ananii Paweł szedł główną ulicą miasta prowadzonym przez 2 biskupów. Nigdy w życiu nie czułem się tak zmieszany i skrępowany, wyznał później z całą szczerością. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nie potrafił po prostu zrozumieć, co to wszystko znaczy. Nie dlatego, że był niewrażliwym na składane mu oznaki czci albo odczuwał choćby najmniejszą pokusę próżnej chwały lub pychy. Naprawdę i rzeczywiście był przekonany, że ludzie ulegają jakiemuś niepojętemu złudzeniu i w swej prostocie oskarżał o to siebie, starając się zarazem na próżno wyprowadzić ich z błędu. Matki prosiły go o błogosławienie ich dzieci. Składano u jego stóp obłożnie chorych i kaleki, prosząc, aby zechciał ich uzdrowić. Fakt zaś, że wielu z nich istotnie wyzdrowiało, pogłębiał tylko zdumienie Pawła. W końcu, nie mogąc już tego dłużej wytrzymać, uciekł do swej ukochanej samotni. W maju 1767 roku przybył do hospicjum w Rzymie, a stamtąd powrócił do Vetrala. Nic dziwnego, że po wszystkich przygodach tej podróży rozchorował się ciężko. Do zwykłych jego dolegliwości dołączyła się jeszcze wysoka gorączka. Przez 40 dni cierpiał tak straszliwie, iż zdawało się, że przeżywa agonię i udzielono mu aż 3-krotnie ostatnich sakramentów świętych. Do cielesnych męczarni dołączyły się udręki duszy. Długotrwała próba duchowa, nękająca go od lat, osiągnęła wówczas swój szczyt tym straszliwszy, iż towarzyszyły jej nieustanne napaści szatańskie. Wprawdzie takie zewnętrzne poczynania ducha ciemności nie były niczym nowym w życiu Pawła. Pewien opętany zapytał przez egzorcystę o powody swej szczególnej wrogości wobec świętego Pawła od krzyża. Odpowiedział gniewnie. Głosząc odważnie zbawczą moc krzyża, Paweł rozpętał przeciwko sobie mściwą wściekłość piekła. Ilekroć zmożony chorobą i znużeniem usiłował zasnąć, diabły wszczynały potworny zamęt w jego celi, trzaskając drzwiami, przetrząsając szuflady, tłukąc sprzętami o podłogę i przeraźliwym głosem wrzeszcząc mu prosto w ucho. Kiedy spał w nocy, bywał nagle wyrzucany z łóżka i słyszał rozlegający się w pokoju głos: „Przyszedłeś, aby mnie dręczyć, pozbawiłeś mnie tylu dusz”.
Nie były to wcale jakieś subiektywne wrażenia. Okropne hałasy dochodzące po nocach często z pokoju Pawła szerzyły postrach wśród innych mieszkańców domów, w których się zatrzymywał w czasie misji. Pewien misjonarz, ojciec Mikołaj, który dzielił z nim pokój, ujrzał pewnego razu jakąś olbrzymią postać. Trzęsąc się ze strachu, zawołał do Pawła: „Czy widzisz to?” Na to święty odpowiedział spokojnie: „Nie bój się, nie do ciebie on przyszedł”. Następnego ranka nogi świętego były aż czarne od sińców i uderzeń, otrzymanych w czasie napaści nocnego gościa. Kiedyś w drodze powrotnej do Monte Argentario, po udanych misjach, zastąpiły mu drogę demony w widzialnej postaci, które zbiły go niemiłosiernie. Paweł bronił się zazwyczaj wkładając sobie na szyję różaniec, trzymając w ręku krucyfiks i nakazując diabłom w imię Jezusa i Maryi, aby od niego odstąpiły. Złe duchy zmuszone do posłuszeństwa powracały jednak wciąż na nowo do ataku, nie tylko za pomocą fizycznych napaści, ale drogą bardziej podstępnych pokus do melancholii, smutku i rozpaczy. Zaledwie Paweł zaczął powracać do sił po długotrwałej chorobie, gdy w lutym 1769 roku doszła go wiadomość o śmierci papieża. Przedwczesna śmierć Klemensa XIII została spowodowana wzrastającymi atakami na Kościół ze strony katolickich monarchów Europy, którzy stali się rzecznikami małostkowych i podłych knowań. Król portugalski Józef I za namową i podjudzeniem osławionego markiza de Pombal przemocą skasował w 1759 roku zakon jezuitów na swych ziemiach. We Francji Ludwik XV pod wpływem pani de Pompadour poszedł w jego ślady w 1764 roku. Hiszpania wygnała jezuitów w 1767 roku, a za jej przykładem uczynił to niebawem król Neapolu. Następnie tzw. katolickie mocarstwa pod wodzą Karola III Hiszpańskiego poczęły wywierać nacisk na Klemensa XIII, żądając zupełnej kasaty Towarzystwa Jezusowego i grożąc mu detronizacją w razie odmowy. W końcu w styczniu 1769 roku 3 mocarstwa, Francja, Hiszpania i Neapol, wniosły wspólne oficjalne żądanie skasowania towarzystwa. Klemens XIII odmówił stanowczo i nieodwołalnie. Był to ostatni akt jego pontyfikatu. Długotrwałe napięcie 11 lat walki z dekadenckim katolicyzmem Bourbonów złamało go wreszcie i w czasie, gdy te 3 mocarstwa planowały blokadę Rzymu i wzniecenie powstania mającego na celu wygnanie papieża, papież zmarł 2 lutego 1769 roku. W owym czasie pozyskał sobie Paweł w kolegium kardynalskim nowego przyjaciela, kardynała franciszkanina Lorenzo Gananelli. Już od czasu ich pierwszego spotkania w 1766 roku zawiązała się między nimi przyjaźń serdeczna i głęboka, zabarwiona ze strony Pawła szacunkiem dla księcia Kościoła, a ze strony kardynała uwielbieniem dla człowieka, którego uważał za świętego. I tym razem również Paweł oświadczył: zostanie on kiedyś papieżem. Usłyszał bowiem wyraźnie, jak wewnętrzny głos odezwał się w nim, mówiąc: spójrz na najwyższego pasterza, który przyłoży ostateczną pieczęć do zgromadzenia męki pańskiej. Przez całych 13 tygodni trwania konklawę ani na chwilę nie zachwiał się w tym przekonaniu. Pierwszym pytaniem, jakie postawił księdzu przybyłemu z Rzymu, było: co mówią ludzie w Rzymie o wyborze nowego papieża? Mówią, odpowiedział ksiądz ostrożnie, że będzie to zapewne kardynał Stoppani. O nie, na pewno nie on, odparł Paweł bez wahania. A więc kto? Gananelli. A skąd ojciec wie, że to właśnie Gananelli będzie papieżem? Zdumiał się ksiądz. Wiem to, po prostu jestem tego pewien, odpowiedział Paweł z przekonaniem. Nie dziw zatem, iż nie był zaskoczony, gdy wybór kardynałów został ogłoszony 19 maja 1769 roku. Elektem był istotnie kardynał Gananelli, który przybrał imię Klemensa XIV. Paweł, nie zwlekając ani chwili, znów zebrał resztki sił i ruszył w drogę do Rzymu, gdzie przybył przed końcem miesiąca. Nowy papież oczekiwał go istotnie i, chcąc mu oszczędzić drogi z hospicjum na audiencję, przysłał po niego karocę.
Jadąc przez tak dobrze znane ulice, Paweł nie mógł opędzić się od wspomnień. Ileż to razy, pomyślał, przemierzałem je boso. Ile to wycierpiałem w tym mieście dla sprawy zgromadzenia. Lata cierpień jednak dobiegały już kresu. Odtąd otwierała się przed nim droga sprawiedliwości, gdyż Klemens XIV nie tylko był gotów, ale sam pragnął spełnić obietnicę daną Pawłowi przed 6 miesiącami. Jeśli bym kiedykolwiek miał znaleźć się na takim stanowisku, gdzie mógłbym coś uczynić dla ojca, którego kocham, czy dla nowo powstałego zgromadzenia, które tak wysoko cenię, to będę uważał za swój obowiązek i zaszczyt złożyć ojcu dowód mego głębokiego oddania i najserdeczniejszych uczuć. 18 czerwca Paweł złożył jego świątobliwości memoriał z prośbą o ostateczne zatwierdzenie zgromadzenia jako zakonu o prostych, wieczystych ślubach oraz o przywileje przysługujące innym uznanym zakonom. Ksiądz, który towarzyszył Pawłowi, nawiązując do pierwszego pozwolenia zbierania towarzyszy udzielonego przez papieża, dominikanina Benedykta XIII, zauważył, że pierwszy zaczątek zgromadzenia męki pańskiej został zatwierdzony przez syna świętego Dominika, na co papież, dopowiadając jego niewyrażoną do końca myśl, oświadczył: a teraz syn świętego Franciszka uwieńczy dzieło. Dwaj późniejsi kardynałowie, monsignorowie de Zelada i Garampi, wyznaczeni do ponownego rozpatrzenia reguły, natychmiast przystąpili do dzieła. Ponieważ w toku pracy niektóre szczegóły wydały im się zawiłe i wymagające wyjaśnień, udali się do hospicjum, by omówić je z Pawłem. Lecz zaraz przy pierwszych słowach święty przerwał im łagodnie, lecz stanowczo: czy ekscelencje nie zostały wyznaczone przez namiestnika Chrystusowego do zrewidowania i poprawienia? To też Pan Bóg na pewno nie poskąpi im łaski oświecenia. Cokolwiek więc ekscelencje postanowią, będę uważał za rozstrzygnięte przez samego Boga. W drodze powrotnej z tych bezowocnych odwiedzin Monsignor de Zelada zwrócił się do swego konfratra. Przyjacielu, rzekł, sądzę, iż głęboka pokora tego sługi Bożego musi iść w parze z wielką świętością. Drobne zmiany, które zostały w końcu wprowadzone, łagodziły nieco ostrość postu i przedłużały nocny odpoczynek do ilości godzin uznanej za podstawowe wymaganie rozsądku. Jednak nawet te nieznaczne zmiany nie zostały ostatecznie zatwierdzone, dopóki wysłany przez Klemensa XIV Monsignor de Zelada nie naradził się ponownie z Pawłem. Musimy dowiedzieć się najpierw, co ojciec Paweł na to powie, oświadczył papież, bo nie chcemy niczego uczynić bez zasięgnięcia jego zdania i uzyskania jego zgody. Podobnie jak niegdyś, Paweł rozpoznał w życzeniu najwyższego pasterza głos woli Bożej, któremu się natychmiast podporządkował. Tak i teraz zdał sobie sprawę, że papież pragnie jedynie zapewnić jego dziełu stałość i trwanie po wszystkie czasy. W święto wniebowzięcia wysłał papież swego spowiednika do świętego Pawła od krzyża, by mu oznajmić, że po drobiazgowym przebadaniu, które zajęło im całych 40 dni, wyznaczeni rzeczoznawcy zaaprobowali regułę, a przygotowania do potwierdzającego brewę i zatwierdzającej bulli są już w toku. Wtedy to Paweł udał się natychmiast do Bazyliki Świętej Maryi Większej, na to samo miejsce, gdzie ongiś blisko 50 lat temu złożył swe pierwsze ślubowanie. Łzy napłynęły mu do oczu, lecz były to tym razem łzy radości i dziękczynienia na myśl o tym, że oto blisko pół stulecia trudów, trwogi i bólu zostało stokrotnie wynagrodzone. Ale oto nagle opadł go niepokój i kiedy udał się do Klemensa XIV, by mu podziękować za obiecane zatwierdzenie, wyznał mu nurtującą go myśl. Nurtowało go bowiem istotnie wspomnienie przykrego zaskoczenia, jakiego doznał niegdyś z powodu dużych opłat, którymi zostało obciążone wydanie pierwszego brewe. Nie tracąc czasu na wstępy, Paweł od razu przystąpił do rzeczy. Ojcze Święty, zapytał, jak będzie przedstawiała się sprawa kosztów związanych z otrzymaniem brewe? Wyciągnął pustą rękę i dmuchnąwszy w otwartą dłoń dodał, bo ja nie mam nawet tyle. Na tak szczerą prostotę mógł Klemens XIV odpowiedzieć tylko szerokim uśmiechem. Nie będzie żadnych kosztów, zapewnił.
brewe będzie darem złożonym ubogiemu przez papieża. Bulla papieska Supremi Apostolatus, wydana 15 listopada 1769 roku, stanowiła ziszczenie najśmielszych nadziei Pawła. Była bogata w przywileje i zapewniała zgromadzeniu pasjonistów wszystkie prawa przysługujące największym w Kościele zakonom. Reguła została w pełni zatwierdzona. Instytut zaś nie tylko uzyskał formalną aprobatę, ale i zapewnienie, że zostaje objęty szczególną troską i pieczą Stolicy Apostolskiej. Co najważniejsze jednak, bulla usuwała raz na zawsze dwie wielkie przeszkody, które przez tyle lat nękały Pawła jak zły sen. Zezwalała bowiem na zakładanie nowych domów bez oglądania się na 4-milową klauzulę oraz na wyświęcanie kandydatów z tytułu ubóstwa na podstawie listów zezwalających od wyższych przełożonych zgromadzenia. Przyszłość była teraz zapewniona. Żadne ograniczenia nie krępowały już odtąd rozrostu zakonu, ani jego geograficznego rozprzestrzeniania, ani liczebności jego członków. Paweł poczuł, iż oto nareszcie wolno mu już powiedzieć swoje nunc dimittis, skoro w wyznaczonym sobie czasie dokonał dzieła, do którego Bóg go powołał, jakże odległych już dziś, dniach młodości. Światłość jaśniejąca 1769–1775. Zgodnie z ustalonym zwyczajem Klemens XIV ogłosił wyjątkowy jubileusz w celu uczczenia swego wstąpienia na tron papieski. We wszystkich rzymskich kościołach miały odbyć się misje i Ojciec Święty postanowił, że jednym z czołowych kaznodziei musi być święty Paweł od Krzyża. Gdy kardynał Colonna, wikariusz Rzymu, przybył w imieniu papieża przedstawić tę prośbę, Paweł odparł zdumiony, że przecież już od 6 czy 7 lat nie udziela misji, że właściwie już wycofał się z czynnego życia. Ponieważ jednak kardynał niezrażony nalegał dalej, Paweł powołał się na stan swego zdrowia, na to, że jest właściwie kaleką, gdyż już zupełnie stracił słuch. Na co kardynał zauważył rzeczowo: ale ma ojciec przecież jeszcze świetny głos, a głuchota nie ma tu właściwie znaczenia, dopóki ludzie ojca słyszą. Paweł, widząc, że żadne protesty na nic się nie zdadzą, poprosił, by mu przyniesiono jego rękopisy i natychmiast przystąpił do pracy. Dano mu do wyboru 3 kościoły: modny kościół świętego Karola na Corso, świętego Andrzeja w arystokratycznej dzielnicy i świętej Maryi na ubogim przedmieściu. Paweł oczywiście wybrał ubogie przedmieście, lecz kardynał nie chciał się na to zgodzić. Drogą kompromisu wyznaczono mu w końcu bazylikę Santa Maria in Trastevere. Papież bowiem życzył sobie stanowczo, aby pożegnalne wystąpienie w wiecznym mieście jednego z największych misjonarzy owych czasów odbyło się w ramach odpowiedniej oprawy zewnętrznej. Misję otwarto 12 września, lecz Paweł się nie zjawił. Gwałtowna gorączka powaliła go na łoże, to też inny ojciec musiał go zastąpić. Aż w końcu 75-letni starzec zdobył się na nadludzki wysiłek. Tak chory, że ledwo mógł stanąć na nogach, na kazelnicy opierał się na kijach. Tak głuchy, iż nie mógł już słuchać spowiedzi. Tak schorowany, że musiano go prowadzić do kościoła. Wygłosił Paweł swe ostatnie kazania misyjne. W oczach jego wciąż jeszcze płonął ogień młodości. Potężny głos rozlegał się nad głowami zasłuchanych tłumów, przepełniających kościół i cisnących się w koło na ulicach. Papież codziennie wypytywał troskliwie, jak siły mu dopisują, ale odpowiedzi były tak pocieszające, iż w końcu zawołał: nie wtrącajmy się już, niech pracuje dalej. We wszystkich kościołach Rzymu dały się odczuć skutki tej misji. Zdawało się bowiem wszystkim, że płaszcz świętego Pawła od Krzyża jak gdyby przysłonił wszystkich innych kaznodziejów. Trafność wyboru papieża potwierdziła się w całej pełni, gdyż ta ostatnia misja świętego Pawła była niewątpliwie ukoronowaniem jego apostolskiej działalności. Święty jednak zdawał sobie sprawę, że dzieło jego życia jest już właściwie zakończone. Na pożegnanie obszedł 7 bazylik rzymskich,
po czym zaczął się zbierać w drogę do Wetrala, gdzie pragnął spędzić schyłek życia w samotności i spokoju, zanim ciało jego zostanie złożone na wieczny spoczynek obok grobu jego brata. Gdy wiadomość o jego zamiarach doszła do Klemensa XIV, przeciwstawił im się serdecznie, lecz stanowczo. Ojcze Pawle, zauważył, ja wiem, co ojciec będzie robił w tej samotni San Angelo. Będzie ojciec modlił się za nas i za cały Kościół. Otóż wydaje mi się, że może to ojciec zrobić z równym powodzeniem także i tu, a w Rzymie może ojciec dokonać wiele więcej dobrego. Tym razem Paweł nie usiłował się już niczym wymówić. Skoro papież chciał go widzieć w Rzymie, pozostanie w Rzymie. Odtąd nie było już mowy o wycofaniu się do Wetrala. Ta natychmiastowa uległość ogromnie spodobała się Ojcu Świętemu, to też zaczął przemyśliwać nad sposobami okazania Pawłowi swej wdzięczności. W czasie audiencji z okazji świąt Bożego Narodzenia ujawnił swoje zamiary. Ojcze Pawle, rzekł, ponieważ ojciec tak bez wahania zgodził się pozostać w Rzymie, jest chyba rzeczą słuszną, abyśmy w zamian coś uczynili dla was. Co by ojciec powiedział na dom i kościół w Rzymie dla waszego zgromadzenia? Chcielibyśmy przez to uczynić zadość sprawiedliwości. Potrzeba nam tylko jeszcze trochę czasu. Minęły jednak jeszcze 3 lata, zanim papież mógł spełnić swą obietnicę. 3 lata pełne doniosłych wydarzeń o znaczeniu historycznym. Postanowienie pozostania w Rzymie nie przeszkodziło Pawłowi troszczyć się i zabiegać po dawnemu o sprawy zgromadzenia. Odwiedził już wszystkie samotnie w kampanii rzymskiej. Pominął jednak dotychczas jeszcze klasztory położone na północ od Rzymu i dopiero w marcu 1770 roku otrzymał od papieża pozwolenie zakończenia swej wizytacji. Zima tego roku była chłodna i dżdżysta. Lodowate wichry hulały po nadbrzeżnych równinach. Była to więc podróż szczególnie uciążliwa dla starego człowieka, któremu reumatyzm i isjasz tak bardzo utrudniały ruchy. Paweł jednak z nieugiętą stanowczością znosił wszystkie tarapaty podróży. Zatrzymał się najpierw w najnowszej fundacji Matki Bożej Bolesnej w Cornetto. Program zamierzonej przez niego pracy w tym klasztorze obejmował rekolekcje zgromadzenia, przeprowadzenie dorocznej wizytacji i prowadzenie nabożeństw wielkotygodniowych. Najłatwiejszą drogą z Cornetto na Monte Argentario była droga morska. Paweł zszedł tedy do najbliższego portu, skąd miał odpłynąć przybrzeżnym statkiem. Zaledwie jednak odbili od brzegu, zerwała się gwałtowna nawałnica, która zmusiła ich do szukania schronienia w małej przystani Montalto. Ponieważ stąd nie mógł już Paweł zdobyć żadnego środka lokomocji, niewiele myśląc postanowił pozostałych 36 mil przejechać konno. Ulewne deszcze zmieniły drogi w błotniste strugi, a przenikliwy wiatr smagał po twarzy, podczas gdy popędzał mizerną swą szkapinę, aż nareszcie dobrnął do Orbetello, na wpół zamarznięty i doszczętnie wyczerpany. Wiadomość o jego przybyciu rozeszła się szybko i natychmiast zgromadziła się za progiem ciżba, rosnąca z każdą godziną. Trudno było odmówić przyjęcia starym przyjaciołom, lecz Paweł zrzymał się w duchu na tę zwłokę. Pogoda jak gdyby uwzięła się na niego, gdyż następnego ranka niebo było znów szare i zasnute, a krople deszczu przez cały dzień bębniły donośnie o szyby. Gęsta mgła przesłaniała góry, uniemożliwiając wspinaczkę. Dopiero 21 kwietnia mógł Paweł ruszyć pod górę, jakże dobrze znaną mu drogą. W miarę jak zesztywniały od bólu, kulejąc, szedł po stromym zboczu, ożywała znów przed oczami starca cała jego przeszłość. Te góry, zawołał, ileż wspomnień przywodzą mi na pamięć. Gdy na jego spotkanie wyszła procesja nowicjuszy, by go odprowadzić do samotni świętego Józefa, wspomnienia osaczyły go tak, iż łzy poczęły zwolna spływać po jego policzkach. Trudno nie płakać, rzekł, ocierając oczy i uśmiechając się przepraszająco. Trudno nie płakać, kiedy pomyślę, żem przyszedł na tę górę bez niczego, tylko z kawałkiem chleba i garścią winogron, danych mi z litości w Pitiliano. A teraz oglądam tu 2 domy pełne żarliwych zakonników, głoszących chwałę Bożą dniem i nocą. Tymczasem w Rzymie wciąż pytano, kiedy należy spodziewać się powrotu Pawła. Papież nadesłał na Monte Argentario specjalny list,
w którym w niezwykle serdecznych słowach udzielał Pawłowi i wszystkim jego duchowym synom apostolskiego błogosławieństwa. Święty postanowił skrócić swą podróż i, nie odwiedzając już pozostałych samotni, powrócić do Rzymu. Nie czuł się już na siłach podołać nowym trudom. Istotnie przygody dotychczasowej wędrówki wzmogły ogromne jego dolegliwości, tak iż po powrocie do Rzymu nowy atak reumatyzmu powalił go i unieruchomił na kilka tygodni. Paweł nie mógł jednak nigdy znieść bezczynności. Skorzystał więc z tych przymusowych chwil wolnych, by ostatecznie sfinalizować dzieło, które już od dawna dojrzewało, mianowicie założenie klasztoru klauzurowych zakonnic pasjonistek, których zamierzoną regułę przekazał 1 lipca papieżowi do oceny. Już 30 z górą lat wcześniej powziął Paweł zamiar założenia takiego instytutu i kamień węgielny pierwszego klasztoru został położony w Corneto jeszcze 29 stycznia 1759 roku. Materialne trudności opóźniły wykończenie budynku o ponad 10 lat. W dodatku dobroczyńca, który dostarczył potrzebnych funduszów, wyobrażał sobie, że wolno mu z tego tytułu narzucić rodzaj reguły, jaka miała w nim być przestrzegana, i niemało czasu kosztowało Pawła, zanim zdołał naprostować jego mylne poglądy. Reguła została zaaprobowana przez Klemensa XIV we wrześniu 1770 roku i już w roku następnym 11 pierwszych postulantek otrzymało habit męki pańskiej. Pod koniec 1770 roku Paweł tak dalece podupadł na zdrowiu i jego wycieńczony organizm już tak całkowicie przestał reagować na zabiegi lekarskie, iż obawiając się najgorszego, udzielono mu 18 grudnia ostatnich sakramentów świętych. Paweł zapytał swego spowiednika: czy naprawdę już ze mną tak źle? Ponieważ lekarze nie żywili już żadnych nadziei poprawy, krótka odpowiedź brzmiała: tak. Mogłaby ona wzbudzić popłoch w sercu każdego innego pacjenta. Święty jednak zadumał się tylko i odparł: jakiś czas temu Pan Bóg dał mi do zrozumienia, że będę musiał przejść przez bardzo ciężki kryzys, który nie będzie jednak śmiertelny. Zapytany nieco później, jak się czuje, znów ważąc z namysłem słowa, odpowiedział: wydaje mi się, że nie umrę jeszcze teraz. Wszystko jednak zdawało się wskazywać na to, że się myli, bo w styczniu przyszła nowa, ostra recydywa i zanim lód dobiegł końca, lekarze już lada chwila oczekiwali śmierci. Jeden z przełożonych pasjonistów udał się do papieża, by mu oznajmić, że święty umiera, iż zgasła już ostatnia nadzieja. Klemens XIV, głęboko wstrząśnięty, po chwili zastanowienia przekazał Pawłowi następujące słowa: nie chcę, abyś umarł właśnie teraz. Powiedzcie mu, że nakazuję mu pozostać, przy czym jest to rozkaz, któremu winien być posłuszny. Zakonnik pospieszył czym prędzej donieść umierającemu o tych słowach papieskich. Paweł z wysiłkiem podźwignął się na łożu i spojrzał na stojący obok krucyfiks. O Jezu ukrzyżowany, wyszeptał, pragnę być posłuszny Twemu namiestnikowi. W tej samej chwili poczuł się lepiej. Nieubłagana choroba ustąpiła i powrócił do życia z samego progu śmierci. Wprawdzie nie wyzdrowiał całkowicie, gdyż papież nie nakazywał mu powrotu do zdrowia, lecz spełniła się dokładnie treść papieskiego życzenia. Paweł nie umarł, jakkolwiek jeszcze blisko 2 lata miał spędzić w swej celi, nie mogąc się z niej ruszyć. Ten niezwykły fakt rzuca szczególnie jasne światło na głęboką cześć, jaką Paweł żywił dla osoby namiestnika Chrystusowego. Klemens XIV, tak ostro skrytykowany przez późniejszych historyków, był bowiem w oczach Pawła przede wszystkim namiestnikiem Chrystusowym i w lojalnym sercu świętego nie było miejsca na krytykę. Niewątpliwie Ojciec Święty traktował go jako cenionego, najbliższego przyjaciela, w stosunku do którego odrzucał wszelkie formalności, udzielając mu posłuchania wtedy, gdy innym odmawiał przyjęcia, zasięgając jego rady w różnych okolicznościach i licznych zagadnieniach, a nawet ku głębokiemu zawstydzeniu Pawła, prosząc go o błogosławieństwo. Paweł jednak nigdy nie starał się wykorzystywać tej serdecznej zażyłości. Wielbił natomiast najwyższy autorytet papieża. Podziwiał również świątobliwość jego życia, a wiadomo,
że święci mają pod tym względem nie lada wymagania. Po jednej z audiencji zauważył, zwracając się do swych towarzyszy: życie papieża będzie dla wielu zakonników powodem zawstydzenia w dniu sądu. A kiedy indziej oświadczył z większym jeszcze naciskiem: jakże wielka jest pokora papieża. Ten papież jest naprawdę święty. W ciągu lat spędzonych przez Pawła w 4 ścianach malutkiej celi w hospicjum, historia posuwała się naprzód wielkimi krokami. Atak na Towarzystwo Jezusowe, który przedwcześnie wtrącił do grobu poprzednika Klemensa, rozgorzał od nowa ze wzmożoną siłą. Cesarzowa Austriacka odmówiła jezuitom swej dotychczasowej opieki. Zmarł życzliwy im król Sardynii, a stanowczość, z jaką papież ich bronił, słabła z każdym dniem. W końcu wzrastający nacisk ze strony nie tylko mocarstw świeckich, ale i członków świętego kolegium zmusił Klemensa XIV do uczynienia kroku, przed którym od tak dawna się wzbraniał, ale którego, jak się zdawało, nie sposób już było uniknąć. Z niewypowiedzianym bólem i niepokojem w sercu papież drżącą ręką podpisał w końcu 21 lipca 1773 roku historyczne breve Dominus Saci Redemptor. Zostało ono ogłoszone miesiąc potem, mianowicie późnym wieczorem dnia 16 sierpnia, a nazajutrz wczesnym świtem wiadomość rozległa się jak piorun, budząc świat z uśpienia. Towarzystwo Jezusowe zostało skasowane. Klemens XIV, jakkolwiek uwzględnił nieliczne skargi wnoszone przeciwko jezuitom, sam nie wyraził żadnej i formalnie ich nie potępił. Wydał on ów dekret jako zarządzenie administracyjne, do którego upoważniała go najwyższa władza, lecz zarazem uzasadniał swą decyzję w słowach pełnych godności i smutku. Natchnieni, jak ufamy przez Ducha Bożego, przynagleni obowiązkiem przywrócenia harmonii w Kościele, przekonani, że Towarzystwo Jezusowe nie potrafi już dłużej spełniać zadań, dla których zostało założone, oraz kierowanie innymi jeszcze powodami, podyktowanymi przez roztropność i wzgląd na ogólne stosunki państwowe, które to powody wolimy zachować dla siebie, rozwiązujemy i anulujemy Towarzystwo Jezusowe wraz z jego urzędami, domami i instytucjami. Wiadomość ta była bardziej niż sensacyjna, była wręcz katastrofalna. Jezuici bowiem poza domami, jakie posiadali w Europie, obsługiwali 273 misje zagraniczne i liczyli ogółem blisko 25 000 członków. Jedno pociągnięcie pióra położyło kres ich zbiorowemu życiu. Nie było człowieka, którego by ta decyzja nie wprowadziła w zdumienie. Nie było zacnego człowieka, który by się nią nie zmartwił. Jedni tylko święci potrafili zrozumieć. Biedny papież, zawołał święty Alfons Ligori. Co mógł uczynić wobec tych wszystkich książąt, którzy zmówili się, by wymóc na nim tę kasatę? Naszym obowiązkiem jest trzymać język za zębami, uszanować niezbadane wyroki Boże i utrzymywać pokój w duszach naszych. Wiadomo było powszechnie, że święty Paweł od Krzyża cieszy się zaufaniem papieża. Jednak pewien ksiądz, który przed jego chorobą stale towarzyszył mu podczas wszystkich audiencji u papieża, zapewnia, że w tej sprawie Ojciec Święty nigdy nie zasięgnął rady świętego. Pierwszym dniem, kiedy Paweł był w stanie odprawić mszę świętą po długotrwałej chorobie, był 20 sierpnia, 3 dni po ogłoszeniu wiadomości o kasacie. Pewien spostrzegawczy świadek zauważył tę znamienną zbieżność. Widzicie? To dlatego, że skończyła się już sprawa jezuitów. Pan Bóg trzymał go w łóżku przez ten cały czas, żeby złośliwe języki nie mogły ciskać oszczerstw na sługę Bożego i pomawiać go o skłonienie papieża do kasaty. Osobiste uczucia Pawła zostały niedwuznacznie wyrażone do ojca Ludwika Reali w liście z 1767 roku po wygnaniu jezuitów z Hiszpanii i Neapolu. Co zaś tyczy straszliwych dopustów, jakie spadły na chwalebne Towarzystwo Jezusowe, to mogę ojca zapewnić, że i ja również przeżywam je bardzo głęboko. Na samą myśl o podobnych utrapieniach jęczę i wylewam łzy. Pomyśleć, że tylu biednych, niewinnych zakonników cierpi prześladowanie, prowadzone z taką nienawiścią, a jednocześnie diabeł triumfuje. Chwała Boża doznaje uszczerbku,
i tyle dusz idzie na zatracenie, gdyż zostały gwałtem pozbawione duchowego oparcia, jakie znajdowały w duszpasterskiej opiece tych ojców we wszystkich częściach świata. Na widok takich okropności nie omieszkam tedy modlić się ze szczególną żarliwością, a zarazem ufam, że po tych wszystkich burzach Bóg, dawca życia i śmierci, o godzinie sobie tylko znanej, wskrzesi to towarzystwo w jeszcze większej chwale i wspaniałości. Zawsze to czułem i zawsze tak czuć będę. Pierwsze spotkanie Pawła z Klemensem XIV po tym historycznym wydarzeniu odbyło się po powrocie papieża z Castel Gandolfo. Ojciec Święty właśnie zakończył dziękczynienie po mszy świętej i bez ceremonii zaprosił świętego na śniadanie. Paweł wyraził swą wdzięczność za wyrwanie go z objęć śmierci. Ojcze Święty, jeśli jeszcze żyję, to zawdzięczam to waszej świątobliwości. Zaufałem całkowicie rozkazowi i Pan Bóg wysłuchał głosu jego świątobliwości. Papież skinął na towarzysza Pawła, aby ich zostawił samych, po czym nastąpiła długa, poufna rozmowa, zakończona jak zwykle serdecznym pożegnaniem. Teraz już nadeszła chwila, kiedy Klemens miał możliwość spełnienia obietnicy danej Pawłowi przed 3 laty. Najwidoczniej nie tracił jej z oczu przez cały ten czas, wypełniony o ileż ważniejszymi troskami, skoro pewnego razu zapytał, czy Paweł miał kiedy w swym życiu zakonnym wiernego towarzysza imieniem Jan. Gdy odpowiedziano mu, że miał brata Jana Chrzciciela, Ojciec Święty zadumał się i szepnął: Joannes et Paulus, Jan i Paweł. Na Monte Coelho wznosił się słynny starodawny klasztor pod wezwaniem świętych Jana i Pawła, zajmowany w owym czasie przez misjonarzy świętego Wincentego. Klemens XIV przystąpił do dzieła nie zwlekając. Misjonarze zostali przeniesieni do pustego teraz nowicjatu jezuitów u świętego Andrzeja na Monte Cavallo, a 6 grudnia 1773 roku klasztor świętych Jana i Pawła został na mocy papieskiego mandatu podarowany zgromadzeniu pasjonistów. Dopiero wówczas stało się nagle jasne znaczenie proroczego okrzyku świętego Pawła od krzyża sprzed 30 lat. Kiedy w 1743 roku, przechodząc tędy z Tomaszem z Trucerii, ujrzał ten kościół po raz pierwszy, jak gdyby w ekstazie zawołał: Święty Boże, mój dom, to jest mój dom. Tu kiedyś zamieszkam i pozostanę, i tutaj umrę. Z Trucerii pomyślał wówczas, że kto wie, może nastąpi kiedyś jakie połączenie misjonarzy z wciąż jeszcze walczącymi o swe istnienie pasjonistami. Ale Paweł już nie wrócił nigdy do tej sprawy. Nigdy nie wspomniał o niej papieżowi, ani nie uczynił najmniejszego bodaj kroku w kierunku zapewnienia sobie posiadania tego klasztoru. Ani też papież nie myślał jeszcze o świętych Janie i Pawle, kiedy to obiecywał świętemu dom i kościół w Rzymie. Dopiero gdy proroctwo się spełniło, stało się dla wszystkich jasne, iż płynęło ono z Bożego natchnienia. Miał to być rzeczywiście jego dom, skoro śmiertelne szczątki i wszystkie doczesne pamiątki po świętym Pawle spoczywają dziś w bazylice świętego Jana i Pawła przy macierzystym domu zgromadzenia pasjonistów. Paweł wystosował do papieża list z gorącym podziękowaniem za ten iście królewski dar, za ten dom, gdzie wspomnienie męki Zbawiciela naszego będzie rozpamiętywane poprzez wieki. Trwały pomnik pobożności i gorliwości, z jaką jego świątobliwość szerzy nabożeństwo do męki Jezusa Chrystusa, a zakończył list modlitwą, oby Najwyższy raczył okryć jego świątobliwość płaszczem swej najświętszej opieki. Tytularny biskup bazyliki kardynał Boski przysłał wspaniałą karocę i służbę w Liberiach, by odwieźć Pawła do jego nowego domu. Święty jednak nie miał zamiaru zmieniać na stare lata swego stosunku do zewnętrznych splendorów. Wolał pokornie pójść pieszo ulicami w otoczeniu małego grona 10 ojców i 5 braci. 9 grudnia wyruszyli z hospicjum, by objąć w posiadanie swój najobszerniejszy klasztor. Niedługo trwało, zanim zgromadzenie urosło do liczby 30 zakonników, powołanych z innych domów. Paweł bowiem pragnął, aby ten klasztor stał się wzorem dla całego zgromadzenia. Pół roku później, 26 czerwca, w święto braci męczenników, pod wezwaniem których znajdował się kościół, Klemens XIV odwiedził klasztor świętych Jana i Pawła, gdzie udzielił posłuchania całemu zgromadzeniu.
Następnie wycofał się do małej celi Pawła, gdzie przez długi czas pozostali sami. Nikt nie dowiedział się nigdy, co zaszło między nimi w czasie tego ostatniego spotkania. Miało się już dobrze ku wieczorowi, gdy papież ukazał się znowu. Widać było po nim, że czuje się wyraźnie pokrzepiony, jak gdyby szczęśliwszy, aniżeli wyglądał ostatnimi laty. Było to ich ostatnie spotkanie, gdyż kilka miesięcy później Klemens XIV rozchorował się i zmarł 22 września 1774 roku. Następne tygodnie pełne były pogłosek o przeróżnych politycznych intrygach, zanim długotrwałe konklawę zakończyło się 6 lutego 1775 roku wyborem kardynała Braski jako Piusa VI. Jednymi z pierwszych odwiedzin nowego papieża zaraz na początku Wielkiego Postu były odwiedziny u świętych Jana i Pawła, gdzie prosił, by go zaprowadzono do celi Pawła. Gdy biało odziana postać papieża ukazała się w wąskich drzwiach, Paweł był tak zmieszany, że mógł zdobyć się tylko na urywane słowa: Ojcze Święty, Wasza Świątobliwość, odwiedzać biednego grzesznika, najnędzniejszego syna Kościoła Świętego. Ojcze Święty. Lecz papież uśmiechnął się tylko i natychmiast wzbudził w nim takie zaufanie, że swobodnie przegwarzyli sobie cały kwadrans i byli ogromnie zadowoleni z tej rozmowy. W maju odbyła się w Rzymie 6. z kolei kapituła generalna zgromadzenia. Ponieważ jakikolwiek inny wybór był wręcz nie do pomyślenia, Paweł został ponownie jednogłośnie wybrany generałem, którym był od samych narodzin zgromadzenia. Dla uniknięcia jakichkolwiek ewentualnych protestów ze strony Pawła postarano się już z góry o wymaganą dyspensę, lecz własna jego ocena swego stanu zdrowia wynikała niedwuznacznie choćby ze wstępnych słów jego późniejszej przemowy. Bracia najmilsi, żałością napełnia mnie wasz wybór. Głównym jednak zadaniem kapituły było ponowne rozpatrzenie reguły punkt po punkcie, niemal słowo po słowie. Dla Pawła było to ostatnie wykończenie dzieła miłości. Gdy tak oto siedział z głową pochyloną nad tymi swojskimi kartkami, jakże daleko już odszedł od małej izdebki w Castellazzo, gdzie zostały one niegdyś napisane, a jednak jakże nagle wydała mu się na nowo bliska. Po dokonaniu rewizji reguły, która już przeszła przez tyle najprzeróżniejszych prób, została przedłożona Piusowi VI do ponownej, formalnej aprobaty. Święty rok 1775 ściągnął do Rzymu jak zwykle tłumy pielgrzymów pragnących dostąpić odpustu jubileuszowego. Wśród nich znajdowała się dziewczyna imieniem Róża Calabresi, której Paweł dotąd jeszcze nigdy nie spotkał osobiście, jakkolwiek już od 10 lat był jej kierownikiem duchowym i stale z nią korespondował. Wymieniane między nimi listy były bardzo liczne, gdyż Paweł pisywał do niej niemal co tydzień, lecz na wyraźne jego życzenie, które Róża uważała za obowiązujące pod rygorem posłuszeństwa, spaliła je wszystkie. W owym czasie dobiegała już 40. Była to dusza wybrana, obdarzona niezwykłymi łaskami. Po przybyciu do Rzymu niemal codziennie przychodziła do zakrystii klasztoru świętych Jana i Pawła, gdzie miewała ze świętym długie duchowe rozmowy, znaczone szeregiem zdumiewających nadprzyrodzonych zjawisk. Stały się one jednak znane dopiero, gdy Róża została wezwana jako świadek w czasie procesu kanonizacyjnego. Do tego czasu trzymała je w ścisłej tajemnicy. Ponieważ święty nie mógł już chodzić, znoszono go do zakrystii na te rozmowy, w czasie których mimo swej głuchoty wyraźnie słyszał jej głos, nawet gdy mówiła szeptem. Opatrznościowa rola Róży w ostatnich miesiącach życia Pawła jest aż nadto jasna. Była ona zesłanym przez samego Boga świadkiem, mającym w przyszłości złożyć zeznania potwierdzające nadprzyrodzone łaski, które rozpromieniły schyłek ziemskiego życia świętego. Żaden cień lęku nie przyćmiewał tych ostatnich miesięcy. Wszelka trwoga i lęk pierzchały już bezpowrotnie, jak chmury, które rozpraszając się przed blaskiem zachodu, pozostawiają jedynie jaśniejącą światłość zórz wieczornych. Siły cielesne powoli go opuszczały, lecz oczekiwał końca z niezmąconym spokojem. Nie pragnę ani żyć, ani umierać, mówił,
Pragnę tylko tego, co Bóg da. Myślą musiał zapewne powracać do wspomnienia Jana Chrzciciela, gdyż często powtarzał jego przedśmiertne słowa. Jeśli nadszedł nasz czas, umierajmy mężnie. Nie boję się śmierci. Niespożyty żelazny organizm nie dopuszczał do zakończenia bolesnej walki. Dla duszy jednak skończyły się już czasy walki i bólu. Nie był już w stanie przyjmować żadnego pożywienia, poza odrobiną chleba rozkruszonego w wodzie, a w ostatnich tygodniach tylko czystej wody. Aż w końcowych dniach już nawet wody nie potrafił przełknąć. W czerwcu po raz ostatni odprawił mszę świętą, lecz do końca jeszcze uczestniczył w najświętszej ofierze, odprawianej codziennie w kapliczce przyległej do jego celi. Przyszłość zgromadzenia wciąż jeszcze zaprzątała jego myśli. 30 sierpnia udzielono mu wiatyku, po czym wygłosił długą przemowę do zebranego zgromadzenia, swój ostateczny duchowy testament, wiernie zanotowany przez 2 sekretarzy, dyskretnie ukrytych przed jego wzrokiem. Przede wszystkim, jak najusilniej zalecam wam przestrzeganie świętego nakazu danego przez Jezusa Chrystusa swym uczniom. Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu. Oto, moi umiłowani bracia, czego z całą miłością mego biednego serca żądam od was tu obecnych. Od innych noszących habit pokuty i żałoby na pamiątkę męki i śmierci naszego umiłowanego boskiego Odkupiciela i od wszystkich, których w przyszłości miłosierdzie Boże powoła do tej małej trzutki Chrystusowej. Następnie zalecam wam wszystkim, ale zwłaszcza przełożonym, aby stale podtrzymywali i pielęgnowali w zgromadzeniu ducha modlitwy, ducha samotności, ducha ubóstwa. Bądźcie pewni, że jeśli tych 3 rzeczy będziecie strzegli, zgromadzenie rozbłyśnie jak słońce w oczach Boga i ludzi. Ze szczególnym naciskiem zalecam wam synowską miłość do świętej Matki naszej, Kościoła, i bezwzględną uległość wobec tej widzialnej głowy, namiestnika Chrystusowego. Módlcie się dniem i nocą za Kościół i najwyższego pasterza. Starajcie się pracować jak tylko możecie dla dobra Kościoła Świętego, dla zbawienia biednych dusz za pomocą misji, rekolekcji i innych dzieł, które by zgodnie z duchem naszego zakonu potęgowały we wszystkich sercach nabożeństwo do męki Jezusa Chrystusa i boleści Maryi. A w końcu padając na twarz i ze łzami w oczach błagam całe zgromadzenie o przebaczenie, zarówno obecnych, jak i nieobecnych, wszystkich win, jakich się dopuściłem jako przełożony generalny, na którym to stanowisku z woli Bożej przez tyle lat pozostawałem. Ach, ja nieszczęsny, teraz, gdy żegnam się z wami, aby wejść do wieczności, nie pozostawiam wam nic, tylko zły przykład. Ale muszę powiedzieć, iż nigdy tego nie zamierzałem, gdyż zawsze leżało mi na sercu wasze uświęcenie i doskonałość. A więc raz jeszcze proszę was o przebaczenie i polecam wam moją biedną duszę tak, aby Bóg raczył ją łaskawie przyjąć na łono swego miłosierdzia. Wszystkim wam obecnym, nieobecnym i przyszłym udzielam swego błogosławieństwa. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Od tego dnia, na jego prośbę, zostawiono go samego, aby mógł bez przeszkód przygotować się na śmierć. Okna jego pokoju były przysłonięte, ażeby łagodne światło sprzyjało skupieniu i ułatwiało modlitwę. Tylko kilku uprzywilejowanych zyskiwało od czasu do czasu dostęp do niego na ostatnią rozmowę, podczas gdy pielęgniarz, brat Bartłomiej, cicho krzątał się wokół swoich obowiązków. Wśród tych rzadkich gości był ojciec Boksadors, przełożony generalny dominikanów, którego Paweł poprosił o zezwolenie ustanowienia Bractwa Różańcowego we wszystkich swych nowicjatach. Pozwolenie, które zostało mu skwapliwie udzielone. Teraz, gdy umierał, najbardziej mu odpowiadały praktyki prostej pobożności. To też stale trzymał w palcach różaniec i codziennie rozpamiętywał jakże bliskie mu tajemnice. 15 września doszła go radosna nowina, że Pius VI ponownie zatwierdził uroczyście jego instytut,
przyznając mu nowe łaski i przywileje na mocy bulli praeclara virtutum exempla. Słaby promyk życia migotał na przemian i przygasał. Nikt już nie wątpił, że koniec jest bliski. 8 października otrzymał święty ostatnie namaszczenie, po czym poprosił, aby już żadnych gości do niego nie dopuszczano, z wyjątkiem własnych zakonników. I tak płynęły dnie aż do 18 października, dnia świętego Łukasza, kiedy to Paweł po raz ostatni otrzymał wiatyk. Cały poranek zszedł mu spokojnie na modlitwie, przerwanej dopiero przybyciem kilku dostojnych gości, biskupa Marucci, wiceregenta Rzymu, biskupa Tafuri, ordynariusza ze Skali oraz kilku innych. Po południu przybył monsignor Struceri, biskup pasjonista, który pośpieszył wprost do celi Pawła. Oczy umierającego rozbłysły radością na widok jednego z najbardziej umiłowanych synów. Podźwignął się na łożu, by powitać biskupa i z tak znamienną u niego uprzedzającą uprzejmością przywołał braciszka. Pójdź, powiedz ojcu rektorowi, aby zatroszczył się o księdza biskupa, polecił. Musimy dbać o swoich, a nie zapominajcie też o jego służbie. Po czym nastała znów cisza i spokój, aż do godziny nieszpornej, kiedy to nagle święty, wciąż zupełnie przytomny, rozpoznał zbliżanie się siostry śmierci. Spokojnie przemówił do brata pielęgniarza. Śmierć już jest bardzo blisko. Przywołajcie ojca Jana Marii, aby mógł polecić swą duszę. Brat Bartłomiej pochylił się nad nim, lecz nie zauważył żadnych widocznych zmian. Próbował tedy rozproszyć to, co mu się wydawało bezpodstawną obawą, prosząc Pawła, aby zechciał zaczekać aż do końca nieszporów i starając się go pocieszyć krzepiącymi słowami. Paweł uczynił ostatni wysiłek, aby mu powiedzieć, wskazując na krucyfiks i obrazek Matki Bożej stojący przy łóżku, szepnął: oto wszystka moja nadzieja, męka Chrystusowa i boleść Maryi. Były to zapewne jego ostatnie słowa, gdyż niebawem nie był już w stanie przemówić. Wystraszony brat Bartłomiej natychmiast przywołał spowiednika ojca Jana Marię. Dość było jednego spojrzenia i już kilka minut później całe zgromadzenie zebrało się wokół łoża świętego, odpowiadając na modlitwy za konających. Monsignor Struceri, świadomy doniosłości chwili, pochylił się, by wyrazić ostatnią prośbę. Ojcze, proszę pamiętać w niebie o swoim zgromadzeniu i o nas wszystkich, swoich dzieciach. Paweł skinął tylko głową na znak potwierdzenia. Było to wszystko, co mógł uczynić. Jeden z ojców zaczął cichym głosem czytać Ewangelię o męce pańskiej według świętego Jana. Paweł nie odrywał oczu od krucyfiksu, który trzymał przed nim jego spowiednik. A spokojny głos powoli czytał dalej. Czytał ostatnią przemowę Chrystusa do apostołów w drodze do Getsemani. Oddech Pawła stawał się coraz cichszy. Jego wzrok nie odwrócił się ani na chwilę. Aż oto nagle, nie uczyniwszy żadnego innego ruchu, nie westchnąwszy nawet, zamknął oczy i usnął. Dobiegał właśnie koniec zaczętego wersetu. Tak mówił Jezus i podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina moja, wsław Syna Twego, aby i Syn Twój wsławił Ciebie. Było około 4:30 po południu. Czytający bezszelestnie zamknął książkę.
Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu. Jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.